Dzień dobry, witamy serdecznie na kanale Archeolodzy HiFi. Po tej stronie Grzegorz, po drugiej stronie Darek. Cześć Darku. Cześć Grzegorzu, witajcie, hej. Dzisiaj zgodnie z tytułem nie zrobimy was konia, więc zobaczymy sobie magnetofony, jakie nam Allegro oferuje dla odmiany, bo tego Elixa to byśmy mogli jeszcze i będziemy pewnie jeszcze ciągnąć przez pół roku, zaglądając co tam marki oferują, ale myślę, że to jest też fajny przegląd. Nie wszystko będzie pod koniec aktualne, co oglądamy na początku zapewne, ale zawsze jakiś tam pogląd jest. Tak samo tutaj na Allegro mamy coś na datę 12 listopada 2023 roku. To co, jedziemy z koksem? O, troszkę tego będzie, więc zaczynajmy. Tak jest, 15 minut plus minus. Nad. I coś tu powiedzieć o Nadie? Skromnie. Bardzo. Dobólowo, ale to tak jak Brown czy tam ASC ma swoich miłośników, taki styl również. To nie jest tak, że wszystkim musi się podobać to samo, bo to jednak głupio by było, jakby wszyscy chcieli to samo. No większość woli srebrne z multum przycisków urządzenia, ale są też miłośnicy czarnych, szarych, burych i ponurych. Tak, poza tym styl dość skromny, no ale to jak mówisz. Zresztą on miał, taka seria była, więc tutaj... Dwie głowice, 400 zł. No po prostu do kompletu. Jak ktoś by chciał, ma jakieś kasety, bo to nie zapominajmy, że kaseta to nie jest tylko pusta folii, tylko no, mimo wszystko ludzie zbierali kasety w latach 90. z muzyką i często gęsto mają ich dużo więcej niż takich do nagrania lub nagranych. Tak więc jako odtwarzacz myślę, że w porządku. To myślę, pan parametrów, no okej, w pełni sprawny, dobra. Tyle jeśli chodzi o opis. Kasetkę sobie pomyliłem, BX125. One mniej więcej trzymają się w cenie. Srebrne też tyle samo kosztują. Niby na Kamichi, niby panel przedni aluminiowy, ale powiem ci tak, miałem okazję używać tego magnetofonu, no gra to fajnie, rzeczywiście coś z tym na Kamichi jest, ale czy wydać 600 zł, czy nie dołożyć do czegoś innego, no tutaj bym musiał zrobić naprawdę porządne porównanie, tak, bo to mimo wszystko jest zwykły magnetofon dwugłowicowy. Tutaj ten Zgadza się, ale z drugiej strony spójrz Grzegorz, że ktoś firma na Kamichi ma taki fame, nie? No poczęli się przez Dragona i tam powiedzmy 2-3 inne magnetofony na krzyż. Więc jeżeli ktoś by chciał sobie zacząć swoją przygodę z firmą na Kamichi, więc cena myślę jest odpowiednia. Tak, magnetofon sprawny. Tak, do odtwarzania mówisz, gra dobrze, więc czemu nie? Tak, ale napęd na przykład tutaj nie, szkoda, że pan nie pokazał napędu w tym magnetofonie, może gdzie indziej będą zdjęcia. Ten magnetofonik na przykład, on jest bardzo zrobiony tak budżetowo, jak późniejsze konstrukcje z lat 90. Tu nie ma jakichś takich ukutych, nie wiadomo jakich napędów. To jest po prostu coś takiego, jak można spotkać w Sony w latach 90. czy tam w TIC-u, tak? Prostota, taki uniwersalny mechanizm, po prostu minimalistyczny. Owszem, to działa, no i jest na Kamichi, tak? Custom Calibrated Cam Drive mechanizm. I 3 silniki, no patrzcie. I faderek jest. No jest parę rzeczy, no czy do nagrywania, no właśnie tutaj mnie boli to, że to jest mimo wszystko dwugłowicowy magnetofon. Więc do nagrywania tak średnio się nadaje. Owszem, to można pewnie jakieś tam skalibrować, ale podejrzewam, że w dzisiejszych czasach mało osób ma powiedzmy tam, nie wiem, 100 kaset jednego typu, żeby skalibrować sobie, to jest poziom do tego. Cokolwiek się nie włoży, będzie dobrze, bo tutaj ta trzecia głowica daje nam podgląd na żywo. A często gęsto to, co otrzymujemy po nagraniu na dwugłowicowym, różni się z racji kasety od tego, co tam wrzucamy do magnetofonu, podajemy. Zgadza się, to prawda. Okej, 600 zł, nie boli na Kamichi. Nie boli, tak, jedźmy dalej. Denon, DRM 710. Tutaj z Denonami to... No, wiesz co, tutaj właśnie to jest ten problem. To są wszystkie kaseciaki w pewnym momencie zaczęły wyglądać tak samo. Kenwood, Sony. Tak. No po prostu tutaj ta część od kasety po prawej stronie jest ta sama po prostu, bo Bass Fine Balance, Output Level, Dolby BC, no tutaj mamy co? Tak, mamy on wygląda też tak jak późniejsze Kenwoody, także schyłkowe magnetofony Kenwooda kasetowe, masz rację, to jest bardzo podobne. Jedna fabryka prawie to robiła. Jeżeli chodzi o te Kenwoody, to one mi się całkowicie nie podobają. Także, no, ale stan jest bardzo ładny, czyściutko, ojej, mało używane to było raczej. Coś tak, było, ale raczej minimalnie albo ładnie wyczyszczone, bo tutaj no głowica bardzo ładna. Fajnie, że zdjęcia są, nie? Tutaj jest jeszcze taki mechanizm prawilny, czyli masz tu jakiś
odlewy aluminiowe, powiedzmy, i tak dalej. Natomiast w tym na Kamiczy wcześniejszy to jest dosłownie blacha. Po prostu blacha włożona. Bardzo ładnie ten środek wygląda. Środek tak, ale tak to wygląda tak dość generycznie, jak na magnetofon z lat 90. przystały. Po prostu jest, tak? A cena, no, 1400 zł. No tutaj trochę... Dobra. Czy osobiście bym kupił? Może powiem to tak, nie. Nie w tej cenie. Nie w tej cenie, bo to nie jest coś, tak samo jak to Onkyo, tak? 1000 zł. Darku, no... 2 głowice, 2 silniki, 1000 zł. Może do zestawu, jak ktoś choruje na Onkyo z tego okresu, to takie coś kupi, ale poza tym to no 1000 zł. No, co mam powiedzieć? Jedyne co broni też takie rzeczy, to jest to, że to są w miarę świeże rzeczy, więc też jakieś no takie tak, w miarę wady... świeże rzeczy, bo to mówię, schyłkowy okres magnetofonów kasetowych też była właśnie wtedy taka maniera, że na przykład TIG, Pionier, jak tu masz Onkyo, Sony, robili te klocki z kasetami po środku. Mnie się to za bardzo nie podoba, jednak wolę, jak jest ta kaseta po lewej stronie, no ostatecznie po prawej. Dzisiaj... Jakoś tak wizualnie mi się to nie spina. Dzisiaj taka... No dobrze, no nie spina ci się, ale jakbyś miał tika tego z kasetą po środku, nie pamiętam, 3000 czy tam 4000 model, to już byś brał. Ewentualnie Technicsa AZ7. Czy ma kasetę po środku? No to są wyjątki, ale czym są, Grzegorzu, czym są wyjątki, jak nie potwierdzeniem reguły? Dobrze. A tutaj mamy Maransa. To jest taki Marans pasujący już do tych schyłkowych, bo to była taka seria ciekawa, jeśli chodzi o Maransa. To była seria 20, a najpierw była 22 seria, powiedzmy te stereofoniczne, bo miała stereofonicznych amplitunerach. Później 79, 80, czyli dosłownie końcówka, to była seria 20, 2013, 2015, 28, czy coś takiego. Amplitunery i to jest właśnie taki kaseciak przeznaczony do tej nowszej serii, już ostatniej, już praktycznie po przejęciu prawie że przez Philipsa marki Marantz. No i cóż, no tutaj to jest cena. No właśnie, to jest coś, co teoretycznie można porównywać z polskimi magnetofonami. Co tu jest? Tu nie ma nic. Tak? Jest wybór trzech rodzajów taśmy, przepraszam. Limiter, Dolby B i w zasadzie wszystko, tak? Ewentualnie by trzeba było poszukać. O, jest to Total Shut Off. To jest też ciekawe. No, wcześniej magnetofony nie miały czegoś takiego jak autostop i tym się chwalono, że po prostu magnetofon potrafi się zatrzymać, a nie kręcić dalej. No 550 zł, no to jest powiedzmy cena jest efektem tego, że Marantz jako producent amplitunerów jest pożądany, przynajmniej te klasyczne, natomiast tutaj jest po prostu jako dodatek. Kaseta jest dodatkiem. Fajnie mieć do kompletu, natomiast jakiś ten wygląd jego, no nie wiem, tak, jest dla mnie dość dyskusyjny. Ja miałem 2 Marancy, takie nawet jeden był dwuprędkościowy, 3 głowicowy, jakoś tak, może to była po prostu tego, że to był jakiś leżak, więc tutaj też biorę na siebie poprawkę, że to mógł być leżak. Natomiast no dźwiękiem mnie to nigdy nie urzekało. Przynajmniej te Marance to jest starsze jeszcze przed erą Philipsa. Ale to mówię, to jest subiektywne zdanie, bo akurat mogłem mieć taki model, jaki miałem po prostu. DRM 540, tutaj nie będziemy zaglądać, 300 zł, no i to jest taka cena. No jest konsekwentny w swoim zewnętrznym designie, tak? Tak. No właśnie, tutaj tak spojrzysz, patrzysz i XTS to jest DAT. No w sumie DAT. To jest DAT, tak. No dobra, DAT, zobaczymy sobie datę. To już kiedyś magnetofon już fulowy to był sprzęt dla zamożnych ludzi, teraz daty to przyjęły. Czyli też jest wszystko dość drogawe, jeśli chodzi o ten system zapisu dźwięku, czy tam odtwarzania. W sumie zapisu chyba powinienem powiedzieć, Darku, nie? Jednego i drugiego zasadniczo. Zdjęcie frontu mamy, zdjęcie pilota. I mamy pilota. Tak, i mamy cenę 2000 zł. Okej. Tutaj to nie będziemy chyba spoglądać za bardzo, bo to jest to tak na miniaturce. Zobaczymy, co to ma z tyłu, czy ma wejście klasyczne, bo to jest zestaw wieżowy Sony. Tak. I on może być podpięty taśmą. To warto by było po prostu sprawdzić samemu, z czym mamy do czynienia w tym wypadku. Prawda? Okej. Co mamy tutaj? Sony, no tutaj już jest cena za literki ES, powiedzmy, tak?
odliczona. No ale bardzo ładny. Bardzo ładny. Prawdziwy kaseciak, klasyczny kaseciak właśnie. No, ale też lata 90. już mimo wszystko się kłaniają przecież nam tutaj. Ale mamy kalibrację, fajnie, że jest przycisk kalibracji, to też jest taki drobiazg, który pomaga nam ustawić dobrze kasetę Dolby BC, input CD Direct mamy, czyli bez żadnych, no obejście powiedzmy. A, tu jest Rec EQ Calibration, czyli to low, normal, high, może do kaset. No ciekawe do czego to jest tutaj dodatkowo. Monitor, no pewnie jakościowo to, no jest ES, tak, czyli jakieś tam rzeczy fajniejsze niż w zwykłym Sony można tutaj dopaść. I wiesz, to jest fajny sprzęt, Grzesiek, jak masz na przykład dużą kolekcję winyli czy CD-ków, a masz też kilka magnetofonów, chciałbyś tymi CD-kami grać na kaseciakach, bo czemu nie, kto ci zabroni, nie masz kasety. To jest fajna rzecz do poprzegrywania sobie tego wszystkiego. Albo zrobienia swojej składanki, de facto. No tak. Ale 2600 trzeba idąc wydać. dalej, tak. 2600 trzeba wydać, no. to już trochę bardziej boli. Kolejny pionier, takie klasyczne, bym powiedział. Cały czas nie sięgnęliśmy tam, że tak powiem, dna, jeśli chodzi o kaseciaki, czy jakieś starocie. No też 3-głowicówka, srebrny, piękny. No to podejrzewam 700 zł. Ten pionierek też sobie sam kalibruje taśmy, tak? Podejrzewam, że na pewno tak. Gdzieś tam powinien być przycisk. Monitor, zaraz zobaczymy. No niestety chyba nie. Ale masz tutaj tak, masz dwa przyciski do pick holda, czyli przytrzymuje ci w maksymalnym położeniu. Powiedzmy te dwa klocuszki tutaj. Pokazuje ci, gdzie jest max. I meter range, czyli szeroki i poszerzony, expanded. A widzisz, ja mam jakiegoś pionierka, który kalibruje mi taśmę, tylko już jak zwykle mówię symbolu, nie pamiętam, ale... Ale tu masz pokrętło, bias. Okej, tu jest cena już taka bardziej, powiedzmy, jakby pioniera, to też może pasować do wielu innych rzeczy pioniera, więc tutaj... tu jest taka cena, powiedzmy, no, o pieniądzach się niby nie dyskutuje, tak? Harman Kardon, to powiem ci, jest taka rzadkość, Harmany. Mimo wszystko. Tego co jeśli chodzi o magnetofon kasetowy. Tak, a tu masz szufladkę, Dolby BC, MPX, bias fine, no, dwie głowice, ale szufladka. Jeszcze dostępowa klapka do góry, tak żebyś nic nie położył na tym. Ale jest na pilocika. To akurat bym, może powiem to tak, stylistycznie super. Mi osobiście się bardzo podoba. A widzisz, 3-głowicowy. 3-głowicowy, tak. No, czyli nie dosyć, że wygląda, to jeszcze kurczę ma 3 głowice, no to jest na duży plus. Więc tutaj już tak jak na początku podchodziłem, a za 850 zł. No to tutaj powiem ci też jest ciekawie, bo to jest coś, co na pewno wygląda, tak? Tak jak wszystkie te magnetofony z lat 90, co mówiliśmy wcześniej, wyglądają tak samo. Tutaj no nie ma tak samo. Jest coś innego, tak? Jest coś innego. Jest coś innego, ta robi swoje, ten zewnętrzny design i do tego można sobie dokupić całą resztę, bo to była też taka seria Harmana Kardona. No dokładnie, 96-99. Ale powiedzmy jest, no jest okej. Jest bardzo, bardzo miło tutaj. To jest właśnie taka propozycja dla kogoś, kto chce jednego kaseciaka, myślę. W miarę nowoczesnego, który, no mówię, jakbyś kupił 20 lat starszego kaseciaka, to raczej trzeba się liczyć z tym, że trochę więcej rzeczy będzie już do naprawy. To jest tak jak z samochodem. Czym starszy, tym więcej wymieniamy. Tak. No i masz jedno kieszeniowca, DX 501. No tutaj raczej nie będziemy patrzeć, bo to jest zwykły magnetofon z kasetą po środku, jak to Darek powiedział. A co tu mamy? Pionierka 939. Tam wcześniej mieliśmy 939? Do srebrnego? Nie. 656, dobra. Tak. 939. O, i za daleko pojechałem. No cóż. 3 głowice. Podwójny capstan. Jeszcze ładnie tutaj jest, że tak powiem. No naprawdę ładnie zrobione to wszystko jest. SA head. Nie? No taki design powiedzmy początku lat 90. myślę. No ale widzisz, tu w środku bogato, nie ma pustki, proszę. Towarzystwo Duali. Dual, tak, jest i Dual. W towarzystwie Rec Balance Piast, no ma wszystko, tak? Wszystko, no ale cena też 2000 zł, tu już się robią
konkurencyjne ceny do magnetofonów szpulowych, nawet bym powiedział. JVC nam się trafił. Z tej serii były też fajne na Direct Drive, to jest wersja z autorewersem. No ale tak do posłuchania za 300 zł. Fajna rzecz. No tutaj ta ryska trochę mniej fajna na playu. Ale masz z autorewersem. Obracaną głowicę, flip, reverse, head, system, tak, no i masz tutaj dla odmiany masz kieszeń prawie po prawej stronie, no tak. No tak, JVC tak coś robił, Grundig chyba też miał jeszcze po prawej stronie kieszeni. Tak. Właśnie spoglądam i masz rację, też miał po prawej stronie Grundig. No, tutaj mamy coś, co się w końcu i tak wyczaska, ale no, to by trzeba było tego używać po prostu naprawdę niesamowicie dużo też, żeby ten autorewers wykończyć. Więc to nie wykończysz go, ja nie jestem, tak wiele razy ci mówiłem, jakoś tak zbytnim zwolennikiem autorewersu, natomiast ja kupiłem, nie pamiętam, albo jeszcze będąc na studiach w 95 lub 96 roku Technicsa. To jest chyba taki był najniższy model, na tyle mnie było stać wtedy w latach transformacji, to był chyba model 373 dwukasetowy. I powiem ci, że ten magnetofon używałem intensywnie. Go sprzedałem 2 lata temu. W międzyczasie 2 razy przyszedł porządny przegląd i ta głowica się nie wytrzaskała. Także do samego końca działała. Sprzedałem go po serwisie. W ogóle czyli ten co, mówi, że to jest taki mit, powiedzmy, te głowice, że wiesz, to się... To znaczy, z tymi głowicami, w mojej ocenie, to jest mit w tym zakresie, że to się mechanicznie może zepsuć. Natomiast jakość dźwięku faktycznie przez tą obracaną głowicę, ona nie zawsze w to samo, znaczy nie zawsze w to samo położenie pójdzie. Tam jakieś tam 10 czy 100 milimetra się różnią, nie? Ale to nie jest jakiś tak... high-end, to brzydkie słowo, nawet nie wiem czy hi-fi, natomiast grało to poprawnie. Nie, mechanicznie się nic nie psuło, nie? Okej, czyli nie ma co się tutaj bać, że tak powiem. Ja zawsze miałem do tej głowiczki, jak teraz widzę te głowice, one są jakieś takie rachityczne cokolwiek z wyglądu, więc zawsze jakaś obawa jest. Natomiast ja miałem nowiutki magnetofon i nie wiem, prawie 20 lat go miałem, już nie pamiętam, no jakoś tak, niecały. Czyli się nie wytrzaskał. I służył mi. Nie wytrzaskał się, nie wytrzaskał się. ZF-1000, tutaj już mamy cenę 6000 zł, więc jeden z droższych podejrzewam. No jest wielkie, z tego co ja kojarzę i pamiętam, no oby był po serwisie. Bo to niestety, no tutaj by trzeba było już sobie dodrukować na przykład te wkładki, bo to są wkładki pod V-metery, od nowa, bo czerwony kolor jednak wymiękł. I co, mamy 3 głowice? Chyba mamy, tak. Tu Freehead, tu Motorstar, Dual Caps. No w tym wszystkim trzeba mieć nadzieję, że mechanika, tak, silniki... To nie jest proste, tylko raturowa na szczęście. No właśnie, wiem, pamiętam, bo jak byłem u Krzysia, to widziałem, że to leżało. Dokładnie, ale no jest co. Dolby Rec Level Calibration. Bardzo fajnie. 400 Hz, to jest fajnie opisane, że widać, że Dolby poziom się przy 400 Hz ustawia, tak? Więc jeśli mamy kasetę, możemy sobie nagrać z komputera sygnał z 400 Hz. No dlatego ja jakiś czas temu, zresztą wczoraj wieczorem rozmawiali przez telefon, wysłałem ci zdjęcie, kupiłem sobie tuner Wegi, tak, bo ma tam sygnał kalibracyjny 400 Hz. No dokładnie. Nie było drogie, więc można sobie taki dajnik, że tak powiem, dajnik sygnału zapodać właśnie. Tak, obejść po prostu system. Nie mamy tego, no to można pomyśleć o tym, jak to zrobić, żeby było równie dobrze, ale no, trzeba się bawić. To już jak na nas mówiłem, to są klocki Lego. Trzeba się tym bawić, po prostu złożyć. To, że coś jest od zestawu, nie znaczy, że do innego zestawu pasować nie będzie. No piękny. To wychyły, no ale cena, moim zdaniem, jeśli ktoś chce 6000 zł, nawet po serwisie, to on powinien odzwierciedlać jednak też wizualnie te 6000 zł, tak? Bo to już 6000 plus wymiana tutaj podkładek pod V-meterami. Plus. Wiesz, o co mi chodzi? One aż tak wyblakły, mówisz? Tak, one no zobacz, no prawie nie widać. No, ja właśnie widzę, że one są, no, ten mi się nie chciał wierzyć, że tak mogły wyblaknąć. Znaczy mogłyby bardziej jeszcze wyblaknąć, bo akurat miałem przypadek w Akai, że czerwonego w ogóle nie było. Po prostu się utleniło i tyle, taki barwnik. Więc tutaj jest 6000 plus do wydania. Wierzymy panu, że po serwisie sprawny, ale mówię, tutaj no ja bym chciał, powiedzmy, albo puścić ocenę tych wychyłów, wiesz o co mi chodzi, tak? No. Może magnetofon jest więcej wart dla kogoś. Może chciałby zapłacić więcej, tutaj się cieszy, że zapłaci mniej. Ale dobra, tutaj co mamy? Data kolejnego, to tak Technicsa, no w sumie, a zerkniemy, bo to jednak
I widzisz, trochę tych datów wypłynęło. Ale rzeczywiście, że trochę tych datów jest, tak? Tylko zawsze już większy problem z serwisowaniem. Nie każdy serwisant serwisuje ci data i to tak jest. No. Natomiast dat rządzi się swoimi prawami. Tutaj nie widzę żeby był przycisk podgląd do kasety. Chyba daty mają podgląd już z głowicy bezpośrednio, tak? Nagrywającej. Nie ma czegoś takiego jak monitor, ale... Co tu się... No wałeczki coś tu się podziało? Nie, tu wałeczki, tu jest głowita. Ale myślę, że... Przepraszam bardzo, datę nie mam po prostu, więc... wymienił pan po prostu rolkę. Chodzi mi o to, że data nie mam, bo stwierdziłem w pewnym momencie, że wszystkich formatów mieć nie mogę. Mam szpulę, mam kasetę, mam gramofon, mam CD, dziękuję bardzo, starczą mi 4 formaty. Nie będę się tutaj bawił w następne, które były, bo to nie ma sensu, przynajmniej dla mnie, tak? Tak, to jest taka niekończąca, nakręcająca się spirala nienawiści, tak? Tak, CRW 223R z autorewersem, ale no Fisher 120 zł, no mniej więcej taka cena powinna być za ten magnetofon, bo dobra, jest tutaj jakiś wskaźnik pojedynczy, bo pojedynczy input level, ale widzisz, to jest input level, nie recording level, tylko bardzo ładnie napisane input level, czyli poziom wejścia sygnału, nie tego, co mamy powiedzmy w trzygłowicowych magnetofonu, czyli w ogóle... Chociaż mógłby być, bo to jest taka przegrywarka, więc nic by się nie stało, tam dwukasetowy, no to by musiało być więcej pieniążków zainwestowane w to, żeby to pokazywało, więc to jest przegrywarka, jest taki parapecik de facto, ale no te rzeczy wyglądają kiepsko pojedynczo, ale cała wieża, to ty Darek nawet wspominałeś o tym, że cała wieża wygląda już cała wieża wygląda bardzo ładnie, to już po raz wtóry powtórzę, że dlaczego ja jej nie kupiłem, bo była tania, tak, była tania, kompletna, no, ale słabo mnie przekonywałeś, no. No ciebie trzeba przekonywać, niestety. 2520 Onkyo, to jest już też takie lata 90. początek, ale tutaj, ojej, gałeczka boli. Znaczy nie ma gałeczki. No i co? Zwykłe Onkyo, tak? Tutaj też nie ma nad czym się zachwycać, więc myślę, że żeby nie zanudzić, po prostu pominiemy takie właśnie jak... tu mnie pan bardzo ładnie. To nie jest A1 czy R1, tylko Remote Interface, tak? RI. Tak. Kiedyś ktoś nam napisał i faktycznie miał rację. Ja też mam tam jakieś Onkyo i nigdy się tego nie przeglądałem, tak? Ale jak przeczytałem komentarz, tak zaświeciłem światło, przyostrzyłem wzrok, tak. I miał pan rację. Tak, jak najbardziej. Natomiast kwestia czasami spojrzenia po prostu poniższego. TTS 830. S, jeszcze drugie S, czyli z Dolby S zapewne. Tutaj artystyczne, bardzo ładne zdjęcie. Za 3800 to już musi być. Chociaż te pieniążki teraz troszeczkę mniej są warte, więc no. To nie będę się wypowiadał. Masz kasetę na środku. Znowu. Ty chyba dzisiaj sobie sam, że tak powiem, szczeliłeś gola, mówiąc, że nie podobają ci się magnetofony z kasetą po środku. Ale co mamy tutaj? Monitor jest, CD Synchro jest, Dolby BCS jak najbardziej, więc nówka sztuka. Recording level, recording balance. To rozwiązanie mi się bardzo podoba, co mi się, że jest balans osobno i poziom w jednej gałce, bo tak kręcenie, jak masz podwójne pierścienie, jest dość upierdliwe. Wyjście, no w zasadzie metery, no. Wyświetlacz mamy po lewej, bias możemy sobie przyciskiem ustawić, super. Super auto blend chyba to było, albo coś takiego. Czy tam przerwa jakaś, wyciszenie być może. No, prawilny magnetofon. To jest właśnie to, że tutaj trzeba dodać coś kolorowego typu 3-pak TDK gratis, żeby zwrócić uwagę być może potencjalnego kupującego, że to nie jest takie smutne, czarne i... No smutne, czarne. No taka była moda, tak? Zarówno w samochodach, że to wszystko było właśnie takie. 3895 rok, pierwszy właściciel. Niebity, mały przebieg. Znaczy tutaj ja tylko jeszcze jedynie powiem właśnie, bo tu mi tam brakowało w poprzednim magnetofonie Pioniera tego. Tutaj ten system AutoBle to jest właśnie system, co ja mam u siebie w jakimś automatycznej kalibracji taśmy, wiesz? Okej, dobra. No. Dobra. Yamaha dwukasetowa, tutaj też zerkniemy, bo to Yamaha. Ten styl akurat jest taki, powiedzmy, coś pomiędzy Brownem a czymś normalniejszym, że tak powiem. Czyli nie jest... aż tak bardzo ekstrawagancko, bizantyjsko ten magnetofon zrobiony, ale to też nie jest taki minimalizm totalny jak niemieckie sprzęty miały. Takie coś pomiędzy. No dwukasetowiec
Balance level w dwukałkach, bardzo fajnie. Dolby BC mamy, no i co? No w zasadzie tyle, nie? Wkładasz kasetę albo kopiujesz. Wręcz można by powiedzieć, był taki mroźny design prostokąt, ale fajny. Tak. Mnie się podoba. Wkładasz. Żadnych przetłoczeń, wybrzuszeń. Jest okej. Tutaj Harman Kardon TD420, tak. Tam był 3-głowicowy, tutaj jest to samo w wersji 2-głowicowej, tak? Dwugłowicowej, tak, bo już widać, że brak tego napisu. Cena jest troszeczkę mniejsza, o połowę mniejsza, ale to mimo wszystko dołożyłbym chyba do tamtego, ale to tak jak mówię. Kwestia tego, co kto szuka, bo jeśli ktoś szuka dwugłowicowców, to do tylko, czego nam słuchać. jest ten magnetofon potrzebny, tak. O, tu jest coś takiego troszeczkę starszego, ale nie za bardzo starszego, bo to też mimo wszystko są takie lata 80. Początek. Sansui się trafiło. Cenie, której oczywiście nie zarejestrowałem, 589 zł, bo Sansui. Trochę upieprzone, ale... No ale co, też podstawowy kaseciak, Grzesiek, bez żadnych wodotryski. Mam do tego funkcje. Mam amplituner do tego, to może bym sobie kupił. Ale jako dodatkowy. Ale nie za te pieniądze. No ale ty masz chyba czarny zestaw, nie? Srebrny amplituner też mam Sansui do tego akurat. Też masz? A proszę, Też, no, Sansui gdzieś tam się wala po prostu. A do czarnego już kasetę mam. I to bez kieszeni. To jest tam D125 czy tam coś takiego. Nieważne. Fajny podstawowy magnetofon. Cena mnie trochę boli, bo... Dobra, przestańmy chyba o tych cenach gadać, bo... Tutaj jakbyśmy byli jakąś wyrocznią. AZ6 dość tanio. Tutaj jedyne co trzeba zwrócić uwagę, no co to kiedyś... i wracamy do ceny. Tak, ile? Cena nie była zła, taka sama jak... 549, tak. No, więc cena dość atrakcyjna, tylko tutaj z tym szóstkami, siódemkami, gdzie są te głowice amorficzne, to się boję, że ktoś kiedyś to, że tak powiem, czyścił, demagnetyzował. Już teraz. Akurat tego nie można demagnetyzować, więc jeśli ktoś chociaż raz demagnetyzował w tym magnetofonie głowicę, to duże prawdopodobieństwo, że zniszczył. No tutaj. Ale ja też nie wiem, jak jest z tymi amorficznymi, czy wszystkie można demagnetyzować, nie, czy właśnie nie żadnych wszystkie. nie można, teoretycznie. Żadnych? Tak. A, widzisz. Tu ciekawostka, no, że nie powinno się tego dotykać. No, ale to by trzeba było poczytać. Techniksa nie miałem. Jakaś korozja się rzuciła też. Nie, widzę, to chyba od kasety tam był, no patrzę. Tak? Odkurz od kasety, myślisz? No, myślę, że tak. Czy wszystko od kasety. No tam wacik nie sięgnął, no co ci powiem. No, trzeba to bardziej no się dobra, postarać. No brzydko, ale widać, że no, nie było tykane. Raczej. No dobra, cena, powiedzmy, tu są zaznaczone sprzęty sprawne, więc okej. KX-a tu mamy za 2500. Genuda. Ty czegoś takiego ostatnio nie kupiłeś sobie? A jaki to jest model, ty mi powiedz? To jest 1100. Nie, to ja 777. Nie, 770. No to ten tutaj, no to jest taki starszy troszeczkę, bo później były nowsze, gdzie miałeś też automatyczny już poziom ustawiony i tak dalej. Tutaj chyba jeszcze nie ma tej opcji, żeby sobie ustawić automatycznie. No, ale masz dwa ustawienia calibration mode, czyli ustawiasz bias, czyli że 400 Hz masz ton testowy zapewne i poziom, gdzie masz chyba 1 kHz ton testowy. No, dwie oddzielne do biasu. No powiem ci, bardzo fajny kaseciak. Taki ma to wszystko co te lepsze. Już 3 głowice i wygląda też fajnie. Licznik cyfrowy, tutaj jeszcze jakieś dodatkowe funkcje. No jest na bogato cena 2500 zł. No. Okej. Widzisz? Nic nie powiedziałem o cenie. Nie, no w porządku. No. O, tu jest ślicznotka. O. 600 zł. Bursztynem walnęło. Tak, bursztynem walnęło, tak jak... Okej. Ale jest ładnie. Taki prosty magnetofon, ale ma swój urok. Tak. Jest fajnie taki dość... To przez ten właśnie bursztynowy wyświetlacz po środku. Dość duży zresztą, prawie jak kaseta. No, powiem ci tak... O. Samyk... No nie ma lipy. Trzeba otworzyć, żeby używać klapkę. No i wtedy jest cholera ładny.
I on jest ładny, tak, również mnie się podoba, ładny. Jego postawić gdzieś tam to naprawdę by cieszyło oko. Taki sam wyświetlacz, nie wiem czy nie widziałem właśnie w Fisherze jakimś, ale to tak off topic z mojej strony, że Fisher miał podobne wyświetlacze. Też kolorystycznie, być może cyfry użyte. Ale okej, tu jest już fajnie, tu warto by było się temu przyjrzeć za złotych 600. Z racji wyglądu, tak. Tak. Technics następny, tu mi się nie chce już klikać, przepraszam, miłośników Technicsa. Sankyo, tutaj ktoś się napisał kiedyś w komentarzu, pozdrawiam, że Sankyo to de facto to był podwykonawca, chciałem innego słowa użyć, podwykonawca Akai na przykład, że w zasadzie wszystkie magnetofony były robione przez Sankyo, później była klepana inny front panel i szło już pod marką Akai albo Sony, więc ciekawa teoria, no do sprawdzenia, no na pewno do zweryfikowania. No też w bardzo wielu magnetofonach, jak zaglądniemy do środka, no to są silniki właśnie firmy Sankyo w całej masie. No to cały napęd pewnie był potentatem takich właśnie silników magnetofonowych, tak. No to pewnie napęd cały robił całą kieszeń, etc., coś tam od siebie producent włożył jeszcze, ale to tak skustomował sobie. Tutaj nie wiem co powiedzieć, mi się osobiście ten magnetofon, no dyplomatycznie mówiąc, to raczej jest tutaj minimum niż maksimum. Te wychyły mnie trochę bolą, bo są naprawdę szczery. O, propos, widzisz, tutaj już w ogóle czerwonego nie ma. Tak. A pewnie było, tak? Pewnie było, no raczej do jedynki nikt tam nie wysterował sobie, czy tam do zera, do 100% i po czym zostawił, więc tutaj widać właśnie co się dzieje z wychyłami. No, dobra, przemilczę, ale tego sobie zostawię. BX2, tutaj właśnie nie wiem, czy BX2, czy BX125 był starszy. Bo się po prostu tym akurat nie interesuje. Też dwugłowicowy magnetofon, tutaj suwaki, ten element tutaj z licznikiem. Na pewno jest wyższy model BX2 chyba niż tamten, bo jednak licznik już cyfrowy to było drogawo. Dolby BC, MPX, Tape Selection, dobra, no de facto dużo tutaj rzeczy do oglądania nie mamy, aczkolwiek mówiąc delikatnie, prostota. Mówiąc delikatnie, tak, tu nic nie ma. Jest bardzo prosto. No, ale przyjrzyj się dokładnie. Tutaj nie ma nic. Nawet nie ma takich jakichś dodatkowych saneczek jak w Akajach czy w innych do prowadzenia. No być może nie było potrzebne tak w tym wypadku to, ale no proszę, Nakamichi, legenda. To nie, no bardzo biednie jest. Bardzo biednie, bardzo skromnie, bardzo prosto. Tak, no i tyle się no ale o czym to świadczy, Grześku? No właśnie to świadczy o tym, powiem ci, co też wiele razy było mówione, że nawet topowe firmy miały swoje linie takie całkowicie budżetowe, tak? On może jeszcze z zewnątrz wygląda, nazywa się oczywiście tam, marka go tam branduje swoim logiem, ale w środku no to jest no coś za coś, tak? Nie stać cię było, chciałeś mieć Nakamichi, więc kupowałeś coś takiego. No tak, i właśnie niestety do tego się sprowadza, że wszystko zaczyna w pewnym momencie wyglądać tak samo. Co znaczy tak samo w środku, takie same części, no różnimy się tylko napisem Nakamichi, Sony, etc. Tutaj postaramy się chyba przyspieszyć tempo, bo ten odcinek będzie troszeczkę dłuższy niż byśmy chcieli, bo jesteśmy chyba na pierwszej stronie niestety. Nadal, tak. Nadal na pierwszej stronie, CT91, no ale to dobrze. No tu jest już znowu ceny przegapiłem. 4000. Około 4000 te pioniery się trzymają. No, drewno robi robotę na pewno, ale to już oglądaliśmy. No to wszystko jest w zasadzie podobne, tak? Masz tutaj drewno, ok, fajnie. Jak jest drewno, gra lepiej. No ale co, calibration, masz szereg calibration, bias level po prawej stronie, Dolby BC, kieszeń na kasetę masz, V-meter duży, złote wstawki, no i 4000, no. No ładny, no przedni panel w połysku, boczki też w połysku lakierowane drzewo. No, fajny jest, no. Ale to jest taki jeden magnetofon, żeby już go trzymać, nie bawić się dalej. Technics.
Technics? O, To Sony. Sony, no Nie, właśnie. to jest Sony przecież. No Sony, dokładnie. Dobra. Opisane jako Technics. Ktoś widać więcej rzeczy wystawiał i zrobił kopiuj. Chciałem zażartować, żebyś stawiał po pijaku, ale nie wiem, czy to wytnę, więc... Wygląda jak Sony. Ale Technics, napiszmy Technics. Może kogoś zainteresuje. No i proszę, weszliśmy na to, bo pan napisał Technics na Sony. Gęsta głowica, High Density Head i Auto Reclaimer Control. Okay. No a który to jest model tego Soniaka? Jaki to jest? KE 240. 240. Taki podstawowy, no, to akurat tak, z tej no linii, właśnie. że były mini dyski od Sony i tak dalej, to były wieże z lat 90. też i tutaj no tak, 250 zł. I to były jednokaseciaki, dwukieszeniowe kaseciaki, tego natłukli. Z tym podciętym dołem no, modeli była cała masa. Tu mamy co? DRM-11 Denon. No okej, podarujemy sobie go. Niestety, przepraszam. DRM-550 znowu sobie podarujemy. Chociaż... Ten może tak spojrzymy, bo cena 400 zł, czy to coś ma? 3 silniki. Dual Power Supply. To już jest w ogóle, że podwójny zasilacz ma. Nie wiem co to daje, ale no ma podwójny zasilacz. Lepiej napisać, że ma podwójny, niż nie napisać nic. To jest Bias Fine. No, podstawa, ale taka, no to już nawet bym powiedział bliżej 2000 lat niż tak. 80. Tak. Tutaj co mamy? Technics X920 to pominiemy, bo to jest mini wieży Technicsa. Dobra, trochę przyspieszymy. Marantz SD40, to chętnie zobaczę. No, to jest ten podstawowy. Raczej widać po liczniku analogowym, bo później miały cyfrowe. Czy to się podoba? No, dobre pytanie. Jeśli masz do tego CD, masz do tego wzmacniacz, masz do tego tuner, to jak najbardziej. Ale to jest zwykły kaseciak za... Okej, ma ten bias. Widać, gałki nie były takie drogie, więc ma bias ustawiony. Prawie 500 trzeba zostawić. Zobacz, same lata 80., 90. RSB 905 to chyba jest troszeczkę... O, high-end. Już wiemy, że jest high-end. 3100 zł i jest high-end. Ale ma 3 głowice DBX-a, Close do Capstan, więc mamy Dolby PC również. No, to jest porządny magnetofon, to jest. No dobra, okej. Porządny jest. I ma cały duży wyświetlacz. I widzę, kto sprzedaje, także. No, dobra, nieważne. Chyba, że nam możesz rąk najbliższy, że tak powiem powiedzieć. No, ty powinien już jeszcze lepiej wiedzieć, kto sprzedaje niż ja. Tak, dobra, to już tak, poza anteną zobaczymy, sprawdzimy. Tak, okej. Widocznie mi się nie rozjaśniło. Stereo kasety. Ja ci rozjaśnię. Dobrze. Na szczęście nie siłowo. No okej, i propos. Tak jak mówiłem, wykrakałem i bardzo dobrze, że wykrakałem. Masz kasetę na środku. No tik, tak. No ale ja mam takiego tika. Znaczy, no nie dokładnie ten model jakoś. Bo to jest który model? To jest jakiś symbol? Już spoglądam. V5010. Nie, to ja mam jakiś niższy, ale też 3 głowice. No 3 głowice tutaj masz bias, masz level, oddzielne gałki, balans, CD Direct. Tak. No wszystko, co można chcieć. O, pan włączył do prądu, bardzo miło. O, amorficzna, kobaltowa głowica. No, to już może zagrać. To na sam wygląd. Zresztą TIG to ma jednak trochę doświadczenia w produkcji magnetofonów i cena, zobacz, pioniery były droższe i nie wiem, czy nie wybrałbym tego TIGa. Mimo wszystko to TIG. Tak. I to jest właśnie ten ból, tylko że nie zawsze taki pionier musi być lepszy, czy tam ciekawszy, przynajmniej dla konkretnego klienta. Nie, zgadza się. Technics M253X. Spoglądamy? 4000 zł. Okej, spojrzymy, oczywiście, jak żeby inaczej. Co mamy? No dobra, 3 głowice mamy. No dobra. 3 głowice. No i Technics. No ładne, to jest starszy model tego poprzedniego Technicsa i to dużo starszy. No tak, nawet jest przycisk monitor bardzo ładny, tak, to widać, że 3 głowice. Nie jest magnetofon ładny, tak, tylko tak, to 4000. Są typowe lata 80. Tutaj nie ma co
mówić, że czegoś mu brakuje. I przede wszystkim jest dość niski, to jest taki śledzik, bym powiedział, bo tam te głowice tu niemal są w podwoziu zamontowane. Sądząc po wysokości całego urządzenia. Tak. On jest dość niski, tak. Taki śledzik, naleśnik. Tylko to już jest cena, przy której kończy się zabawa. Trzeba to przemyśleć zakup, trzeba konkretnie chcieć mieć tego Technicsa. Tak, jeśli mam bo to już tak od niechcenia zł. z ciekawości. Tak, z 400 zł czasami ja też również kupuję po prostu sprzęt z ciekawości. Niekoniecznie, że chcę go mieć, czy jest mi potrzebny, a tak z ciekawości. Zresztą ty też tak masz, szczególnie jeśli chodzi o kolumny. Ale na przykład już wydać 4000, no to już trzeba się dobrze zastanowić. Tak, trzeba pojechać, posłuchać. To nie jest sprzęt, który kupujemy, bo mamy taki dzień. I wizję na to. Tutaj co mamy? Kenwood B40. Z DBX-em 350 zł. Niby to jest DBX-em drogie, proszę, tutaj Kenwood nam się kłania. Trochę porysowany, ale okej. Nie jest tragedia. Chyba najtańszy DBX na razie. To jest... Tam był opisany jako Kenwood, przecież to jest Technics. Nie, dobra. Okay. Tu jest Kenwood. A, no właśnie. Już I te opisy, tak. Dobra, chrzani, bo żeśmy się zagonili sami. Dobra, tutaj powiem tylko tyle, że ja się wciąż dziwię, że to tutaj jest. A leży dość długo. A nie powinien. Dobra. Bo we z Arkiem mamy na to ochotę niestety i to bardzo dużo mam ochotę, żeby to kupić, tylko zawsze jakieś wydatki dodatkowe nas tutaj, że tak powiem, parterują, natomiast gdzie 1500 zł, a pioniery za 4. No ja bym brał tego, no, po prostu. Dobra. Bo sami gościowi to sprzedamy, a my się obejdziemy smakiem. HC 1500. Wiesz co, tego HC-ka telefonkana gdzieś tam u mnie się wala. Ja też go, powiem ci, ostatnio oglądałem tutaj właśnie na Allegro. No, możesz przyjechać do mnie, to możesz u mnie poglądać na żywo, gdzieś go wrzuciłem. No, to jest dobre, właśnie gdzieś. Chyba mniej więcej znam lokalizację tego magnetofonu. O dziwo, ten magnetofon, no przede wszystkim ma Hikoma, to też są miłośnicy tak jak do BX-a, tak samo Hikoma. Tak. Natomiast co mnie tutaj teraz tak uderzyło, że ten telefon bardzo przypomina mi Uniwersum, przynajmniej ta lewa część z tym łącznikiem. Aż by się prosiło, żeby tu Uniwersum napisał, bo tam Uniwersum 6000 seria i nie wiem, czy magnetofon podobny nie był, podobny to jest, szerokie znaczenie ma to słowo podobny, ale nie był podobny magnetofon właśnie tam po przeróbkach mało tutaj sekcji licznika, wyświetlacza, bo tam był chyba jeszcze timer budowany, sprzedawany właśnie pod marką Universum. To możecie sobie sprawdzić. Nie mówię, że rękę sobie dam obciąć za to, bo nie dam, ale coś tak czuję, że blisko tego ląduje. O, tu mamy 3500. Ta 900 tam była 1000, tak, więc kosztowała 4, tak, 3, 6, 6, przepraszam, 6. Ale to jest Blue Line. Tamto to nie był Blue Line. Tak, to jest Blue Line, no. Tamten to był Gold Line. Wersja bym bardziej powiedział, czyli jednak bursztynowa, jeszcze tam to chyba kosztowało 3000 czy 4. Myślałem, że 6000, tak albo 6, dobra, nieważne. 6 chyba, no to 1000. To powiem ci tak, tu jest bardzo rozsądna cena. Znaczy bardzo rozsądna, no. No okej. Atrakcyjna, bym powiedział. Za Blue Line'a. Za 900, bo później ma co? 1000, 1250, czy tam 1100 jeszcze był model. Bo to jest ogólnie nowszy, no ale no. To jest cena dobrego magnetofonu, ale no. Jest tutaj na co popatrzeć, prawda? 3500. I no powiem ci tak, jakbym był miłośnikiem Pioniera, to myślę, że spokojnie bym na tą łapkę chciał położyć. Znaczy ten pan sprzedaje dużo sprzętu, właśnie głównie magnetofony, tak? Czy tam Technicsy, czy Pioniery i one są w bardzo ładnym stanie. No nie? Widać, ten jest przepiękny. No. To jest taka cena, która akurat mnie nie zabolała. BX701, te Technicsy to będziemy pomijać, bo tego będzie tutaj po prostu za dużo. A Technicsy mają to do siebie, że akurat w Polsce nie było za dużo AK i były same Technicsy, więc siłą rzeczy z racji popularności sprzętu tego w latach 90., 2000, no do naszych czasów też większość dotrwała Technics, bo one po prostu były. Wielkie KI, GX75, tutaj już oznaczenie GXC zniknęło, bo już zniknęły magnetofony szpulowe w tym czasie, więc nie było sensu. Ale jest kawał grzmota, że tak powiem. No i głowica raczej też
Jest jak norma, tutaj zdjęcia głowicy nie są potrzebne, bo raczej zjechana nie jest. No to wszystko, tak? W bardzo ładnym stanie magnetofon Tak. jest, więc Mamy jest co? fajnie. Mamy monitor, mamy Dolby, CD, data, direct, Dolby BC, kalibrację mamy kalibrację, ok, czy jakiś sygnał mamy kalibracyjny. Aha, no tak, wszystko się zgadza, czyli mamy calibration level i bias możemy sobie stawić, tak? No. Więc ok, ma wszystko, żeby dobrze nagrać kasetę, plus jeszcze parę punktów za wygląd. Cena No i właśnie z ciekawości cena, 2,5 tysiąca. No i to jest, No, powiem ci, jak na taki magnetofon w porównaniu do tych poprzednich, no tak, tu Można powinniśmy się zrobić dwa zastanowić, odcinki de facto. Jeden o magnetofonach takich drogich, za drogich, a drugi co z tych tanich sensownego można kupić, tak? Bo tutaj 750 zł Marantz, to jest jeszcze nowszy niż ten poprzedni, ale również taki model ma Dolby. no bardzo, No, tak, ma Dolby, tak. ma bias, już wyświetlacz taki, który może się wypalić, ale to już jest SD53, tak? 53, dobrze widziałem? SD53, zgadza się. No. tak dobrze, no. Kurczę, czemu oni to tak wygięli? Nie wiem. Taki styl. Okej. No taki styl, widzisz, był w sprzętach hi-fi, powiedzmy lata 90., druga połowa lat 90., taki styl był w motoryzacji, który mi się w wielu przypadkach samochodów totalnie nie podobał. Ja nie lubię opływowych samochodów, niczym kropla wody, to mi się całkowicie nie podoba. Jestem zwolennikiem kantów i tu już jest dobrze na przykład. Tu już jest kant. Tak, tu To jest, jest, no, kant. tu są kanty i jest okej. Tak, tutaj masz jeszcze dodatkowo ten fluorescencyjny wyświetlacz, to coś fajne, bo tutaj masz w wyższym modelu, bo tutaj masz tylko przyciemniony albo rozjaśniony. W wyższym modelu trzygłowicowy, no ten tutaj jest dwugłowicowy. Masz jeszcze regulację płynną jasności tutaj pod nadbias adjustment 641. Prawda, nie wiem, czy to nie był 646 na przykład model, bo reszta ma to samo. Jak już coś zrobił, to też parę lat tłuk to samo. 1150. No nie zapłaciłbym, przepraszam. Ja osobiście bym za cholerę nie wydał 1100 zł na długowicowego Technicsa. Ach, sorry, Darku, musiałem po prostu wyrzucić też się. Nie, Bo to no okej, cena jest po prostu... On wygląda ładnie, tylko jego problemem to jest, że nie ma trzeciej głowicy, no i tyle. No trzeciej głowicy nie ma nic, co by uzasadniało z wyższą cenę po prostu, bo no nie idzie sprzedać malucha w cenie Ferrari. Owszem, można go wyklepać, może być ładny, ale tu nadal jest maluch, tak? No tu widzę czasami po prostu za malucha, japońskiego malucha, są już ceny, za którą można kupić, poszukać, ewentualnie z naprawą drobną kupić, no może nie Ferrari, Porsche. KX780 to nam wróciło chyba, bo oglądaliśmy jeszcze ten magnetofon. OLX trochę zjeżdża. Czy one też będą się powtarzać, też będą się przesuwać, bo jednak już tutaj powiedzmy na tę godzinę siedzimy i No ta pierwsza strona, bo to są najświeższe rzeczy. aukcje się przesuwają. Tak, tego pioniera też sobie zobaczymy. Ja już tutaj otworzę te... Oj, ten pionier leży już rok jak nie półtora, ci powiem. A tutaj Technics, ładny Technics, No 2000 ładny, tak, zł. ładny. No już... No, ale z DBX-em. Tak, 2000. No i właśnie tu jest taka rozterka, bardzo No, ładny. Bardzo ładny, dokładnie, ale... Ja po prostu będę mówił też, na co ja bym chętnie wydał pieniążki, kupując, no to jest ten pionier, tak, który sobie tam leży. Tak, tak. Już dawno leży. Cóż on ma? No w zasadzie nic. Dolby BC. No okej, pewnie jeszcze trochę No i poleży. autorewers chyba też. Tutaj Yamaszkę trafiliśmy na to. To akurat też jest taka podstawa, 370 zł, no. Jak to i Yamaha. Może się podobać, nie musi się podobać, ale na pewno widać, że jest z lat 80. Mnie się podoba. Tak jak ci mówiłem wcześniej, podoba mi się ten prostokątny przycisk funkcyjny, jest fajny. Który nie jest prostokątnym przyciskiem funkcyjnym, tylko jest po prostu 4 przyciskami pod jednym. Ukrytymi. Tak. No ale to jest tak zamaskowane dobrze, no. Tutaj mamy Tascama, już następny. To jest taki już, no de facto typowo studyjny magnetofon. Tutaj nic więcej nie można powiedzieć. To do raka, do studia i używać, zajeżdżać po prostu. Pitch control, ok, to może się przydać. Licznik też jakiś taki cyfrowy, bardziej zaawansowany. To w zasadzie wszystko. I później
te taskamy, te tiki, to wszystko było na tej samej płycie przedniej. Tutaj dodali autorewers, tutaj 3 głowice, tutaj 2 prędkości. Tiki właśnie w tym miejscu, gdzie masz fono. No. Miały na przykład przyciski, jak niektóre na Kamichi, czyli takie suwaczki, gdzie włączałeś te funkcje, które tutaj są przesunięte na dół, czyli MPX, Dolby. O właśnie, jakie tu jest Dolby? No i nie przyjrzymy się temu. A nie wiem, czy więcej da się powiększyć, tak? Żeby nie stracić ale jakości. jest Dolby, są piękne wychyły. Natomiast no właśnie, tutaj takie zadumanie. Co z tym zrobić dalej? Gdzie to położyć? Czego na tym słuchać? Onkyo TA2760. Też takie 3 silniki. Nie, szukam uzasadnienia ceny 1600 zł. Kurczę, ile my dzisiaj ludzi obrazimy. Poezja. No cóż. Miejmy nadzieję, że nie oglądają. Ale okej, 3 głowice, ładny wyświetlacz. Ty już to nieraz mówię, że to świeci jak lampka nocna. Tu coś podobnego masz. To świeci, to potrafi oświetlić niewielki pokój, a nawet duży pokój. To jest jak światło nawigacyjne. Jak mamy zasłonięte rolety metalowe zewnętrzne, a zostawię ten magnetofon włączony, wchodzę, a pokój jest dość duży, około 40 m2, to daje jak lampka nawigacyjna, więc tak, wiem, gdzie jest. W tym kierunku. Okej, ładnie. Tak, tutaj akurat dobra. 1600 zł, jak jest sprawnym po serwisie. No. Okej. Tutaj Pionier jakiś taki, myślę, że niższy model. No Pionier to widać. Pionier to jest nowe na Kamichi. No ceny są dość wysokie. Tam Pioniera kupić jakiegoś ładnego za 200 zł, 300 to już na Allegro będzie sztuka. RS następny. Technicsa. No tu już też taka bida w powietrzu. Fruwająca. Czy bida, nie bida. No podstawowy model. Tego nie będziemy na to spoglądać. Tak. Toshiba, to jest ciekawe, bo ta Toshiba to chyba zrobili jeden magnetofon i po prostu tłukli go w różnych wariantach, bo poprzednik tego modelu to miał po prostu kieszeń tutaj nachodzącą na tą część z tape canterem i tyle, taka bardzo duża, tutaj to spłycili, a reszta została mniej więcej ta sama. Na plus na pewno te duże, chciałem powiedzieć żarówki, ale wcale by mnie w sumie nie zdziwiło. Jakby tutaj żarówki były włożone, no soft touch. O kurde. I widzisz, chciałem się pośmiać i przestałem się śmiać. Bo masz tutaj ty się zastanów teraz. Widzisz tą część tutaj z przyciskami? Czekaj, sobie też mogę powiększyć trochę. Tak, widzę. To jest teraz pilot. Widzę. A gdzieś ostatnio to, nie wiem, czy ja sam oglądałem, widziałem, czy razem żeśmy oglądali, widzieliśmy. Może sam jak oglądałem, widziałem właśnie. No możesz samym oglądać, pozwalam. Tak. Nie, znaczy już nie pamiętam, nie. Bo o tylu rzeczach rozmawiamy, że już czasami ja nie wiem, czy ja pierwsze wrażenie zobaczył z tobą, czy rozmawiałem z tobą. Mów. Ale nie, chodzi o to, że pierwsze wrażenie, podstawowy jakiś taki nudny magnetofon. Tak. Toshiba jakaś biedna. Tutaj proszę. Za 240 zł masz Toshibę, owszem, ale z pilotem, który masz, po prostu naciskasz na cały ten panel, tam gdzie pisze push, wykładasz, masz remote controla. No to taki motyw mam chyba w Akai jakimś. Ale też mam. No tak, w tej wieży takiej swojej masz Akai, nieważne. No. Tak. Ale proszę, 240 zł, coś ciekawego. Naprawdę coś ciekawego, tak. Ta Toshiba jest. Tak, z pilocikiem, 240 zł. No. Ja widziałem właśnie jeszcze inny akcent, tylko nie wiem, czy tutaj, czy na eBayu, właśnie gdzie on był pokazany, wyciągnięty, tak? Tylko nie kojarzę już miejsca. Ale super, naprawdę super Toshiba. Tak, to już można móc zobaczyć coś z ciekawości, jak to działa, jak ten pilot działa, jak kaseta, już robić sobie pewne zdania na temat magnetofonu Toshibie. Okej, tu mnie zaskoczyło, bo cena też fajna. Zakładam, że jest sprawny, bo uszkodzonych nie zaznaczaliśmy, bo tego było za dużo. Tu mamy Samsung, który wygląda jak Kenu, który wygląda jak Pionier, który wygląda jak wszystko inne. I tutaj co mamy? BIAS mamy, bo mówię, ten BIAS to później w latach 90 to każdy magnetofon miał dodatkową gałkę BIAS-u, ale to już wygląda biednie. To już jest takie Samsung, który cały blask swojej marki po prostu utraciło i poszło daleko w świat.
Pika mamy, na tego to spojrzymy, bo to jest ciekawe. Ceny znowu nie spojrzałem. Darek, ty patrz, 5700, dobra. 5700, tak, no to jest taki model jeszcze nie najnowszy, ale tutaj już po tych obu rogach widać, no, że mamy to samo co w tamtym de facto. Tylko te przyciski są gdzie indziej ustawione, inna kieszeń, tutaj mamy funkcyjne. Wyświetlane przyciski pewnie, być może, tak, panel frontowy ze szczotkowanego aluminium, no bardzo ładny, tak, bardzo ładny. Może on nie jest robiony. No, wysoki model, ale to też kwestia tego, że to jest też w miarę świeży już magnetofon. O, boomboxy ktoś wrzucił. To w sumie magnetofon kasetowy jest, ale to nie tędy droga. Technics RS615 US to jest taka ciekawostka, bo równie dobrze można kupić tego Technicsa, dokładnie tego Technicsa jako National Panasonica. Taką charakterystyką jest to, że tutaj jest leżąca kaseta i ta szybka ona się unosi do góry. I to by było na tyle. Plus duże V-metery. To nie jest drogi magnet. Jest drogi, dobra. Jedziemy dalej. Szkoda szczępić języka. Przepraszam. Nie za te pieniądze, przepraszam. Tutaj mamy ładnego Akaja jeszcze, tak? Nie, po prostu ten sam Technics pod nazwą National Panasonic, czyli w sumie Technics. Jego można podejrzewam wyhaczyć za 150 zł, a nie za 1000, no bez przesady. Przysłowiowe 200-300 zł, zgadza się, no. Tylko to jest to taki off-topic tutaj przy tym Akai. Kurczę, jestem gdzieś tam na targu czy komuś, wystawiałem na Allegro za 1000 zł. No to kurde, daj mi 900 zł, ja ci dam wtedy 1000. No. W ten sposób, bo to jest właśnie to jest coś, co Allegro rozpieprzyło totalnie. Po prostu rozpieprzyło. Kiedyś było fajnie, bo się płaciło za... Znaczy fajnie, w cudzysłowie, nie było fajnie. Ale było troszeczkę inaczej, bo się za wystawienie płaciło. I człowiek się zastanawiał, wydając tą złotówkę, czy 2, czy 3 zł za wystawienie, czy chce to sprzedać, czy chce tą złotówkę, czy 2 zł wydawać w nieskończoność co, powiedzmy, 2 tygodnie. Zgadza się. Więc albo cenę robił dobrą, a teraz hulaj dusza piekła nie ma. Zero się człowiek pomyli, kurde, spoko, niech stoi zamiast 1000, 10 000, 100 000, 1 000 000 złotych. Kurczę, wystawcie cokolwiek, nie wiem, stare gacie za 100 000 złotych. Może ktoś kupi. No nie wiem, Grzechu, czy widziałeś, ale jak już jesteśmy przy magnetofonach, no to ostatnio przeglądałem kasety magnetofonowe. No ktoś wystawił kasetę za 3600 czy za 3900. Jedną? Jedną, tak. No to dobrze. Ja nie wiem, ja nie wiem, czy to jest pomyłka. Nie. Czy to jest już jakieś... Nie, po prostu gościu może to zrobić. Rozumiesz, on po prostu może wystawić za 3600 kasetę i co? I nic. No tak, na zasadzie co mi zrobisz, jak mnie złapiesz, tak. Przepraszam, Janusz biznesu jakiś, po prostu, patrz, 3600, no to ja sprzedam szybko opchnę moją za 1000 zł, bo tanio. Zgadza się, tak. Dupa, tak, no interes, okazja, bo trzeba się szanować, tak? Ja z ludzi nie robię idiotów, a ludzie próbują ze mnie zrobić idiotę. I to mnie strasznie irytuje, że tak powiem, że właśnie tak się teraz sprzedaje sprzęt hi-fi, bo na Allegro. A kto to jest Allegro? Ja nie znam Allegro żadnego osobiście, nie jestem gościem. Rozumiesz? No. Tak, no Allegro... Oj, frustrację w wiadro pomyli. Oj, tutaj bym sobie portale stają się odnośnikiem ceny, zgadza się. No dokładnie, ewentualnie jakieś licytacje. To jeszcze ma sens, tak? Czyli cena realna, którą ktoś zapłaci. Tam są jakieś inne portale, gdzie są typowo po licytacjach domy aukcyjne. I okej, wtedy to może być wyznaczny sens. Słuchaj, to było na Allegro, za tyle poszło. Spoko. Nie ma sprawy, tak? Ale powiedzmy, ja mam... Znaczy, no, to taki off-topic też wrzucę chyba, myślę, że za jakiś czas będę sprzedawał swojego zestaw wieżowy Duala, gdzie jest magnetofon, który to Akai bije, tak? I będzie w cenie podobnej. Cały zestaw, gramofon, 2 kaseciaki, wzmacniacz, tuner, amplituner, etc. Wszystko w pięknym stanie i będzie podobna cena jak ten magnetofon Akai. No. A dlaczego? Bo po prostu chcę, żeby to znalazło nowy dom, bo u mnie to stoi. Nie używam tego, naprawiłem to dla własnej satysfakcji. Nie używam tego zestawu i powiedzmy, no... Co z tym zrobię? To trzeba być realistą, zgadza się, no a tutaj niektóre ceny właśnie są nierealne, no. Owszem, to Akai jest piękne, tak, 4000 zł, no bo Akai się cenią. Tutaj powiedzmy, tak. To nie jest cena, która mnie boli, bo to jest jednak zrobiony jeszcze w latach 70. A owszem, jakieś rysy ma, ale to jest z rąk czasu, można to naprawić, ale to znowuż pieniądze są wydane. Natomiast co, no, soft touch, 3 głowice, Akai GX, tutaj jeszcze ten pasek, bo to przyznam się szczerze, wcześniej oglądałem też. No proszę, tutaj jest na bogato wszystko.
prowadnice, nie prowadnice dodatkowe, no i cała regulacja do góry, nie? Czyli jeszcze nie było kaset magnetofonowych, ale masz Caltonę, czyli kalibracyjny ton testowy. Ustalasz oddzielnie jeszcze, kalibrujesz poziom nagrywania, czyli nie Dolby. I to jest fajne. To jest też kawał sprzętu. To małe to było kiedyś, ale to jest ogromny magnetofon. No i takie coś postawisz, no to o Boże, co to jest? A to magnetofon jest. To jest wielkości prawie szpulaka. Nie, magnetofon jest bardzo ładny, tak? Magnetofon jest bardzo ładny i to jest kwestia 4100 zł, no jako jedyny magnetofon czemu nie, tak? Czy jako drugi magnetofon, no. Jeden. Albo drugi, do nagrywania, bo wtedy znaczy do nagrywania, bo tutaj akurat bym bardziej do odtwarzania preferował autorewersa, by co chwilę tyłka nie podnosić. No okej. Też można mieć jakaś z autorewersem. O, Brown, zobaczymy sobie Browna, myślę. Tutaj Onkyo. No Onkyo też zobaczymy, bo Onkyo jednak dwukieszeniowo to jest rzadkość. Brown. Znaczy wiesz co, ten akurat mi się nie podoba. Nie wiem dlaczego, lubię otwarte kieszenie, ale tutaj jest za dużo powietrza. No to już żeśmy rozmawiali przy okazji Browna, Grześku, no taki mieli styl, tak? No, taki mieli styl, żeby nie nazwać go stylem przemysłowym, no. No ale widzisz, z kilometra wie, że to 301 albo pochodny magnetofon, no nie idzie się depnąć. No po prostu nie idzie pomylić. Tutaj mógłbyś pomylić Onkyo z Denonem, z czymkolwiek, szukasz napisu, to jest, na co patrzę. A tam widzisz, okej, Brown. I Brown chyba nie miał nigdy magnetofonów dwukasetowych. W sumie tutaj tak szukam tego logo. Gdzie tu pisze, że to jest... Znaczy jest napisane, że to jest Onkyo. Tu powinno coś być. Nie ma. Jak to się mówi, skustomizowany magnetofon. Bez logotypu. Tak jakby, ja go chyba nawet przedwczoraj właśnie oglądałem, też się nad nim zastanawiałem, co to jest. No właśnie. No przykład, podejrzewam, że tu masz napisane, co to jest, tak? Onkyo, proszę. Onkyo, tak. No, natomiast okej, tu i tak jest lepiej niż na Kamichi. Znaczy lepiej, no. Inaczej to wygląda, no. Powiedzmy jakieś tam dodatkowe, jakieś podpórki, cokolwiek, whatever, tak? Jakby się bardziej postarali, tak? Znaczy nie, no właśnie to jest kwestia, czy postarali, czy po prostu nie mieli takiej technologii, czy, no nie wiem, no. Nie wiem, czy technologią można określić brak jakichś części, elementów mechanicznych. Czy to można nazwać zaawansowaniem technologicznym. Tu mamy Sony. Tak się obrócę dyskretnie w prawo. Patrzę na Vegę, patrzę na Sony, no mniej więcej. Vega jeszcze ma akurat mechaniczne przyciski. Tak, no właśnie, no i to jest sedno tematu. Skąd ta cena przy tym Sony? No przez te soft touche, tak, bo to jest dwugłowicówka. Tylko i wyłącznie. Tak, ładne. Sony akurat potrafiło zrobić naprawdę ładne rzeczy. Nie zawsze sprawne, ale ładne. 1800 zł. Myślę, że trochę jeszcze to tu postoi, poczeka. Technics 608 następna. No tych Technicsów z groma, więc tutaj tak tylko zobaczymy sobie na miniaturkę, bo chyba to nie jest trzygłowicówka. Nie chcę, by ludzie błąd prowadzić, no przycisków niby dużo. Dobra, zobaczymy. Dolby DPX. Aha, autorewers, dobra. Tego nie było widać, że to jest autorewersja magnetofon. Ile kosztuje? 1200. Dobra. O, tu masz to samo. Onkyo, tylko z napisem niż Onkyo. Tak. A czy tam był Denon? Już teraz zliczałem. Teraz to zliczałem. Tu do góry. No jeszcze przed tym. No, to samo. TRW 400 to jest model, tak? I TRW 50, tak? I gdzie jest nie widzę, jakbyś powiększył, to byśmy tu są z autorewersem już. Tu są, widzisz, tu jest Onkyo napisane, więc tamten nie ma napisów. I ten ma autorewers, tamten jest bez autorewersu. Więc de facto, a cena 360 do 280. Tutaj śmiem twierdzić, że ten za 280 trochę będzie wisiał. Tutaj, mimo że ma ładne szpulki założone, to ten sam sprzedawca. Te same szpulki. Dobra.
zboczyliśmy troszeczkę z kursu i bardzo dobrze. Na co patrzymy? Sony, ale z mini wieży jakieś, to jest Sony. Ale śliczne. No dobra, zobaczymy. To jest jednak właśnie tak mówiłem o wzornictwie Sony. Proszę, tu jest... Masz co klikać, że tak powiem. Tak. Jest co naparzać paluchami. Światełek, tutaj jeszcze kalkulatory do wybierania ścieżek. Okej, no super. Tutaj czegoś brakuje chyba. Jakieś blendy. No. Niestety, ale dobra, to chyba każdy widzi. No ale to jest takie właśnie Sony, że to cieszy oko. Oj, cieszy. Naprawdę cieszy. Tył. No i nie mamy nic więcej. Chociaż Sony na przykład mnie bardzo zaskoczyło miło, bo kiedyś zakupiłem magnetofon Sony marki, to był Syskon 350, czy jak to bardziej Liberty. To jest 81, drugi rok lub trzeci produkcji magnetofon. Drive, po prostu wpinasz do prądu i odtwarzasz. Absolutnie nic z tym magnetofonem się nie działo złego. Tutaj wkraczamy w taką strefę, że tak powiem, tanich rzeczy. Sharpa zobaczymy, bo Sharpa jeszcze nie szarpaliśmy tutaj. Nie. Yamaha K500 znowu z tym twoim joystickiem, ale... Dobra, zerknijmy, kurczę, jak już robimy na Allegro odcinek, to czemu by nie? Metal... O, Sharp. Taki boombox powiedziałbym. I wyszedł plastikowy, tylko tyle, że to nie jest boombox. A może nawet metalowy, to jest, kto wie. Nie wiem, jak to określić, jak na to spojrzeć. Ale spójrz po lewej stronie na górze na licznik taśmy. Jest ciekawie zrobione, widzisz? No, bardzo fajnie. Zawsze coś, zawsze coś nowego. Zawsze inaczej. No, tak przypomina mi takiego kika, którego mam. No jest prosto, tam jest, ale jest high speed doubling. Tape selection, typ aha, mam metal, mam chromówki, mamy chromowo. I normal, dobra, wszystko jest. No, tak, jakby w zestawie był, to pewnie by wyglądał dużo lepiej. Tutaj fajnie to zamaskowali, że jest tylko raz, 2, 3, 4, 5 diod do poziomu na kanał, a zrobili multum kropek pomiędzy tymi diodkami. Można. Jak zaaranżować... I wygląda bogato, a... Nie ma nic. Jak zwykle jakaś pułapka. Tak, to trzeba się przyjrzeć. Tutaj ta Yamaszka. Tutaj, wiesz co, chciałem zrezygnować z poglądu tej Yamahy, ale bardzo mi się spodobał tutaj ten wskaźnik wysterowania. Ukryty właśnie w takim paseczku do góry razem z licznikiem. Fajnie to stylistycznie wypadło, natomiast co tu mamy? No, Dolby BC. Ale cena nie była jakaś chyba bolesna, 370 zł. Dobra, lecimy dalej. Banco Olufsen. Beocore 5500. Tutaj. Okej. No jest ładnie. Tu jest ładnie. Tutaj chyba są tylko dwie głowice. Banco Olufsen, nie wiem, czy robił jakiś magnetofon 3-głowicowy. Zakładał, że nikt sobie brudzić nie będzie paluchowym nagrywaniem. Chociaż, no, w zasadzie tak. Manual, automatyczny poziom. Po prostu jakaś ryska się trafiła. Właśnie tutaj możecie napisać, bo pewnie nie będzie wyglądał głowic, czy to jest dwugłowicowy, czy trzygłowicowy magnetofon. Natomiast cała wieża wygląda bosko. Tutaj parę strzałów miał, no jak na to nie patrzeć. Gdzieś to jechało w trudnych warunkach do Polski, lub płynęło raczej. Uniwersum. Wreszcie jakiś dziadek. Bo to inaczej tego nie określimy. 150 zł. Trochę ten plastik. No, tak. Wyżółkł nam, ale poza tym kompletny. I te stare magnetofony, szczególnie Philipsa, właśnie takie z lat 70., one absolutnie nie wyglądają, kurcze, plastikowe, badziewie, powierzchnie. Odpalasz to cholerstwo i to jak każdy Philips. Kurde, nie wiadomo jak, ale to gra po prostu rewelacyjnie. Niedobrze. Ale widzisz, no to może nie jest takie zdziwienie w wypadku Philipsa, ponieważ no Philips wymyślił kompakt kasetę, więc... No okej, no coś tam pewnie z tej wiedzy sobie zastawić. O, i mamy. Mówiłem wcześniej o Techniksie, który miał regulację. Proszę, to jest RSM63. 1200 zł. Akurat ten magnetofon miałem troszeczkę czasu na całą wieżę. To jest magnetofon dedykowany chyba do 80 wzmacniacza lub pochodnych, bo to jest taki niższy, wyższy model. 3 głowice, tutaj masz fajny taki na wskaźniku, która głowica jest odtwarzana, czy nagrywamy, etc. Tak.
Tak. To jest fajne. Czy nagrywał? To znaczy, ja miałem problem z ustawieniem niektórych kaset na tym magnetofonie. Na pewno na japońskich nagrywał lepiej, a niektórych europejskich no, nie chciał po prostu przetrawić, nie chciał dobrze nagrać. I tu masz, widzisz, a jednak, widzisz, po prawej stronie masz ustawienie biasu, a potem masz jeszcze jasność tego wyświetlacza. Tak, ale a propos nagrywania, to właśnie to jest, co się często dzieje i może się wydarzyć, że mamy kasetę na przykład BASFA, nagrywamy ją na jakimś, no, choćby na Technicsie, czy Onkyo, czy tam innym. Jest problem. I jest problem, tak? Jest problem. Dokładnie, tak jak mówisz. Więc na sprzętach japońskich trzeba używać japońskich kaset. Na pewno solidne, po prostu jak to Technics, może powiem to tak. Ja go sprzedałem. Bo mogłem, sprzedałem, miałem po prostu lepsze magnetofony, które takich problemów jak ten Technics nie miały. Czy to chodziło dobrze? Tak, to bardzo solidny magnetofon bym powiedział, ale po prostu są z mojego punktu widzenia po prostu lepsze magnetofony, niekoniecznie nawet za te pieniądze. Zresztą tutaj teoretycznie Technics, tam niektóre po 2-3 tysiące, tutaj 1200 zł pan wycenia. Może to jest cena takiego Technicsa, bo jest w ładnym stanie widać. No wiem, może to ten mój. Gdzie to zaszło, nie wiadomo. Natomiast no, pan też go sprzedaje, tak? Sam fakt, że niektóre rzeczy są sprzedawane, już nie mówię o ofertach handlarzy, bo tutaj tego jest, to jest ciekawe. Bo oni z tego żyją, tak? Ale po prostu znaczy się, że może ktoś ma coś lepszego w domu, tak? Albo coś, co mu bardziej odpowiada, no tutaj trzeba by było to rozgraniczyć. Na pewno ma coś lepszego. Zresztą mówiłem o tym, że Duala będę sprzedawał, ale to, no tak jak powiedziałem, no ja na przykład będę sprzedawał dlatego, że to stoi. Bo fizycznie nie mam na to miejsca. No i może niektóre tak kończą. Tutaj mamy GXC39D. Taki magnetofon, który myślę, że jest fajny. Ja mam chyba 34, 35. Dużo mniejszy, mniej taki okazały niż ten, bo tutaj no jest fajnie, że jest głowica GX. W zasadzie na tym kończymy, jeśli chodzi o jakieś zaawansowane rzeczy, bo tak to jest po prostu magnetofon. Tu masz jeszcze tape run, czyli światło, które mruga w rytmie disco i pokazuje, że kaseta się kręci. Jakby nie było widać, że kaseta się kręci, bo no ale w tamtym czasie była taka maniera, prawda? No nawet żeśmy wczoraj rozmawiali Przerywasz. I on miał kółeczko. O, dobra. Przepraszam, to przerywam. Grundig Tik ma jeszcze to inaczej zrobione, tutaj jest inaczej zrobione, także mieli taką manierę, żeby pokazać, że kaseta działa, więc było coś takiego. Okej. No tutaj peak level jest jeszcze z takiej feature'em i widać, że ten czerwony kolor też tutaj już, że tak powiem, nam odchodzi w niebyt na wyświetlaczu w meterze. No to niestety jest no, taka bolączka tych urządzeń. Teraz mi się przypomniał, moja Akai ma niebieskie te wskaźniki wychyłowe, tak się pochwalę bezczelnie, że tak powiem. Dobra, zamykamy, Technics zamykamy, to też zamkniemy. Lecimy dalej. No 700 zł, no to okej. Jeśli jest sprawny, no to jest na pewno taki już vintage, nie vintage, po francusku, tylko vintage, pełnym ryjkiem. To co mi się podoba. TCV7. To sprawdzimy, bo to jest akurat 1250 zł, ale to jest rarytas, proszę pana. To już jest akurat fajna rzecz. No ja wiem, nie pierwszy raz go widzę, no i nie pierwszy raz w podobnej cenie, niestety tak. I nie pierwszy raz w podobnej cenie właśnie. No okej, ale czym to jest uzasadnione, wiadomo. Właśnie tym. Tą szufladą. Nikt go chemią nie mył, bo akurat tutaj chyba Roman ma coś podobnego, tylko ktoś tutaj to potraktował jakąś chemią. Pewnie jakaś pani użyła wybieracza i to po prostu delikatnie tu nie ma nic. Zanikło, że popękało, bo to jest taka membrana. Tak, ale to są napisy, to idzie naprawić, idzie to zrobić, ale to robot jest w cholerę. Natomiast no, tutaj z racji tego, że to jest właśnie takie Sony, które no jest naprawdę szczytem techniki swojego okresu czasu, w którym były produkowane, no niby woli, ale no mnie jakoś ta cena akurat no nie boli aż tak bardzo, no jakbym miał oparcie na ten konkretny magnetofon, myślę, że wysłupałbym tyle pieniążków, żeby go kupić, bo no jest piękny, tak? Jest po prostu piękny. Ma to coś w sobie i no tutaj się broni, po prostu broni się tym, że właśnie nie jest taki generyczny, jak właśnie te z 90 lat. Taki Technics, że wiadomo, że tu będzie to. Czy też następny Technics. I ewentualnie tutaj mamy 8000, tutaj widać cena jest adekwatna do oznaczeń, więc ja wolałbym coś, co ma setkę w nazwie. No,
TIG 8000, znowu to samo, czyli TIG zrobił jeden magnetofon, tutaj po prostu, żeby zachować świeżość produktu, zrobili powiedzmy jakiś licznik tutaj, te gałki przenieśli stąd później w lewy róg, później z powrotem w prawy, ale zestawy przycisków, te części, z których ten magnetofon jest zbudowany, zapewne są te same co przy modelu 5040, w wcześniejszym tym 7000, tylko tyle, że no się zmieniało ułożenie, takie moduły po prostu, tak? Tu ułożymy teraz, tu ułożymy te, w tamtym modelu ułożymy tutaj i rynek się kręci, tak? Bo zawsze kolega będzie miał. Zgadza się, no ten nowszy... po części to było podyktowane pewnie jakimiś względami technicznymi, a po drugie no, komercją, tak? Trzeba było coś pokazać innego i powód na następnego modelu, następnej ceny i tyle, no. TAR 350, no proszę, no 350 już bliżej 350 zł, może rzeczywiście coś z tym jest. Ale kurczę, powiem ci tak, to jest akurat warte, bo Onkyo akurat mam. Gdzieś tam może będzie taki model. Nie wiem, czy poszedł, czy nie poszedł. Doszłapiemy do niego, mam nadzieję. Wczoraj jeszcze był, dobra, to nie no to jeszcze był, no to jak będzie, to powiem o nim coś więcej. Natomiast to jest Onkyo, tak? To jest solidny sprzęt. Tutaj, okej, jest obrotowa głowica. Jako urządzenie takie... Chwila. Nie, ja mam srebrne, to nie chcę czarnego. Ale powiedzmy, jako taki odtwarzacz, myślę, że na pewno spełni swoją rolę. Plus fajny wyświetlacz. No i 250 czy tam 270 zł. Tak, 270 zł. Okej, jest fajnie. Jest okej. Pionier to jest dat kolejny, to chyba olejemy. 12900 nie stać nas, a kogoś stać będzie na taki magnetofon. Pewnie nie ogląda naszych wideo. Pojechałem sam po sobie, nie? A IWA 1650. No okej. A IWA... Trzygłowicowa. Tak, to jest... Znaczy wiesz co? To jest klasyk, tak? Cena... Okej. To jest następny model, poza to chyba... Czy dwa modele dalej już od tej AIWY, która miała też trzygłowicę, ale miała te podwójne V-metery. No tutaj... No jest wybór kasety, jest monitor Tape Source, jest wyszukiwanie utworów Dolby BC. To mnie zawsze urzekało w magnetofonach AIWY, czyli masz tutaj przesuwny bias fine i tu masz zaznaczone nawet producentów taśm. Czyli zero były na przykład AIWA, Sony, BASF, to było powiedzmy na 0, a tutaj BASF LH, to by trzeba było sobie zrobić zdjęcie tego. BASF LH już musiało mieć obniżony bias, a takie na podwyższony bias to był Sony i TDK chyba. Jeśli się nie mylę, bo ja mam w starszej serii tych magnetofonów jeszcze w takim typowym parapecie, to było znaczy to było lepiej uwidocznione, była taka duża plansza i tam właśnie kilkadziesiąt rodzajów tych taśm. Tak, ale tu masz to wszystko pokazane pod to, że tutaj masz właśnie do przesuwania bias fine. Nad tym. Ja rozumiem, a tam jest inaczej to u mnie zrobione, jak pokrętłem, tak? Pokrętłem. I tam masz też kolory nawet. Chyba tam. To jest taka nakładka, nalepka, bo pod spodem masz normalne napisy, tak? Jeszcze tak. I normalną skalę, tu jest dolepiona, powiedzmy, czy przez producenta, czy przez dystrybutora właśnie nalepka, żeby sobie łatwo to wybrać. No, akurat szacun za to. To jest to, powiedzmy tak jak samochód, to będzie klasyk, tak? Może jeszcze nie jest, ale to będzie magnetofon klasyczna, a IWA raczej potrafiła robić dobre magnetofony kasetowe. No i widzisz, Gener czy Pionier, przepraszam, Sony TC, ale to co to są zwłoki? No tak, to chyba zwłoki, wyświetlacze, wychyły jakbyś potrzebował, to można coś takiego kupić, dwukieszeniowe, to też, no tego było natłuczone w cholerę, 300 zł, no ale to też, no zobaczmy sobie Dualas, nie? 331 zł. Natomiast kwestia tego, że tego było już tyle na rynek polski. Ojej. Dobra, robi się ciekawie. Tutaj mamy Duala. A spojrzałem na tego Duala, bo to jest już taki późny Dual. Czy to ma coś takiego, co może urwać nogę, ale chyba nie. Mamy High Speed Doubling, autorewersy 2 i tyle Dolby BC. Okej. Balans, regle w gałeczkach. No to już jest właśnie też takie coś do wieży Duala, bym powiedział, żeby dołożyć sobie i mieć i słuchać kaset jak najbardziej. Tutaj 1200 zł za Duala 3939. Tak jest. Ale mamy tutaj całą regulację taką Dolby FM Calibration, mamy Output Level Calibration, mamy Phono, już to możemy płynnie
limiter Dolby Noise Reduction po lewej, a FM mamy po prawej, czyli mamy, no powiedzmy, taki dodatkowy system jeszcze redukcji. Ferrochromowy, stary magnetofon, ale no mówię, to jest jak gramofon. Z autorewersem. Mam ten magnetofon zresztą, opowiadałem. Z autorewersem, dokładnie. Podnoszona tutaj to jest ta część z V-meterem. Mamy wybór V albo PIK, czyli pokazuje nam maksymalne wychylenie, powiedzmy, i zatrzymuje. Tutaj wyświetla nawet do kierunku odtwarzania. Mamy, no, cena boli. Natomiast naprawa tego magnetofonu też jest dość bolesna, jeśli się rozpieprzył, no bo tutaj mechanizm tego autorewersu jest po prostu gorzej niż w magnetofonie szpulowym. Tutaj paski są jakieś od gramofonu niemalże obrąbane do środka i tam na wielu zębatkach i tak dalej, czy kołach pasowych po prostu przychodzi jeden wielki pasek i no jest to... Znaczy to jest do ogarnięcia, bo już go rozłożyłem, nie? Ale natomiast no... Łatwo to było, tak? Łatwo. No, łatwo było. Telefunken zwykły i powiem ci tak, tego telefunkena to ja chyba sobie kupię zaraz po odcinku, bo on pasuje mi do telefunkena szpulowego, którego mam. Jest chciałem powiedzieć, jest kompletny, to wypadła klapka, ale chyba ta klapka... Ona się powinna wkładać, tak? Nie, tutaj ktoś urwał. Takie zaczepy tutaj widać były. Że ona owszem się wkładała, ale ktoś to szarpnął trochę bardziej uczciową i wyżmocił niestety klapeczkę. No szkoda. Taki minimum, ale bardzo mnie ciekawi ten akurat konkretny magnetofon. Takie zboczenie małe zawodowe. Widzisz, nie kręciły mnie pioniery, zobacz. Monet, a tutaj telefunken za 100 zł. Bo do kompletu. Tutaj co mamy? Sony, znowu ten taki dwukieszeniowy, ale to już z 400 lata 2000. Technics następny. Z tymi Technicsami to mówiąc szczerze robi się nudno już. Ojej, prawda. Dzięki, tak, prawda. Nagły atak Kataru. To Sony jest... A nie, to jest Digital Audio Recorder. Tak. Dlatego taki ładny. No ładniutki. No cena też ładna. Jeśli dobrze pamiętam. Tak. Plus jeszcze kasety, to już nie wiem, czy daty są nadal produkowane. Typowe daty. Wiem, że kasety ktoś tam tłucze nowe. Więc choćby do tego magnetofon zwykły też ma jakąś przewagę. M230 srebrny Technics. Nie wiem, chyba Dobra, spojrzymy, wiem. Jadę po tych Technicsach, ale ten jest też faktem śliczny, takie jeszcze tutaj te osłony na głowicę, żeby pokazać, że są głowice. A mam go, tylko w wersji brązowej, typowej wersji Technicsa, tak? Dwugłowicowy. Go mam. Tak, dwugłowicowy, tak. Auto Tape Selection, no i tyle. Ale cena chyba nie była jakaś, no dobra, była jakaś. Nie wiem dlaczego te ceny takie podstawowe, bo to są podstawowe magnetofony cały czas, tak? Mamy jakieś Philipsy. Ja go swego czasu, Grześku, kupiłem za połowę tego. Mniej niż połowę. No dokładnie. I to była cena taka, powiedzmy, która odzwierciedlała wartość tego magnetofonu. Ale to, co mówiliśmy jakiś czas temu, że no ceny może sobie każdy wywalić, jakie chce. Czemu nie? Tak. Co my tu mamy? Pionier następny, też podobno omawialiśmy. Chociaż 300 zł to trzeba zajrzeć, no. 300 zł tutaj... Uchwyt na telefon pod spodem. 339 model, no podstawowy. Taki bardziej prosty. No chyba najbardziej prosty ze wszystkich, masz tylko Dolby. I to auto... No i tą funkcję autokalibracji taśmy. Tak. Okej, no i to było na tyle. Tutaj znowu mamy K8, to było K7 w tej samej cenie, tu mamy K8. No ale tutaj roboty to już wiadomo co robi. Z pięknym wyświetlaczem, wiadomo o co chodzi. Tak, tutaj folika chyba się, nie wiem czy odlepiła, czy tak ma być, bo to jest folia, tak? Bo to jest niestety wyświetlacz LCD. Dwukolorowa. Mhm. Tak, to jest ciekło-krystaliczny już dosłownie wyświetlacz, tylko one mogą wylać też i tu już się robi problem. Bo tutaj nie chodzi, tu chyba paski nie chodzą, tylko chodzi taki pojedynczy element, który się wyświetla w danym momencie. Przesuwa się tak jakby. No, dokładnie, więc to nie jest taki typowy pasek. No ale kolorystycznie to po prostu rozwala system.
Jest przepiękny magnetofon. No tam jeszcze widziałem na tylnej ściance chyba podejście pod pilota jest. Parę rys, ktoś to musiał używać albo z jakimś sygnetem. Z sygnetem, czy z jakimś innym pierścieniem. Dokładnie, bo parę strzałów zrobił. Czyli używał tak, jak powinno być, czy nie przejmował się ryskami. To zawsze pierwsza rysa bawi najbardziej, a później też chrzanić. Kupiłem, używa się. Tu mamy co? 905, pewnie full wypas. Takie wiesz, dużo lat 90. Ile to uniwersum było, tak? I ten telefunken sobie taki stary. A tutaj co mamy? JVC za 200 zł, V22. No jeszcze ten Dual 939 to jest też stary. No to 3, jak na powiedzmy tam, nie wiem, 60-70 pozycji. I tak, na razie 3, które rzeczywiście były jakieś takie ciekawe. Tą samą sobie zobaczymy, bo ona jest do dużo ładniejszego zestawu. Ta Saba. Tak, tutaj masz pionowe VMet R. Search, Play. 2 głowice. No w zasadzie Dolby BC, nic więcej. Tak trochę to wygląda, panie, jak JVC z tym parapecikiem, takim tym wcięciem. Wcale mnie nie zdziwi, jakby to JVC dla Saby wyprodukowało, tylko trzeba było... Dokładnie, bo ta Saba nie wygląda jak Saba, to jakby jakieś ciało obce było w Sabie. Tak, tylko tutaj nie ma niestety pewnie wglądu na tył, gdzie to jest wyprodukowane. O, licznik, proszę, cyfrowy licznik, tutaj też. No jest ładnie. Tu jest ładnie tak sekcja. Wiem, że wzmacniacz do tego zestawu miał właśnie coś takiego, że miał też taki właśnie wychył w tym samym miejscu, że to cała wieża wyglądała rewelacyjnie, natomiast obstawiam, że to przy tym paluszki maczała jakaś właśnie japońszczyzna, która była w tamtych czasach obecną chińszczyzną naszą. Bo chińskie rzeczy niestety są coraz trudniejsze, nadal tańsze niż nasze europejskie i już się robi lekki burdelik, tak? Po Chinach to będą Indie są, bo będziemy kupować indyjskie rzeczy, bo będą tańsze, a później... No wiesz, to nie ma zdziwienia, no więcej obostrzeń u nas, tym więcej firm produkujących w Chinach, no to jest... naturalne. W naturze nic nie ginie, tak, w naturze nic nie ginie. Yamaszka, patrzymy na Yamaszkę? No Yamaszka. A nie patrzymy na Yamaszkę, jedziemy dalej sobie. Yamaszka jest fajna, nie trzeba patrzeć, tak. Denonder M500, no, chyba był już 500, czy nie było? Była chyba 500. Była 500, no tylko tutaj tam była chyba srebrna, to jest czarna. 28-20, 300 zł. Wiesz, są takie pociski po 3-4 tysiące wystrzelone, a tu nagle później znowu 300-400 zł. Vega. Vega spojrzymy, bo tu by można było wrąbać znaczek Sony i by wszystko się zgadzało. Ładna jest ta Vega z tymi wychyłami, niczym w Dualu, magnetofonie, czy tam wzmacniaczu Duala. To mówię tutaj zmacać tą Vegę, wrąbać znaczek Sony i tutaj się różnice pomiędzy Sony a Vegą kończą w tym modelu. Być może, bo Vega też miała coś takiego, że oni czasami coś tam odejmowali, czyli być może tutaj w Sony w tym miejscu zamiast takich pół soft touchy są już w pełni, że tak powiem, soft touch, czyli dotykowe przyciski, tak? Tylko dotyk wystarczy. A tutaj jest taki pół soft touch, bo tak samo mam gramofon Vegi obok. To jest Vega chyba 352p. I on się od Sony różni tym, że w Sony, w miejscu, gdzie tu jest taki kawałek pleksy ozdobny, po cholerę to jest w sumie nie wiadomo. W Sony w tym miejscu był jeszcze dodatkowy licznik, który ci ładnie wyświetlał 33-45. W Vedze tego nie ma, więc myślę, że ewentualnie jakieś tam małe cięcie kosztów, żeby nie było tak dobre jak oryginał produkcji Sony. No tak, żeby nie robili sami sobie konkurencji, prawda? No myślę, że tak, bo... Okej. KD20, no to jest taki podstawowy magnetofon JVC. Nie będziemy zaglądać, 150 zł, za tyle to każdy się musi pofakturować samym. Onkyo A2430 też taka podstawa, znowu 280, czyli są kaseciaki, można by było tutaj coś wyszperać do powiedzmy 300 zł, co może trzeba było tam zrobić w sumie. Do 300 zł tutaj mamy co? SD52, to był SD54, ale to znowu podobne. SD53 chyba poprzedni, który żeśmy widzieli, ma 53, tak, no to jest 52. No to ten jest chyba jeszcze niższy w takim wypadku model. Tu zajrzymy, bo to jest wyjątkowo paskudne. Tak, i on też już jakiś czas leży tutaj i ja też parę razy na niego zaglądałem, bo to nie wiem, do czego to jest podobne. Jakiś krokodyl, inna jaszczurka. Nie, no to jest do tego Tima takiego skośnego, czy tam po skosie montowanego.
Cholera jasna. Osobliwie brzydkie to jest. Tak, to jest tak brzydkie, że mimo wszystko bym to chętnie... Ale jest metal kaset. Nie wiem. Naprawdę nie wiem, co o tym sądzić. Ciężko mi się wypowiedzieć na ten temat. Chyba, że, bardzo osobliwy. Chyba, że to sterowanie jakieś składane? Nie, chyba nie, to tak bawi się dać. Nie wiem. Dobra, tutaj jest duży znak zapytania, cena 180 zł. Może ktoś to sprawdzi i się wypowie. No też Schneidera nie należy też lekceważyć, bo to mówię, kwestia kto to tu, dla kogo i tak dalej, czy gdzie. Tu nam się trafił Uher. Uchera dawno, Uher, mam nadzieję, że dobrze to mówimy. No powiedzmy tak, spolizujemy, bo Usher nie będę czytał, tylko Uher. Logic Control System i w zasadzie, tak jak większość dwukieszeniowych magnetofonów, nie ma tu nic. To służyło do piracenia, teraz by się powiedziało. Bardzo szlachetna nazwa to kopiowanie. Dual CC1210. No niestety zdjęcie tutaj... No tutaj raczej ten dual nie ma chyba nic, bo to 1260 chyba był, czy 1244 topowy model, to jest taki no totalnie bieda BC, ma Dolby, wybór taśmy i przyciski. No właśnie, to jest właśnie ten problem, że tego nikt nie będzie ratował, bo 50 zł wart. Chyba, że do zestawu, ale to trzeba mieć szczęście, żeby coś takiego sprzedać, nie kupić. 370 zł, KX 480, no sobie Yamaha zobaczymy. Bez klapka. Playtrim, Playtrim to chyba, jak dobrze pamiętam, bo słuchałem Yamaha, to jest coś, co podbija też troszeczkę tony wysokie, ale tutaj możecie mnie poprawić w komentarzu, jeśli się mylę, bo to było naprawdę wieki temu, kiedy Yamaha ostatni raz słuchałem taką z tą funkcją, no. Taka podstawa, 370 zł, tam 150 zł kosztował ten dual, który nie miał nic i lepiej dołożyć, kupić taką Yamaha, po prostu. Tu mamy co? KD V200. Tak? JVC, no, jak zwykle kieszeń po prawej stronie, tak, jak no, to w przypadku JVC. Tak. Ale tutaj jest dużo... No tak, trzeba się było czymś wyróżnić, no jest fajnie. No ale jak na razie to spróbujemy do końca ten odcinek dograć, więc trochę przyspieszymy tempo jak zawsze. Co? Gold Edition, tak? O Jezus, jak ja lubię to nazewnictwo Gold Edition. Ale wyblakło to równo. Chyba, że rzeczywiście była jakaś Gold Edition. Jak myślisz? Patrzcie się, co to jest za tak prosty model? BC, Dolby, Bias Adjustment. 2 zdjęcia. No... Dobra. Ale 190 zł. Gold Edition. A chociaż może kto wie. Tutaj mamy Sony z piękną kasetą. Ta kaseta jest pewnie warta tyle, co ten magnet podłożony do niego. Ten Walkman. A to Technics. A no tak. Mówisz Sony, ja weź tak słucham. Nie, bo ja z Sony już patrzyłem na tą kasetę Walkmana, nie? Sony. No tak, to następna kwestia kasety Sony sygnowane napisem Walkman też mają swoje 200 ceny. zł pan tu odpalił? No nie. Ale dwukasetowy? Nie, jedną. Aha, pan napisał dwukaset. Jest... Dobra, przyjrzyjmy się. Po to tutaj jest jakieś tam nazwa archeolodzy, żeby zobaczyć, bo może jest z tyłu druga kaseta. Ale nie, tu jest pomyłka raczej. Pomyłka, no oczywiście. Bo wiesz, były takie Sharpa boomboxy, co miałeś jedną kasetę za drugą w tandemie. Tak, jedną za drugą, tak. Nawet widziałem gdzieś niedawno taki. Nawet macałem takie coś niedawno, więc fajna rzecz, ciekawa. O. Technics. Tych Technicsów naprawdę, jakby wyrzucić stąd markę Technics, to by były dwie strony może magnetofonów. No ale Technics był też swego rodzaju potentatem w produkcji magnetofonów. No ja mówię, też mieli dobrą tą dystrybucję w latach 90. w Polsce, więc też tego tutaj się nakupiło. Znowu mamy niski model kaseciaka. Tym razem pod brandem Telefunken, ale to już jest taki Telefunken, który nie jest Telefunkenem. Sharpa by trzeba było zobaczyć. To jest drugi Sharp na razie tutaj na Allegro, którego widzimy. I nie ma nic.
Jak to Sharp. Z tyłu ma plastik. O. No. Aż tylna ścianka taka porządna, tak. To 80 zł. Plastikowa. No bo to jest też, że tam za 50 zł czy za 20 zł na Allegro nie znajdziemy, bo mi osobiście za 20 zł by się nam nie chciało czegoś wystawiać. Żeby to pakować, wysyłać, etc. Więc też jest kwestia. Następny JVC. No to już też ładniejszy troszeczkę, ale znowu to też nie ma nic de facto. Tape Selection. No, prostota. Czyli mamy te takie dwie strony medalu, tak? Czyli mamy magnetofony powyżej 1000 i powiedzmy około 200-300 zł. Tutaj wreszcie nam się trafił jakiś Marantz SD63. To jest troszeczkę wyższy model. No to już podobne żeśmy oglądali chyba przed chwilą, tylko tamten nie był trzygłowicowy, ten jest trzygłowicowy. Tak, ten to już jest fajny. Jest bias, jest podstawowy, no. Nie wiem, to wzornictwo Marantza mi też nie odpowiada, szczerze mówiąc. Jakoś tak. Nie wiadomo, w którą stronę iść. DRM oglądaliśmy. CF303. Znowu Grundig, ale nie ma nic. To też prosty model. Dolby Auto Repeat i to wszystko w temacie, co Grundig miał do zaoferowania za złotych 270. M51. No to jest zasadniczo, idąc to po cenach widać, gdzie można się spodziewać prostoty, podstawowych funkcji, a gdzie jest coś więcej, no tak? Tu jest... Od 1000 zaczyna się coś więcej, od około 1000 zł. No tak, tutaj mamy Technicsa, który ma ten wyświetlacz taki jeszcze poziomu, nie? Bo sobie tutaj, że tak powiem, level ustawiamy elektronicznie. Tutaj widzisz? Widzę. Nie masz gałki do poziomu, tak? Mhm. I nie cholery masz wybór lewy, prawy kanał, tak szczerze mówiąc. Nie masz balansu też swoją drogą. Bo balans to jest dla cieniasów. No to by wychodziło, tak? Masz tylko teraz góra będzie dół, fajnie tak? widać. No tak, ale masz tylko góra dół, ale nie masz lewy, prawy kanał. No nie, ale masz tutaj na tym po prawej stronie masz i tam pewnie się ustawia być może. No. O tam. Nie. Tu. To jest to... Aha, nie, to jest Auto Recording Sensor, tak? Do ustawiania poziomu, że w automacie ustawia poziomy. Więc taki dziwny magnetofon bym powiedział. Zresztą to jest taka przepowiastka z okolic piekła, czyli jak działają takie przyciski, tak? Level Fine Adjustment. Ja coś takiego miałem w Sansui. To jest model AUD9 chyba, jak dobrze kojarzę. I tam też tak samo Darku regulowało się głośność. 2 przyciskami up, down. Super ekstra był jeszcze wyświetlacz, taki wiesz. Rozłożyłem to. Okazało się, że wyświetlacz to jest kawałeczek jakby papieru, który się przesuwa lewo-prawo, odsłaniając lub zasłaniając skalę głośności. Także żadnej elektroniki, po prostu żarówka. Natomiast hitem były same te przyciski, bo te przyciski były po prostu zamontowane. Za nimi był silnik i za tym silnikiem była zwykła gałka. No to widzisz, to się nazywa przerost formy nad treścią, bo przecież od razu można było dać gałkę, tak, nie? Niższy model miał gałkę w tym miejscu. No, a tu miałeś silnik, no tak, i tą samą gałkę. No. Więc to nie była żadna hiper ekstra elektronika, po prostu była zwykła gałka z silnikiem. To jest to, co mówię. Często firmy, no już teraz nie ma tego problemu, no bo magnetofony są prawie nieprodukowane, natomiast kiedyś to właśnie były takie podchody pod klienta. Dawało się jakiś future całkowicie niepotrzebny albo zbędny, czy który można było zastąpić powiedzmy zwykłą gałeczką, tak, a cena szła w górę, numerowo był model wyższy, w katalogu wszystko fajnie wyglądało, no i biznes szedł, tak. A tutaj ktoś się cieszył, że ma coś lepszego od sąsiada, a tak naprawdę to było jedno i to samo. No bo tak, bo to nie opłacało się przede wszystkim nowa technologia co 2 lata wymyślać. Tak. Trzeba było to przerobić, żeby byli nowi klienci, żeby można było cię pochwalić. Ha, masz stary model, ja mam nowy. A nie, że mam teraz to samo co ty, ha. No bo ludzie... Proszę, jakie nowoczesne Nikko, że wejdę ci w słowo. Tak, właśnie też Nikko zawsze widzimy takie jeszcze metalowe, a tutaj co, sam 190 plastik. zł. Nie wiem czy plastik, nie wiem czy to nie jest... Chociaż dobra, nie dam sobie tutaj. Pewnie plastik, masz rację, to jest za dużo
finezji w tym tutaj elemencie z wyświetlaczem. Ale to może być ładny magnetofon. To jest taka nie, właśnie... no ja nie neguję tego, nie neguję. Być może będzie fajny. Taki magnetofon właśnie, nie wiadomo skąd to było u nas na rynku. Są miłośnicy tej marki, jakoś tak nigdy do tego się nie mogłem przyzwyczaić, do tej marki. Tutaj widzę, że jest bias regulowany, balans, level, Dolby jest, BC, więc to, co powinien mieć ma. I licznik jest elektroniczny, tak? Elektroniczny, więc tak razy drzwi, no nie ma tragedii za złotych 190. Dokładnie. Okej, lecimy dalej. Technicsy, AIWA. Z tymi AIWami to zawsze mam problem, bo tutaj te oznaczenia po prostu tak mnie bolą, że nie patrzcie. Autorewers i autorewers, tak. No. I się robi całkiem fajna AIWA tutaj. Bias fine. Oznaczeniem to ten mechaniczny w takich wypadkach zawsze już magnetofonów predysponujących jakoś tam do wyższej klasy, a ten licznik po prostu mechaniczny jest. Srów. To jest. No. Tak. Ale wiesz, licznik sam sobie cyfrowy nie był dużo droższy, ale licząc razy tam ileś tysięcy sztuk, to się robiło ileś tysięcy dolarów różnicy przy całym fermencie produkcji, więc wiesz, to robiło swoje 393. Okej, ale i tak końcowo klient płaci, nie? Co to mamy? Yamaha. To Yamaha wygląda dużo bogaciej niż pewnie cena by sugerowała. No, mają swój styl. Masz bias, masz play trim, masz co? Zwykłą głowicę, znaczy dwugłowicową budowę. Introscan, no to Yamaha. Po prostu Yamaha. Tutaj nie ma czym się zachwycać, ani też na co narzekać w tym wypadku. To mam jakieś takie JVC, Technics, KX4010, od 5010 czy tam od 6010 się zaczynała robota. Przy tych nudach. 2020 też są takie podstawowe, no 200 zł, tak? No to tutaj nie będziemy się nad tym rozpływać, zachwycać. CF21, to sobie spojrzymy na to. No i wiem, że coś gdzieś było robione przez Marantza, do których w serii Fine Arts. Nie wiem, czy do tej, czy do innej, ale to już raczej nie był Grundig jako producent. To nawet przypomina tego Tika, bym powiedział bardziej. Z kieszenią na środku. No jest, powiem ci, no osobliwy ten wygląd. Ta szybka tak, też porysowana. Ale cały sens tutaj leżał po prostu w skompletowaniu całej wieży, tak? Wtedy to robiło robotę. Tak, całej wieży, no to, bo ten magnetofon jako sam jest wizualnie nieciekawy i tyle. No wizualnie nieciekawy i dlatego kosztuje 330 zł. Bo coś kosztować musi, żeby komuś się chciało to pakować. Tutaj mamy magnetofon, ale ma wyjścia normalne, więc spoko. Nawet jest połączony z jakimś, możemy przez to podłączyć jakieś inne urządzenie. Od mini wieży Denona to w zasadzie ma prawo grać i pewnie grać będzie. Ile to kosztuje? 500 zł, no. Okej. Tutaj mamy dwukieszeń Denona, też podobny okres czasu. Dwie szufladki, autorewers, typowo do słuchania, tak jak Bang Olufsen. Nagrywać to sobie mogą ludzie, których nie stać na oryginały. Bo kasetka kiedyś kosztowała 2 zł, 3 zł, nie? A taka już wydana to czasami potrafi kosztować 20 zł, 20 parę złotych, ja pamiętam. No dobrze, no ale wiesz, no ludzie, których nie stać na oryginały, no ale tak już fajnie sobie zrobić jest jakieś składanki, tak? Można mieć oryginalne kasetki, jak to było w latach 80. Nie, no na przełomie lat 80., 90., no bo w latach 80. to wszystko było przecież popiracone. Ja pamiętam, jak nagrywałem jeszcze lista przebojów trójki, leciała jakoś wieczorem. Się czekało, oni też zawsze zapowiadali, co będzie i pyk, albo puszczali jakąś płytę od początku do końca i też to się nagrywało. Tutaj mamy takie coś niszowego Soundwave'a, tak? Pojęcia nie mam, co to za wynalazek. Jakie to brzydkie. Dobra, lecimy dalej. Na tory podtowarowe bym to zaniósł. No szkoda pociągu. Szkarado. Saba CD150, tutaj to Saba też jest taki, jak zapchać miejsce, w którym nic nie ma. No to jest przykład właśnie. To Saba też widzę. Jakiś czas już ona leży też, no jakoś nie razi urodą ta Saba. No tak, to jest do zestawu, właśnie to jest ten problem, że niektóre pozbawione zestawu elementy tracą wszelkie jakieś swoje walory uzupełniające tenże zestaw.
Dalej mamy co? Technics, dobra, lecimy dalej. Technics. No, Technics, naprawdę, bo te Technics sobie rzucić. Yamaha. 360, taka sama. Też była. No, Yamahy tam były dość konserwatywne w swoim wyglądzie, ale tu mamy rodzynka. ITT. I to jest też dość rzadkie, bym powiedział. 8020 nie jest to ten typowy model. Chyba topowy to w sumie to był lewy. Też produkowane. Dobra, tutaj za bardzo odpływam, ale jest fajny do zestawu do amplitunera ITT, które czasami się pojawiają, są dość solidne, dość fajnie grające. Już topowy model też w ogóle jest wypas, bo nad skalą ma jeszcze diodowe wskaźniki VU, ale jest bias fine i jest to na pewno duży, solidny, stary, taki vintage'owy deck. I tutaj cena, znowu nie spojrzałem, 400 zł, 450 teraz. Powiedzmy, to już typowo do zestawu ma uzasadnienie w tejże cenie, bo to jest rzadki magnetofon, to ITT. Nordmende 465 zł, znajomy Wojtas. Dobra. Filharmonii. No to też właśnie, to jest podobna sytuacja jak z tym poprzednim Sabą. Te filharmoniki, no tu jest uzasadnienie bardziej tego, żeby cały zestaw, bo cały zestaw jest olśniewający Philharmonic System. Ja mam chyba tylko kolumnę od tego systemu, natomiast no robi to robotę na zasadzie właśnie, połóżmy tutaj jeszcze wzmacniacz i tuner, jest piękny zestaw marki Nordmende. Onkyo następny podświetlacz 2750. To właśnie ta, pan napisał RI? Nie napisał. R1. R1, tak. Tak, R1. Jesteśmy sami w błędzie. Znaczy my już byliśmy w błędzie, ale jest R1, tak, seria R1. Byliśmy w tak zwanym mylnym błędzie. Tak, mylnym błędzie, ale jak widać, no nie jesteśmy sami w tym, jak to jest napisane. Być może ktoś z czcionką dał troszeczkę, no, ciała. Czyli co, tu też mamy 3 głowicówkę, tak? MPX, Dolby BC jest. Jak w dużej mierze Onkyo. Tape size, możemy sobie już dostosować, żeby tu w miarę w minutach podawał aktualny stan taśmy. No, konik. I dalej. O, tu mamy RC200. No, RC200 już brzmi poważnie, ale był jeszcze RC300. No, tu jest z Highcomem. No może się to podobać, tak? RC300 to jest w ogóle to, co chyba mówiłem. Model wyższy od tego ma no, pół mechanizmu to ASC. Więc de facto jestem posiadaczem RC300, chociaż go jeszcze na oczy nie widziałem. Natomiast jest ciekawe, przynajmniej w tym modelu jest Highcom i Dolby, tak? System Noise Reduction. A wyższy model jeszcze ma dodatkowo przełącznik właśnie pomiędzy prędkościami, czyli masz 4,75 i 2 i coś tam centymetra. Masz po prostu niższą prędkość przesyłu taśmy. Ceny tego drugiego to są o 0 wyższe od tego, bo jest dużo rzadszy. Nakamichi CR2. Tutaj powiem Ci, Nakamichi ostatnio oglądałem sobie tak w wolnej chwili. Niby Nakamichi, niby to fajne, ale w sumie to nie ma nic. To bym chciał magnetofonie już powiedzmy za 1000 zł, bo nadal to jest z jednej strony to jest Nakamichi, ale z drugiej strony bez żadnych dodatkowych bajerów, więc tutaj można nagrać dobrze, można spieprzyć taśmę. Pełna zgoda, no to jak mówiłem, no były te tanie linie dla kogoś, ale w tej cenie można kupić coś całkiem fajnego, innego, dobrego. Tutaj mamy Tika X650. Nie wiem dlaczego pan napisał 3 głowice, skoro jest auto-reverse, tak? Tu też można powiedzieć, że nie ma przełącznika monitor, więc to nie jest 3 głowicowy. No wiesz, no 4 głowicowy. były z auto-reverse, no. Tak, ja miałem, bo to był C3 lub C3X z tej serii. No tak, C3 lub C3X. C3X był dwuprędkościowy, to były 3 głowicowe. Ta lewa strona, tak jeszcze tutaj ten system sterowania był dokładnie taki sam, wychyły te same. Tutaj jeszcze te 3 głowicowe miały dodatkowe jakieś takie trymerki pod tymi gałkami. One są w ogóle ciekawe, że de facto jak nie trzymasz jednej, to kręcąc z jedną gałką, powiedzmy, poruszasz obydwoma. Przynajmniej w tym 3 głowicowym tak było. Trzeba jedną przytrzymać, drugą nastosować poziom, żeby to działało. Tutaj jeszcze po prawej stronie brakuje właśnie takiej rozbudowanej sekcji, jeśli chodzi o te przełączniki, które tutaj zmieściły się już pod
wychyłami w tym wypadku. Abstrahując, magnetofon bardzo ładny, szczególnie z tą kopertą. Kopertka pewnie kosztowała połowę wartości tego magnetofonu. No niestety takie ceny są za kopertki czasami. Jak za 4 dechy trochę Forlinu, no okej. Jak ktoś płaci, to ktoś sprzedaje. Tutaj co to mamy? Data. Data. Też tak samo jak Technics, no powiedzmy. Daty tanie nie są, no. Nie są, ale to tak jak CD-ki powiedzmy, no mają ten zestaw funkcji już zaprogramowany od samego początku. Ciężko, żeby coś tutaj dodać, zmienić. Przy tej kasecie no jest ta możliwość powiedzmy zmiany funkcji, dodawania czegoś, odejmowania. No CD ma odtwarzać, tak, jeśli CD nie będzie odtwarzał, to jest lipa, tak? A Z7 tutaj 1300 zł, to spojrzymy sobie, to jest, samo to podświetlanie tej kieszeni jest piękne. Głowice są. No bardzo ładny magnetofon. O, widzisz? I to jest, tak, no słucham nie dotykaj głowicy. Tak, nie ma demagnetyzować. Tak. I to zakład, że ktoś widzę. to zrobił na pewno już, nie jeden taki magnetofon. No okay, Natomiast właśnie a propos tych ze środkowymi tymi kieszeniami, od tego magnetofonu się nie odżegnuję, że może kupię. Tak, przyjąłeś go. Tego przyjmę. Czy AZ6, czy AZ7, zgadza się. No, ten to już jest właśnie coś takiego, że można się zainteresować Technicsem. Tak. Po prostu tego jest za dużo, ja jestem zmęczony chyba troszeczkę Technicsem, mam wrażenie. Wiesz, o co chodzi? Ja cię rozumiem, natomiast przeglądamy tak te magnetofony i tak naprawdę, przynajmniej z mojej strony, 5, może 6, na których zawiesiłbym oko, tak? Tak, a reszta odpada albo ze względu na cenę, albo ze względu na to, że po prostu nie ma tego nie ma tego chwila, nie? Tutaj AIWA dat nam się spojrzał, trafił jeszcze, ale piękna AIWA, więc spojrzymy sobie. To nam się już powtórzyła, bo na samym początku też był jeden dat AIWY, nie wykluczam, że to był ten. W drewnie. No dobrze, no ale to Nie, tamten nie był w drewnie, jest bardzo ładny. No technologia już ma pilota. No tak, ale tutaj nie ma już tego właśnie, co charakteryzuje inne magnetofony na zwykłą, na compact cassette. Czyli jest powiedzmy tutaj jakiś tam wybór funkcji podstawowych, tak? I nic więcej. Tu się dużo więcej już nie będzie działo. DAT sam sobie jest na tyle doskonałym formatem, że tutaj zmienianie czegokolwiek jest bez sensu. O, Technics DTC, to zerkniemy sobie. I znowuż masz kasetę po środku. Tak. I tak byś go kupił. DCC, no. Ja pamiętam pierwszy raz DCC widziałem, to był, bo to w ogóle Philips wprowadził format, że tak napowiem, DCC. Pamiętam, będąc w 91 w porywach, najdalej drugim roku, pojechałem z tatem na targi poznańskie i tam stała cała wieża właśnie Philipsa DCC. Pamiętam jak dzisiaj tą kasetę taką metalową, znaczy metalową, z taką tą zasłonką metalową, właśnie było napisane, że to przyjmuje te nowe DCC, jak i zwykłe compact kasety, ale z tego co słyszałem, to tam compact kaset lepiej nie stosować w tym DCC, przynajmniej Philipsa, nie? Ale to był właśnie jeden z formatów, na przykład te jak minidisc, DCC, czy nawet DAT, które tak szybko jak się urodziły, tak i niedługo później zmarły, tak? Wszystko jednak załatwiła płytę kompaktową załatwiły później wszelkie tutaj no bo to była DVD, później pliki bo komputerowe. To była ewolucja tutaj, tu mieliśmy do czynienia z ewolucją, a nie z rewolucją nośnika. Tak. I to był problem, bo CD to była już rewolucja, tak samo jak minidysk też była rewolucja, a DCC to była ewolucja zwykłej de facto kasety. No ale tak jak mówię, minidiski w mojej ocenie też niestety długo nie przetrwały, a to uważam fajna rzecz. Tutaj, znaczy się fajna rzecz minidiski, tak? To też jest fajna rzecz. Tak, to też jest fajna rzecz. Minidysk po prostu, to Sony samo siebie załatwiło swoją pozornością, bo nie chciało dać praw do produkcji czy też nośników. To samo zresztą dotyczy, tak trochę off-topic powiem z mojej branży, czyli kart graficznych Voodoo, tak? Voodoo po prostu 3D Fix firma jako taka, taki off-topic, ale sama zasada jest taka sama. Oni byli takim potentatem na rynku, byli tak niezagrożeni, mieli taką renomę, że tam 4., 5., 6. generację chyba zaczęli już produkować sami. Nie dawali tego pod producentom, tylko sami pod swoim brandem wykończali
i podproducenci, powiedzmy, nie mając dużego wyboru, poszli do konkurencji. Ta konkurencja zalała rynek tańszymi rzeczami, bo nawet 4Fix może nie nadążał i cenowo, i technologicznie de facto. Tamci ich wyprzedzili i de facto największa konkurencja, czyli Nvidia, wykupiła 3D-Fixa i zamknęła. Dziękuję, do widzenia. Tak się kończy pazerność. Trzeba myśleć globalnie, to co robił Philips, czyli z kasetą zwykłą dał patenty, róbcie kasety i tak dalej i zalali świat. Bo tak się to robi. Nie można być egoistą czy tam tak dalej, bo ktoś zrobi coś lepiej i się okaże, że twój zajebisty pomysł, który rzeczywiście przydałby miliony zarobku, przez swoją głupotę i pazerność, a Sony akurat w tym wypadku jest rekordzistą chyba, po prostu szlak trafił, bo następny krok już był na tyle daleki, że przeskoczył ten twój. O, tu jest D90. To jest bardzo ładne Sansui. Cena jest 400 zł. I no, to jest ładne. To pasuje do AUD9 i tak dalej, do tej ostatniej przyzwoitej serii od Sansui, bym powiedział, więc to jest fajna propozycja. Ten magnetofon de facto, Darku, chyba kiedyś miałem. To działa, tak? To działa, fajnie wygląda. Tutaj chyba D-setka jeszcze miała tutaj, oprócz tej diody REC, miała tutaj jeszcze diody PIK powyżej, pomiędzy V-meterami, ale to mówię, to są takie kosmetyczne rzeczy. No, tu ktoś wiercił. Tak. Okej, 400 Sansui, czarne Sansui. Można pomalować, zgadza się. Dokładnie. Co jest akurat taki fajny magnetofon. 105, czy z setką to nie ma chyba nic wspólnego. Poza tą piątką, no nie będziemy nawet spoglądać. No to albo spojrzymy, model, tak. spojrzymy. 469 zł. Za co? No. Za nic. Wybór taśm, licznik. I wszystko. Co tam jeszcze mamy? Balans przy nagrywaniu, Dolby. I ma full autostop. Nie no, tu już właśnie fantazja. To jest takie... pół standard. No to tak, ale mówię, no 400 zł, no bez przesady. 305, no jest tańsza o połowę de facto. Ale ma 2 silniki, no to już jest chyba lepiej troszeczkę. No, to samo, ale już jest troszeczkę lepiej. To jest dowód na to, że każdy może sobie wystawić za ile tylko mu się podoba. KX880. A że nie sprzeda, to nie sprzeda, tak? Ale będzie cieszył tyłek, że ma cholernie drogi magnetofon. Albo inny sprzęt audio. Dolby. No, staba, ale ładna. No, stary głowica tak. amorficzna i napęd bezpośredni. Napęd bezpośredni. No to już widzisz. Tylko wiesz, napęd bezpośredni to też czasami jest troszeczkę ściema, bo on na przykład polega na tym, że ma silnik i idler. Tak. To już wiele razy żeśmy nad tym mówili, także ten napęd bezpośredni to zawsze trzeba przymrużyć oko na to, bo to nie zawsze jest tak, jak się myśli. Przeważnie nie jest tak, jak się myśli. Tak, przeważnie nie. Przeważnie ten silnik nie jest w osi Kapstana, więc nie ma o czym mówić. F700. Tu by się wydawało, że to jest wysoki model F700. No była jeszcze 810 chyba, nie? No, ale i tutaj no niestety to jest chyba dwugłowicowe, tak? Direct, MPX. Licznik cyfrowy, no na pewno fajny, duży. Ładny, tak, zgadza się. Ma głowicę morficzną, ale jest mimo wszystko dwugłowiowy. Tutaj zaraz potwierdzimy teorię. O, wszystko w powietrzu jak w Nakamichi. Boże, jaka ta rolka zjechana z prawej, zobacz. No tam drobiazgi się przejmujesz, kurde. No, lepiej dotarta jest. No okej. Zwykła Iwa, ale cena była 500 zł. Tutaj też bym się troszeczkę wzdrygnął. Nakamichi 680 zł. Spojrzymy, no to już cena już jest... No już tak. No dobra, ale to jest po pierwsze Nakamichi i tutaj lipy chyba nie będzie, bo tutaj już masz tak jak niemalże w Dargonie, czy masz nastawianie, że tak powiem, poziomu nagrywania do rodzajów kasety, to masz tylko do 3 rodzajów, czyli EX, SX i ZX. Pitch control, więc zakładam, że napęd bezpośredni. Co tutaj jeszcze takiego? A nie, mamy dwa zestawy. Mamy 15, 16. Aha, czyli słuchaj, to jest dwuprędkościowy magnetofon chyba. Tak, tape speed. 15/10 cala, czy 15/16 i mamy 7/8. Czyli ten Nakamichi jest dwuprędkościowy. Dolby Display Calibration pokazujący V-meter i timer. 3-głowicowy dwuprędkościowy Nakamichi, proszę.
A wyświetlacz ma jaka SC? Ładny, cena też ładna. Okay. Znaczy ciekawy technicznie. Znaczy wiesz co, tak, ciekawy technicznie i tutaj już jest bardziej uzasadnione to wszystko, bym powiedział. O, głowice jakie piękne. Zabudowane od boku jeszcze. Te zębatki mnie tu zastanawiają, ale to jest chyba do regulacji ogólnie skosów. Do automatycznej regulacji być może. Nie wiem, czy to jest automatyczny azymut, ale nie chciałbym być serwisantem tego. No otóż elektroniki jest upchane, to nie jest tak w niektórych magnetofonach, że wieje pustką. No jedyne co mnie zastanawia się, bo nie ma tutaj przycisku jakiegoś do azymutu ustawiania, czy to jest jakaś automatyka, cholera wie. No tu by trzeba było, ojej, to otwieranie kasety to jest eject. Dobra. No, zwykły mechaniczny. Ale detal taki fajny ma właśnie jest, że okej, to jest takim powiedzmy 5600, no. Boli, nie boli, magnetofon dla 5600. wybranych. CF400 Grundig, okej, to sobie odpuścimy, to jest chyba niższy model, miał tylko jeden w ogóle taki zestaw 4 diod czy 5 do sterowania, ten już jest prawie DDM, jeszcze nie jest w mule, ale już jest, no. Boombox Harman Kardon to znowuż ten model TD420. Onkyo 2350, to jest taka podstawka, bym powiedział, za 700 zł. Czy to jest trzygłowicowe? Nie wiem. Zaraz zobaczymy. To jest trzygłowicowe, proszę bardzo. ERP. Dobrze, to jest ok. To jest Onkyo. Na szczęście nie R1. No nie, tak mówię, ale wiele... RI, dobra, już... R1. Wiele Onkyo tutaj jest trzygłowicowych, tak, że Onkyo szły na te trzygłowicowe magnetofony. U mnie Onkyo Integra to jest właśnie takim magnetofonem wzorcowym. O, to jest ciekawostka. KX... Jeśli to jest ten model, co myślę. Jazz Present, MPX Dolby, nie. To był... Nie, to jest ten. Powiem ci, bardzo przyjemnie nagrywający magnetofon i tutaj cena też jest całkiem przyjemna, bo to jest 3 głowicowych i przede wszystkim ma close loop dual caps, to nie to? Drive? Tak, przede wszystkim to on ma mdły design. Tak, ale masz to co na początku żeśmy mówili. automatyczne ustawianie biasu przy nim. Po prostu masz tutaj bias present. No. Wkładasz kasetę, przyciskasz, on ci poziom biasu ustawia i możesz nagrywać. Więc to jest taki, no... Design może mdły, ale technicznie jest super. Ale technicznie nie, zgoda, pełna zgoda, natomiast wygląda to kiepsko, w mojej ocenie. Znaczy ja miałem, nawet nie wiem, co się z nim stało, czy ktoś to ode mnie odkupił. Chyba tak, raczej nie wyrzuciłem. Natomiast mówię, on zaawansowany technicznie jest i w tej cenie to jest całkiem fajny magnetofon. 470 zł, 3 głowice, w zasadzie taki troszeczkę, mówiąc brutalnie, debilodporny, tak? Ale w automacie ci ustawi bias. Bardzo fajna rzecz. Ponowne Onkyo. Dobrze, to znowu Yamaha. Te Yamaha, no wszystkie wyglądają tak samo, tak? Tutaj... No dużo jest, trzeba powiedzieć, tutaj jest dużo jest Technicsów i dużo jest Onkyo, tak? To takie no, dwa Onkyo topowe. też, przecież była jakaś tam wielka gra, czy coś tam innego i tam był Onkyo w ogóle, czy tam Denon był jako nagroda jakiejś tam turnieju w latach 90. Nie tak, masz rację. Teraz było. Pamiętam, teraz mi przypomniałeś faktycznie, no. Tu masz co? BS Fine, Play Trim, tam jakieś funkcje typu Dolby, MPX, Counter. No 3 głowice, okej, tu już jest fajnie, bo są 3 głowice. Dual capstan, więc pewnie ta Yamaha też dość fajnie nam zagra, natomiast cena już jest 1000 zł, tam mieliśmy Kenwooda, który był powiedzmy na podobnym poziomie za połowę tej ceny, więc tak warto szukać. DX59, to sobie chętnie spojrzę na DX-a od Akai, a to z racji tego, że no, to nie jest GX, tylko DX. Cholera wie, co to znaczy DX. No sam te DX-y też się z tym spotkałem. Monitor Tapesort 3-głowicowy, ale właśnie to by trzeba było troszeczkę, może przy następnym odcinku, jak Akai nam się trafi, to już powiemy, co to są oznaczenia DX. Ale być może to jest po prostu zwykła już głowica, nie ta szkliwiona, bo ona też była przez kogoś produkowana, a Akai stanęło rozkrokiem, właśnie dlatego też poniekąd zbankrutowało, bo ścieżka magnetofonów im się skończyła szpulowych wcześniej, w połowie lat 80., a w połowie lat 90. skończyła się ścieżka magnetofonów kasetowych. Oni nie szli podważać CD, nie szli coś innego, bo wzmacniacze.
które zawsze były do zebrania czy tam do kupienia, tylko szli właśnie w taką... Im się po prostu skończyły drogi wyjścia. I dlatego zostali wykupieni przez Chińczyków. De facto tak to się skończyło. No tu mamy cały zestaw wieżowy Sony. I to powiem ci... Patrzę teraz na Vegę obok, więc tutaj ruszam się troszeczkę. No tu już powiedzmy ta Vega jest na bazie TA3 F6B. Podobna opisz. Tak, JPS 350 tutaj bardzo przypomina tenże model Sony, który kosztuje pewnie 5 razy tyle. Kaseciak nie powiem, że taki sam. Chociaż powiem ci, kaseciak też bardzo podobny, szczerze mówiąc, tylko tutaj właśnie jak to Vega, nie ma tego elementu soft touch, a ma po prostu zwykłe klawisze i nie ma regulacji też fonu, po prostu ma włączyć, po prostu w tym miejscu ma włączyć kabelkowy, ale nie ma lean out, ale poza tym bardzo porządne, podobne, że tak powiem, zestaw JPS 350 moim zdaniem mega niedoceniany, przepiękna rzecz. Naprawdę. No masz cały komplet tutaj tak. za 5000 zł. Tak. Cały komplet. Aha, 4999, nie wprowadzaj w błąd. Tak. Na Kamichi 482Z. Toż mówię cały komplet. No dobrze. Ale co tutaj mamy? Cenę jaką mamy? Bo to 3200. Discrete cassette deck. Monitor source tape. Dobra, 3 głowce mamy. Dolby C jest. Tape. No i w zasadzie tutaj taka biedniejsza wersja tamtego za 6000, prawda? Tak, byłby za 6000. Tak. Czyli za połowę ceny mamy... Ale w bardzo ładnym stanie wizualnym. Nie wiem jaka cena jest, jeśli chodzi o... 3000 tam było, 3200. 3200, no to... No tak, ale tam było 6000. Tylko to za 6000 ma się tu jest kwestia tak, czy nie dołożyć troszeczkę i mieć tamten, gdzie tych funkcji jest naprawdę w cholerę więcej, już nie wspomnę o tym, że jest dwuprędkościowy. Gdzie tą jakość, ktoś naprawdę chce zrobić jakąś kopię winylu super na kasecie, no to druga prędkość, jak macie no, tą to większą. też za 3000 z groszami był kiedyś, nie wiem czy jest dalej ten ASC, prawda? No. Tak. Może jest, ale jak widać nie ma go. Tutaj mamy znowu tego Philharmonika, chyba, Normander, tak, Philharmonic System. 350 zł, więc taniej niż tamten poprzedni. Sony, tutaj Sony takie... To jest do zestawu, do tego przed ES-em, powiedzmy, charakterystyczny okrągły guzik. Czy wiesz co, to jest fajne? No to... Sony Vega miało takie właśnie te okrągłe guziki power. To jest troszeczkę takie, wiesz, zdjęcie wyostrzyło takie miejsca, gdzie są rysy niestety, bo to nie jest wina. Sam magnetofon może wygląda na żywo dużo lepiej, natomiast to pasuje bardzo do tej serii przed ES-em, tam było Legato Linear bodajże, seria się nazywała i ten magnetofon po prostu jak w mordę strzelił, pasowałby do Legato Linear serii. A to była ciekawostka, bo Legato Linear nie miało transformatora. Była na prostownicy, tak? Prostownicy, tak? Nowej? No tak, czy nie było trafo. Hitachi D220. Z podobnym magnetofonem, z podobnej serii, powiem ci, obcowałem również, natomiast to Hitachi, no nie wygląda na solidne, ale czegoś mi brakowało w takim feelingu ogólnie, że jest fajnie, jest wszystko, co powinno być. Tutaj akurat tego nie ma. Natomiast no właśnie, nie był to technicznie taki bardziej ukuty. To Hitachi jednak takie delikatniejsze w obsłudze. Tutaj 400 zł pan chciał. Ładny klasyk, może tak powiem. Ja mam chyba model 720 z tej serii tego Hitachi, wiesz? No to masz trzygłowicową. Tak, pamiętam go kupiłem, miał być w stanie bardzo dobrym, jak przyszedł do mnie, to już wiele lat temu, Grześku, jak przyszedł do mnie z 3 lata, jak nie 4 lata temu, jak przyszedł do mnie, to po prostu wyglądał jakby robił na kopalni. Pierwsze co, nim się do niego dotknąłem, ja musiałem go całego rozebrać i wyczyścić, tak? Nim jakiekolwiek serwisy się zaczęło, był tak niesamowicie brudny. Dobra, ja tą stronę przewinę do końca, żeby tutaj nie obrażać kogoś, że przewiniliśmy jego akurat ofertę. Ale tak, jak widzę tutaj Kenuda, tu widzę Kenuda. X1 możemy zobaczyć jeszcze, bo to oznaczenie jest ciekawe. Tutaj Marantza mamy. No i co? To szybkę też zobaczymy. To szybkę to jest w ogóle ciekawostka. To już chyba jest wieki. Ten NAT tutaj. Tak, ten NAT też stoi. Dawno to nie były, szczerze mówiąc, i nadal są rzeczy, które... Otwarłem. Dobrze.
które tutaj warto, nie warto. No te marance są ciekawe, no ja już maranca tego nie potrzebuję, dziękuję bardzo. Fisher też ciekawe, ale to Fisher to bardziej pod JVC. Tutaj mam Tika 615, też chyba oglądaliśmy coś podobnego. Ten Tik to mówię, to jest ewolucja cały czas tej marki. 7030, czyli to jest ten typowy model. Mówię, że jest z moduły. Dwukieszeniowy. No, to w miarę potrzeby. To jest takie urządzenie bardziej właśnie do robienia kopii. Ojej, tutaj Hitachi jest piękne. Robi się tutaj ładnie, naprawdę się robi ładnie. SC, też piękne Sansui. Technics, nie? JVC, tutaj JVC X201, to jest też taki podstawowy, ale fajnie wyglądający model. Dobra, tu się następna strona nam ładuje, a my sobie przejrzymy. Akai, tutaj jest na autorewersie, na GX głowicy, ale jest, no, to jest właśnie takie Akai, które można kupić sobie do 1000 zł, no może trochę można coś tańszego poszukać, ale no jeśli ktoś ma Akai, powiedzmy ma tego GX 75 już, a chciałby do codziennego użytkowania, słuchania tego co nagra, a nie nagrania i odłożenia do szuflady, czy też jakieś kaset, które były nagrane wcześniej, no to obok takiego 75 typowo nagrywającego magnetofonu powinien się znaleźć taki z quick reversem magnetofon z autorewersem, żeby można było sobie kasetę od A do B posłuchać. Więc tutaj widać, o co chodzi w środku. Tak jest. Jest fajnie, jest zabudowany, jest na bogato. Tutaj taki klasyk, 34 właśnie. Nie wiem, czy mam 34. Jakiś taki posiadam. No coś podobnego masz w każdym razie, tak. Tylko srebrny mu jest. I tutaj te wychyły są nie czarne, jak w tym wypadku, tylko powiedzmy niebieskie, to co mówiłem. A poza tym to jest CS, a ja mam GX, przepraszam. No 280 zł, no te głowice też nie będą jakieś zużyte, podejrzewam mimo wszystko. Akai robił dobre, wkładał dobre głowice, nie wiadomo czy robili głowice. Ale tak, to jest pierwsza połowa lat 70. po prostu ładny deck. Tutaj niestety zabija to trochę, zdjęcia zabijałem niestety chęć zakupu tego, bo są zbyt dokładne, a czasami te rysy, które widać na pierwszy rzut oka tutaj, one de facto jakby się go położy gdzieś, ich praktycznie nie widać. Tylko pod jakimś kątem padającym światła można zobaczyć. Ja tutaj po prostu z racji tego, że lampa błysnęła, no to wszystko nam pokazała. A tutaj deck ma mimo wszystko 50 lat na karku, więc tak wyszło jak wyszło. Ale była dobra cena. SD3000. To jest taki właśnie magnetofon też Darku, który wygląda no wygląda. On jest trochę właśnie do tych starszej linii. No co masz? Dolby, MPX-a, Bias. No to ponownie mamy takie podstawowe funkcje. Tu nie ma nic. Poza wyglądem tu nie ma nic i te diody takie dość niemrawo świecące, bym powiedział, bo akurat miałem podobny model w rączkach, więc one nie są jakieś takie jak to ładnie świeci. No nie, tutaj nie będziecie robić jak to ładnie świeci. Tutaj Tika, bo Tika nikt nie tyka. Budżet. Ale TIG ma to samo, co de facto mówią o Nakamichi, że no TIG raczej nie robił słabych magnetofonów. Owszem, mógł być tani, mógł być plastikowy, tak jak tutaj, tak? Bo tutaj podejrzewam metalu nie ma za dużo. Poza może tym panelem przednim całym, ale reszta tutaj nakładki, te przyciski to raczej... Dobra, nie będę gdybał, bo zacznę pierdzielić głupoty straszne. W każdym razie magnetofon jest ładny, może się podobać, no. Dokładnie. Co tu dużo powiedzieć, tak. No TIG ma historię takich sprzętów studyjnych, więc właśnie tak jak mówisz, może nie być jakiegoś fuck-upu, może być wszystko tak. okej. I tu masz to Brilliance jeszcze, czyli takie podbicie tonów wysokich w tych magnetofonach. Tego nie mają przeważnie magnetofony. Ten Brilliance. Taka ciekawostka. Tego nie ma w innych, a poza tym cena tego Tika też jakaś, no dobra, tu jest zajebista cena, no 600 zł, to już 600 zł, popłynął pan. Dokładnie. SCF 6200, to był S6000, to jest chyba, tak, to jest topowy model z tych szuflad. Tutaj na dzień dobry zębatka od kieszeni, od napędu są zębatki z tej mieszanki gumy i plastiku, więc się rozlatują na dzień dobry. Topowy model z Highcomem, ten niższy miał bodajże chyba tak inaczej te V-metery, ogólnie też trochę inną tą część środkową. Jedyny ból tutaj, poza tym, że to jest szuflada perfekcyjna, jest ciężka, duża, bez żadnych elementów plastikowych, wszystko tu jest metal.
No, jest. No cóż, w przypadku tego magnetofonu fajnie sobie całą zwierzę skompletować, tak, bo to składa się z tych naleśników Grundiga. No tak, to natomiast ja tą wieżę miałem de facto 2 czy 3 razy taką wieżę skompletowałem, bo ja lubię kompletować, a później nie mam co z tym zrobić. To jest tak jak złapanie, bieganie za króliczkiem. Jak się złapie, to nie wiadomo czego zjeść, czy... A dobra. To już nuda, nie? To już nie kręci wtedy. Dokładnie, to już wtedy nie kręci. Natomiast tutaj, ja powiem to tak, chyba tam już raz mówiłem, inżynierowie, znaczy firma Grundig zapewne moim zdaniem zatrudniła cały zespół inżynierów, którzy mieli po prostu znaleźć na rynku najbardziej gówniane gałki, jakie ktokolwiek, kiedykolwiek, gdziekolwiek produkował. I niestety jak to Niemcy, udało im się. Bo tutaj masz przełączniki, wszystko to są Alpsy, ale taki badziew, jak oni wkładali jako gałki, to naprawdę woła o pomstę do nieba. Niesamowicie złe po prostu gałki są. Przynajmniej we wzmacniaczu. Co wzmacniacz? Ja wiedziałem, że on nie będzie nawet grał, bo tam są tak spieprzone gałki. Trzeba było to rozebrać, wyczyścić. Wtedy miało szansę, że będzie żył. Taki off-topic z mojej strony. A wzmacniacz... Znaczy poszli po taniości. Chyba tak. Albo coś naprawdę spierdolić chcieli, bo to było niesamowite. I wzmacniacz też ten SV200, bo rzecz tam SV2000, bo chyba raczej bardziej. SV2000 to jest też dual mono de facto w takim śledziku i to gra. Oj, to idzie. To jest warte grzechu, że tak powiem. Tutaj mamy niecałe 900 zł za Grundika. Kenuda, tak z ciekawości, bo te Kenudy to zawsze jest tajemnica, bo tutaj nie widać, z czym mamy do czynienia na pierwszy rzut oka. Mam co? Dolby BC. Patrz, spoglądam, czy mamy trzecią głowicę, ale chyba tak obaj. Ale jest Direct Drive. Ok, tu może być Direct Drive. No jest to ładne. Tobie się na pewno coś takiego podoba. Mi się to podoba. Tak. Mi się to podoba. Właśnie podobają mi się w Kenwoodzie te pionowe V-metery. Tak. A to onkie to pionowe 2077. To jest pionowe. Ten Marantz jest również ładny. Ten Marantz jest ładny, natomiast to już jest Philips ten Marantz i tutaj z tym Marantzem mam przynajmniej takie dość mieszane uczucia, bo no, miałem wieżę taką właśnie tą Gold Edition z tej serii Marantza, tam takie fajne był nawet ten taki wzmacniacz do tego. No, zachwytu mojego wielkiego to nie wzbudziło. Zresztą, no tak, Marantz de facto ten czarnym to był taki jeszcze przecież magnetofon późniejszy, no dużych różnic tutaj nawet nie widzę, jeśli chodzi tutaj o regulację. Natomiast co to ma? No ma auto reverse, tak? No i pasuje do co po niektórych Marantzów, więc cena jest 500 zł. Tutaj mamy Toshibę, to jest 3-głowcowy. No właśnie, żeśmy kiedyś też dyskutowali o tej Toshibie. Tak, ona była zdecydowanie tańsza. Tutaj widzisz, masz tą klapę, która jeszcze zachodzi na tą część. Tak jest, tak, zachodzi na licznik, tak jest. Ale tutaj nie masz tego pilota, a tamten magnetofon, co wcześniej oglądaliśmy, z godzinę wcześniej, Toshiba, no to miał tego pilota. Ja się tam wrócę i chyba kupię dla tego pilota. Zobaczymy. A tutaj to, jak to gra, już sam jestem ciekaw, jak to gra, bo to mimo wszystko jest Toshiba. Więc to też nie jest taka firma. Proszę, no, są 3 głowice, bardzo ładnie w środku, bardzo czysto. Zgadza się, więc dlatego mówię, ta Toshiba u mnie akurat ciekawość się wzbudza, ale to też z drugiej strony nie ma nic poza tymi 3 głowicami de facto. No dobra, jeszcze jest Bias Adjustment i Dolby BC, no to taka podstawa powiedzmy, ale cena już troszeczkę poszła w górę, 800 zł. Cena? No 800 zł, no to już... Tu też masz 800 zł. I za wygląd ja bym brał tego. Sanyo, przepraszam, Sanyo. Tak, i za wygląd bym brał to urządzenie. Bo to bije na łeb, na szyję tamtą Toshibę. No jest po prostu... To wygląda jak Transformers z lat 80. Tutaj tak, coś tam, to tam. No ma dużo kantów, więc wygląda ładnie. No to jest właśnie to, co mówię. Samochód jak ma kanty wygląda fajnie, magnetofon jak ma kanty, czy tam inny sprzęt. Niekoniecznie country, ale kanty też wygląda dobrze. Możesz jeszcze do jakiegoś dekodera dodatkowe. Do Super D. Masz wejście dla Super D. Liniowy masz z lewej strony wejście, a tutaj masz do reduktora szumów. To nie ma reduktora? Pewnie. Tak, jakiegoś... Super D. O, widzisz, tutaj możesz sobie łączyć. Dolby Noise Reduction Off. Tak, widzę, Super D, widzę. Ale Super D właśnie pewnie nikt nie napisał, że
Potrzeba jest do tego jeszcze właśnie dekodera przystawki, tak jak mamy tam, powiedzmy, tam w Aurexie te przystawki. Tak, ale tu jest pięknie wyszukiwanie, no to wygląda po prostu jak, za wygląd, tutaj jest za wygląd po prostu ogromny plus dla mnie, 800 zł, no ale wygląd właśnie. KX7030, czyli to jest ten topowy model, tak, czyli masz jeszcze tutaj masz normalnie, czy my oglądaliśmy, chyba go oglądaliśmy 70, to było 6030. Tu różnic nie widzę. Był podobny, tak? Różnic nie ma, chyba ten sam. Chyba tak? ten sam, dokładnie. Bo tutaj... Chyba tak. No, ten sam, dobra. Czyli porządna nagrywarka, bym powiedział. D3300 od Hitachi, no tutaj jest... No cóż tu powiedzieć, jest pięknie, tak? Tak. Batery, bo tutaj chyba ten część z przyciskami de facto to jest pilot i to się wysuwa. To zresztą widać, bo tu masz taką, widzisz, blendę chyba nad tym, ale to trzeba zobaczyć. Co mamy? Mamy wszystko? Wybór taśmy, pamięć, test. Czy jakieś tutaj regulacje możemy popełnić, że tak powiem. No i czołowice, tape source. No i takie Hitachi to ja rozumiem. No, dobra. Ta głowica coś tak trochę... No wiesz co. Jakby swoje przeżyła, no trudno powiedzieć. No tak. Muszę się na to napatrzeć. No, tak by wychodziło, nie? No. Więc głowicę może by trzeba było jakąś inną, tutaj pomyśleć o założeniu. Odebrać, no ale to jest zwykła głowica, no widzisz, mamy magnet jazdy na pilota, tak. Tak. Ja myślałem, bo był model, przepraszam, tutaj błąd prowadziłem, był model, gdzie tą po prostu tutaj część z pilotem, znaczy ze sterowaniem po prostu się wyciągało, tak? No nie, w tym wypadku mamy tam gniazdo z tyłu pod pilota na przewodzie. Tak, ale piękny magnetofon, to się chwali, ale cena też jest za piękne rzeczy już kosztują. 3,5 tysiąca, to tutaj Sansui, tak? Tak, tu 1300. I to w zasadzie jest to samo, co to Sansui za 500 zł, czy za 600, co było wcześniej. Nic więcej nie dodali, Sansui po prostu, no, do produkcji magnetofonów za bardzo się nie przykładało. Tutaj też widzisz, czerwony już poszedł sobie, papa. Mamy tą diodę PIK, ale poza tym no bias, equalization, Dolby Noise Reduction i to wszystko plus jeszcze fajna no, taka otwarta kieszeń, to się no, raczej powinno podobać, tak? No i głowice. No i Sansui za 1300. Dobra, no już teraz nie odpuścimy, pojedziemy do końca tego co było. Dobrze, że to nie zrobiliśmy tego błędu, to z kolumnami głosikowymi, prawda? No, tutaj chociaż tutaj. Jak się już ktoś chwali, że obejrzał do końca, bo było taki komentarz, obejrzałem cały, no to pogratulowałem, bo to jednak jest wyzwanie. Na szczęście to nie telewizja, że musiałeś siedzieć cały czas, jednak pauzę można włączyć, więc jak ktoś narzeka na długość odcinków naszych, jest przycisk pauzy. I nawet w tym samym miejscu zapamięta po uruchomieniu telefonu lub komputera. Dobra, tutaj wybieram już takie co nieco ciekawsze rzeczy. Tak, coś ciekawego, żeby było, bo tutaj albo też dobre tanie, albo modulów się powtarza. M263, no tu chyba co cyferkę były te techniczne, ale dobra, zobaczymy, bo ładnie wygląda. Yamaha KX330, znowu Yamaha. No Yamaha właśnie nie to jest specyficzny sprzęt, tak samo jak właśnie sprzęty ASC czy Brauna, właśnie to są specyficzne rzeczy. Nie każdemu się to musi podobać. Tutaj mamy Grundig, no to już, no dobra, niby na kasetę co się kwalifikuje. Jakby na to nie patrzeć. Tutaj zobaczymy sobie Sharpa, na pewno jest piękny. LCD. Liquid Crystal, tak, raczej. O, tego Grundika, bo to już jest spartańska wersja. Bardzo prosta, to już stąd widać. Tak, Onkyo, no, jak Onkyo było za dużo już teraz, to szczerze mówiąc mi się nie chce patrzeć, Darkowi pewnie też nie chce. JVC, 2 kasety po prawej dla odmiany. Bang Olufsen, to zobaczymy, bo Banga chyba takiego nie mieliśmy jeszcze tutaj w tym zestawieniu. Tu mamy Grundika SCF, a to sama broszurka, że 60 zł.
Znowu to samo Sensui, tylko taniej. Tutaj co mamy? TIG W600. Jakiś śliski temat, ale zobaczymy. Sobie na stronę numer 8 przeskoczymy, a zobaczymy sobie tak. Pionier. Czemu taki drogi? Nie wiem. One były swego czasu po 400, 500, 600 zł. Po prostu podstawowy Pionier. Bayer jedyny To tutaj. już totalnie prosta wersja, to już jest chyba prościej być nie może Tak. w tym przypadku. Tak. No jedyne co to, że będzie pasował do jakiegoś tam wzmacniacza, czy też ampitunera stylistycznie, ale tutaj no nie ma co się spodziewać, że to będzie duporybacz. To jest ładny, jest ładny, ale cena jest po prostu 1000 zł, ja dziękuję, nie chcę. Nie Za 1000 zł to nie, po prostu nie. Tego Technicsa zobaczyć chciałem, M33 model, ale to jest chyba najniższy z tej serii, właśnie tam widzieliśmy M63, 3-głowicowe, tutaj już po prostu no nie ma nic, jest podświetlanie regulowane, ciemniej i jaśniej i to wszystko w Technicsie, co nam zaoferowała firma. 1600 zł, Technics, nie wiem, czy ludzie powariowali z tymi Technicsami? No dobra, jest 3-głowicowy, to tutaj może cena być trochę bardziej uzasadniona. Dolby Bias. No i w zasadzie poza wyglądem no sam jestem ciekaw jak to gra. No może akurat być ok. Dobra. SD155 swego czasu chciałem kupić. Tanio nie szło, więc teraz mam to gdzieś. Tak jest, pamiętam. No, do tego zestawu swojego chciałeś kupić chyba, nie? Zestawu został CD w tym momencie, dziękuję. Starczy. No, prosty Marantz, podobny jak do tego Gold Edition, tylko czarny, on jest może troszeczkę nowszy od tamtego, inne wcielenie złotej serii Marantz, jak to tam nazwał. Ten Grundig Proforma, bo 300 zł za dyktafon de facto to jest trochę dużo, bo to jest dyktafon. Tak, to prawda, tak. Więc chyba, że ktoś zbiera 300 zł za dyktafon, tu mamy 900 zł za coś, co wygląda ciut lepiej od dyktafonu. Tu byś mógł sobie koło łóżka położyć, jak się przebudzić, mógłbyś macać sobie te przyciski de facto. To wygląda o wiele lepiej od dyktafonu, tak? Tylko, 300 zł właśnie dyktafon, 900 zł to. Jak widzę na aukcjach, to te ciekłokrystaliczne wyświetlacze są często powylewane lub nie do końca działające. Nie wylany, prawdopodobnie działający. Aczkolwiek za to sobie głowy nie dam uciąć. Tak, ten dwugłowicowy sprzęt, ale jest przepiękny, tak? I co najważniejsze, te cholerne uszka są odkręcane. Tak. To się chwali, że to jednak nie jest po prostu na stałe. Ten rak, tylko można się go pozbyć. To mnie cieszy, bo... Te Sharp Optonika są bardzo ładne, to prawda. Tak, to... No, z czym do ludzi, nie? No pięknie. I tutaj 900 zł, więc nie wszystko złoto, co się świeci. I tak powiedziałem, wchodząc na to coś. To jest ogólnie już... Ja przy Pionierze przed chwilą mówiłem, że nie może być prościej. Okazuje się, że może być prościej. Tak. Widzę, że mógł odczekać. Mówiłem, że jest z jednym wskaźnikiem. Proszę, masz z jednym. No, może być prościej. Masz Dolby i masz chromówkę i żelazówkę. Czego chcieć więcej? Czego ty chcesz, człowieku, za swoje pieniądze, no? Ojej. W pewnym sensie tak magnetofon mi robi, bo jest tak kurde, pierdolę od tego, jak to tylko jest możliwe. Ale mimo wszystko może działać. To jest najgorsze. I ma Dolby. No tak, tak. Głównie oni układali Dolby, a nas w Polsce na Dolby niestety już stać nie było. Ile to odsunął? Dobrze. Chociaż wiesz co, ja mogę się z drugiej strony mylić. To jest taki złom, że tego pewnie tak mało zostało, to muszę to jakoś... Ale teraz mówisz o tym JVC, czy o tym Grundigu? JVC mimo wszystko trochę... Że może być rzadkością. Zgadza się, że to może być taki badzieł, że cena jest po prostu jak za badziew, bo tak się czasami dzieje, że rzeczy, za które byś 5 zł nie dał, są wartościowe z racji tego, że tego po prostu nie ma. Tutaj JVC prawilny, dwie kieszenie po prawej 180 zł, więc jest tańszy ten JVC od tego Grundika. Okej, to już jest dla własnej inwencji, możecie sprawdzić. No Banco Lucent co? Dolby mamy, tak? Poziom nagrywania, reszta tutaj powiedzmy na soft touchu, ale to jest piękny soft touch i powiem ci, ten magnetofon stylistycznie nadal się bardzo broni. Nie ma tu żadnych rzeczy
typu trójgłowice, po prostu zwykły magnetofon system Dolby. No ale jak to wygląda, tak? Wygląda no to... bardzo ładnie. Jak to przy Bangu i 300 Olufsenie zł, wygląda proszę. to bardzo ładnie. 300 zł. No kwestia czy działa, nie? Tak, ale to jest magnetofon, to też nie ma żadnych laserów, nic takiego, więc tu z naprawą jest troszeczkę ładniej, ale to jest piękny kawał mebla po prostu. Ozdoby mebla, jak zwał, tak zwał. Okej, przyspieszamy tempo troszeczkę. Tak, bo przynajmniej... Będzie trzeba kończyć. Nie wiem ile film ma sam, ale widzę, że my siedzimy już około 3 godzin nad tym. No, więc musimy przyspieszyć, żeby was tutaj nie zanudzić. Tutaj chciałem zobaczyć jeszcze tika takiego zwykłego dwugłowicowego, ale no, dobra, szukamy. Ale nuda. O, tutaj jest JPS 351 Dual Vega. C309, akurat miałem okazję je widzieć na żywo ostatnio. Te magnetofony tutaj nas Yamaha nie interesują. A tak był spam, tak, tutaj Technics M33 znowu. Na szczęście te takie większe K60 zobaczymy sobie, no to zobaczymy, bo musimy. Nie ma wyjścia. JVC dwugłowicowe, ale ładne. Takie ładne. Powiedział tutaj, co to jest w ogóle? Blaupunkt. To Blaupunkta też wypada zobaczyć niestety. Onkyo 2050. Okej. Zostało nam jeszcze ile stron niestety? Niestety. Trochę... Nie mam pojęcia, nie śledzę tego. Okej. To ty przewijasz strony. Ja przewijam stronę, zobaczymy, tu jest Grundig taki, co próbuje być fajny, 5000 stron, bo jest model wyższy, nawet 2 modele wyższe i już jest tam dużo fajniej niż tutaj. Luxman K8, no to Luxman na pewno czymś takim 4 strony. To zrobimy chyba tylko to. I na tą chwilę skończymy, chyba że z Darkiem się później spotkamy, jeszcze dogrywając, no zobaczymy. Bo trzeba trochę porobić. Robi się za długo po prostu. Dobra. Tak. To Vega to będzie chyba musimy to na 2 razy przełożyć. Tak. To będzie drugi co do długości film, podejrzewam, na tym kanale. Dobra. Tak mi wygląda, zaczyna Takie być. masz przeczucie. Takie mam przeczucie, niegramatycznie powiedziane. Dobrze. Vega no dobra, tu mamy 351. Tu mamy Vegę, tak. Vega mnie zawsze zastanawia tymi wielkimi napisami, bo tam żeśmy gdzieś kiedyś ostatnio byli w twoich okolicach, też żeśmy, pamiętasz, oglądali na takim sklepie ze starociami. No bo to taką dla dzieciaków. Vegę tam. To miał być troszeczkę dla dzieciaków ten sprzęt, myślę. Ale pamiętasz, ona jeszcze miała takie wielkie, wredne, czerwone napisy, nie? No tak, Także to była 352, 351 ma jakieś takie normalne jeszcze kolorystycznie. Model 352 już ma właśnie te wredne, czerwone napisy. To miał być sprzęt tańszy niż Sony, niż inne niemieckie rzeczy, no i tak jakoś wyszło. Miało zwracać uwagę chyba tymi napisami, tak? I mówić kubnie. Tak, dokładnie. To był taki pomysł dla młodzieży. Był jakiś taki segment ludzi, którzy chcieli mieć sprzęt audio i wybraliby coś takiego, więc duże wychyły, duże napisy. To jest podstawowy magnetofon Sony, tak? Tak, zgadza się. I to pewnie będzie działało, bo to jest Sony. Podstawowy model, tutaj cena jest 300 zł, więc nie jest źle. Nie wiem jaki stan. Dual. Go macałem, ale niestety do prądu nie włączałem. Trzeba przeczytać. Dual też taka podstawa, powiedzmy, mnie osobiście. Jeden, co jest fajne, że tutaj pokrywa się, otwiera do góry. Natomiast, no, jest to podstawowy dual. Do zestawu, jak ktoś nie ma magnetofonu kasetowego, to jak najbardziej by pasowało, tak? Bo te magnetofony to jest z wyższej półki, z tej serii już są drogie i raczej rzadkie. Tutaj za 300 zł Wojtax oferuje. Sony TCK60. TCK60 to też jest ten fluorescencyjny chyba wyświetlacz, tylko pionowo. Tak, no jest piękny. 1000 zł, to chyba taniej niż tamten był wcześniej, prawda? Tak. Jest tańszy. No, ale ten jest, bo on jest na, że tak powiem, na zwykłej mechanice, twardej mechanice, tamten był jeszcze na soft touchach, tak. No ale tutaj mamy jeszcze licznik cyfrowy, no są plusy dodatnie i są plusy ujemne z tego wszystkiego. Są ładne i tak do kasety trzeba podejść w jeden i drugi, nacisnąć
i wyłożyć, przełożyć, etc. Więc to jest takie robienie, jak nie wiem, mnie zawsze zastanawiało przy napędach CD, znaczy przetwarzacza CD playerach, jak to woli, po cholerę jest wyjmowanie tacki z pilota. Ja nie rozumiem. Po prostu nie rozumiem tego. I tak musisz ruszyć tyłek, wziąć rękę, użyć, wyłożyć, przełożyć płytę, założyć i no tyle. tak. No więc pilot, no ale widzisz, no takie funkcje takie były. Ten jest śliczny, dla miłośników Sony jak najbardziej. Marantz, no 2500. Ten niestety normalna jak za ten magnetofon. Tak mignąłem troszeczkę bardziej. No tu w zasadzie mam... Znaczy, ma piękne wychyły. Mi się zawsze przypomina ten sprzęt, który kupiłeś tam z 2 lata temu, tak? To był tuner Marantza, też z takimi wychyłami, jeśli dobrze pamiętam, czy nie dobrze pamiętam. Nie wiem. Było coś takiego. Nieważne. Ale, no okej, no są jakieś tam Denona, tak. Denona to było? Tak, to jest Denon akurat. A, to widzisz, myślałem, że to był Marantz. Tak, ale ma wychyły. To po prostu tutaj nie ma za bardzo nic w tym magnetofonie, co by było poza wyglądem. Tu jest przede wszystkim wygląd i to, że pasuje do amplitunera właśnie marki Marantz. Natomiast te wychyły w nim robią robotę. Tak, robią robotę i Marantz. Rzadki po prostu jest. Sharpa sobie spojrzymy, czyli lata 80. pełnym ryjkiem. Takie coś, co ja bym na początku 90. lat bardzo chciał mieć. Właśnie taki magnetofon, żeby sobie skopiować, przegrać i do Walkmana, który pożerał dużo więcej baterii niż powinien włożyć. Dobra, Sharpa zobaczyliśmy. 160 zł. Właśnie, tutaj brakuje uzasadnienia. Blaupunkt, no gałki brakuje, przynajmniej części gałki, natomiast ten Blaupunkt to tak mi, szczerze mówiąc, na pierwszy rzut oka myślałem, że mam do czynienia z Luxmanem. Troszeczkę. Tak. Ale to jest Blaupunkt. A kto to robił dla Blaupunkta? Cholera jasna wie. Nie, no niestety nie będzie. Jest Dolby, jest wybór kasety, jest repeat, jest jakiś funkcji timera i to wszystko, co Blaupunkt nam zaplarował. Może telefonką troszeczkę też podobny jest do tego. No ale złotych 70, no dobra, no nie wymagajmy cudów. Komuś się chciało to wystawić. TA2050 Direct Drive, ale niestety bez podglądu kasety, ale mamy biasa Judgment. I ponownie mamy ładne wychyły. No przepiękne wychyły. Tutaj wychyły robią robotę i jak pisze Direct Drive, to są szanse, że rzeczywiście takie Onkyo będzie pracowało. No przepiękny magnetofon, co dużo gadać, 690 zł. Cena wysoka, ale no tutaj wygląd. Właśnie to jest takie dwa parametry, czyli albo technicznie zaawansowany magnetofon, cena uzasadniona, albo wygląd. Tutaj zdecydowanie ta wskazówka wychyla się w stronę wyglądu, bo piękny mebel, tak, piękny mebel. No. Grundig. To jest właśnie coś, z czego ja osobiście na przykład bym nie kupił, bo dla mnie to jest zwykły grundig, który nie ma nic, pasuje owszem do wieży, ale on nie ma nic. Jest hajką, wybór kasety, no i w zasadzie tyle. No i nie jest ładny. No nie jest ładny. Ten model wyższy 5500 na Mark II, no to on ma nakichane tutaj gałek przyłączników. Jest 3-głowicowy na podwójnym kapsle, no to robi robotę. To jest zwykły grundig, który no kosztuje niestety, bo jest ładny stan, tak? Jest w miarę ładny stan, nie ma rys żadnych. Ale kosztuje troszeczkę za dużo. 700 zł. To prawda. I na to podejście, które robimy z Darkiem, ostatni, czyli Luxman. Tu jest fajnie, że jest od razu otwór w osłonie kasety, żeby wyreglować sobie azymut głowicy ręcznie za pomocą śrubokręta dedykowanego. Bias fajnie tutaj pod licznikiem, w małej gałeczce wszystko. Equalization, Dolby, Bias, no w zasadzie input, mic line, mic mute. No, Luxman, co dużo gadać. To jest też tak samo jak zresztą ten grundig wcześniej, czy inne modele. Coś dedykowane bardziej do zestawu Luxmana niż samodzielny komponent, który ktoś kupuje dla jego wysokiej jakości, też żeby wspaniale nagrywać kasety kompaktowe. No dobra, to jedziemy dalej. Strona 9, 4 do końca. Mieliśmy małą przerwę tutaj z Darkiem, więc no dużo nie straciliśmy, mam nadzieję. Ale mamy teraz no, dobre pół godzinki czasu, myślę, godzinkę jeszcze. Nie musimy się spieszyć. Tak jak przyspieszyliśmy, tak teraz może trochę zwolnimy, chyba że będzie straszny badziew tutaj. No zobaczymy, zaraz to się okaże. No, znowu Kenwood 4520, to jest chyba starsza seria niż te, co się tobie, Darku, nie podobają, ale 3-głowicowe. No patrzcie.
monitor, BIAS, AutoBIAS, AutoBIAS tu masz, więc też całkiem fajny. Muszę się przyzwyczaić, żeby patrzeć na cenę. Złotych 700. Cena w tej wszystkim jest najistotniejsza. Tak, no. Jeszcze nie było czegoś takiego, chociaż to Toshiba, tu przed chwilą jeszcze Darkowi tak off topic pokazywałem, że to Toshiba z początku z tym pilotem, no to jest mimo wszystko bardzo ciekawy egzemplarz, przynajmniej dla mnie. Okej, 700 zł, ładne, klasyczne, to taki końcówka lat 80 bym powiedział, prawda Darku? No coś takiego będzie, tak, druga połowa lat 90. 80. 80 jeszcze Przełome, myślisz? no 80, 90, początek 90, raczej nie druga połowa, tamten to był druga połowa. Ten jest tak początek, powiedzmy, jeszcze tymi 80 troszeczkę trąca, ale już tak idzie w kierunku minimalizmu. Ładna zabawka, no takie ceny 5, 6, 7 stów za 3 głowicówki to są powiedzmy normalne ceny rynkowe. No i właśnie i tu masz porównanie na przykład magnetofonów, które żeśmy wcześniej widzieli, dwugłowicowe po około 1000 zł, a tu masz trzygłowicowy powiedzmy za te przysłowiowe 6-7 stów, nie? No i to zobacz, jest... tu masz szufladkę Denona, no właśnie. 3-głowicowy. Ja się tutaj mały taka przerwa, bo ja się do tego magnetofonu już kilka razy, powiem ci, przymierzałem, bo to jest chyba jeden z topowych magnetofonów Denona, jeśli chodzi o te szufladowe. Ja mam do tego CD-ka najwyższy model i tak właśnie, tylko ja mam jeszcze z boczkami drewnianymi, bo jeszcze były z boczkami drewnianymi. Ja myślę, że chociaż zrobienie boczków drewnianych. No zobacz, masz wszystko. 4 silniki, jeden do kieszeni, tak? Stabilizację ceramiczną, coś takiego chyba Sony u siebie ładowało, nie? Tam jakieś dodatkowe wzmocnienia, żeby ta taśma lepiej była prowadzona. Dolby HX Pro Extension System, komputer serwomechanizm. No. I powiem ci, tutaj nie ma miękkiej gry. Nie, tutaj nie ma miękkiej gry przy tym Denonie, to się zgadza, to jest fajny magnetofon. Jaka jest jego cena, ty mi powiedz? 750 zł. 750 zł, no to też jeszcze taka. No, Dolby chyba, no właśnie, to jest dobre pytanie. A nie, to tutaj zobaczymy, jest Dolby BC, Noise Reduction, więc jest wszystko co potrzeba, BIAS Fine. Czy coś jeszcze takiego mamy ekstra? No nie, BIAS Fine. Balance, output level i input level. Okej, ale jest fajny właśnie, bo to jest taki ni to magnetofon, ni to magnetowid, bym powiedział, ni to cholera wie co, jest no kompaktowy po prostu, tak? Jest na pewno mniejszy od pozostałych. No, takie wrażenie trochę magnetowidu sprawia. Bardzo fajna konstrukcja. No, jest wielkości, tak jak mówię, właśnie CD-ka, którego mam, tam już nie pomnę jego numeru, bo i tutaj można fajny zestaw można sobie już z tego zacząć składać. Z tego Denona, kupując magnetofon. Tutaj co mamy? Sanio RD220, to tak wygląda, jakby coś nie trafiło, ale chyba raczej nie. A nie, no. Duct tape, tak to woli taśma klejąca, jednak ma szerokie zastosowanie. No to tutaj piękna maskownica pod okienkiem kasety. Tak. Jest tutaj, no bardzo nie jest na co rzucić okiem za bardzo. Cena 110 zł. No, jak ktoś na części będzie potrzebował, no to się skusi. Czasem warto kupić takiego trupka jak ten, bo z wyglądu nie zachęca, niż po prostu szukać jakiejś pojedynczej części później. Bo tak, głowicy czy silnika, zgadza się. No, więc ułatwmy sobie sprawę. Ten pionier, no takie pioniery właśnie to są te, które tobie się nie podobają, prawda? Tak jest. Nalepkę ma, ale wygląda tak aerodynamicznie, bym powiedział. Tutaj pan się do nas... Pan czy pani? Dobre pytanie, kto się w kasecie odbija? No nie wiem. Dobra, nie będę obstawiał, bo to nie temat. Można się przejechać. Tak, można się przejechać, więc okej. Na pewno osoba nie zarośnięta tak jak ja. To i cóż, no taki pionier. No tutaj jeszcze takie wytłoczki. Niektóre to miały chyba te pozłacane te wytłoczki od spodu, ale to CD na pewno miało coś takiego. Czy tam miedziowane może bardziej. Albo miedziowane, jeden z 400 zł, tak. Taki pionier, proszę bardzo. Tutaj nie wiem, czy będziemy na Denonka patrzeć. To jest taki bardzo prosty ten Denonek jest. Denonek, my tak też wiem, tam się czepiałem, co po niektórzy ludzie te nazwy po prostu zmiękczamy, zamiast powiedzieć Denon, twardo.
po niemiecku bardziej, to wiem, Denonek. Ja mam ochotę na to mówić Danonek. Może gdyby to był Denon DRM 800, to bym go nazwał Denonem, ale to nazwę Denonkiem. Bo... Albo Danonkiem, jak jogurcik. Nie reklamujemy. To jest taki Danonek, ale Biasfine, widzisz, to co mówiłem wcześniej, dużo wcześniej, że ten Biasfine, no jak już ogarnęli temat, zrobili potencjometr, to już walili to wszędzie, gdzie tylko można. Tak, nawet i w takich podstawowych modelach. Dokładnie, tak. Tutaj nie ma nic, no jest autostop pewnie, to tym się, ale Dolby BC, no to pewnie to też już szli za ciosem, jak już opracowali, to już też był zmierzch takich kaseciaków, mimo wszystko też czuli nosem, no, Deno, tu już jest Deno, DRM 700. Tak, przygłowicowy Deno. Pias fajny jest. No w zasadzie to samo, co tam ta szuflada, bym powiedział, tak na pierwszy rzut oka. Ale klasycznie wydane. To jest ten dual... Jak mieliśmy dual power supply, tak? Czyli podwójne zasilanie jakieś. No podwójne zasilanie, ale kapsan tylko jeden. No to trochę... No, wiesz, co kaban. Tak mimo wszystko ten drugi kapsan to nie jest jakaś fanaberia, on jednak mimo wszystko jakieś tam lepiej troszeczkę kontroluje naciągnięcie taśmy na głowicy, więc... Widzisz, ja mam 800 i nawet czasami tam po prostu czyszczę ten tor przesuwu taśmy, natomiast nie zwróciłem na to uwagi. Tak. Czy jest drugi, tak? Ale jest monitor, Biasfine, okej, te wszystkie lata 90 to praktycznie Biasfine jak nie ma, to jest dziwnie. Yamaha KX300. No ta Yamaha też będzie takim podstawowym modelem, tak? Amorficzna głowica, okej, to się chwali. HX Pro to był chyba jakiś filtr dodatkowy, który niwelował zakłócenia, o ile dobrze pamiętam, ze sprzętu elektronicznego, tudzież z pilotów jakiś po prostu takie super wysokie częstotliwości wycinał de facto. Ale mamy Play Trima i Bias Adjustment, więc takie funkcje tutaj bardzo ładnie opisali te gałki, czyli Automode, Dolby BC, włączone, wyłączone z MPX-em i tak dalej. Więc no, to jest taka Yamaha, która nawet nie do końca przypomina Yamaha z racji nadziewania tych gałek. Coś ciekawego. Pionier. Ten Pionier to chyba tak troszeczkę brutalnie mówiąc olejemy. No. Zobacz, jak to wszystko się przez te lata zmieniło. Tutaj naprawdę tych takich starych magnetofonów, powiedzmy sprawnych, bo to tutaj zakładamy, że urządzenia są używane, więc sprawne. Tak? Nie, bo jest opcja uszkodzone. Tak, te Pioniery, powiem ci, mają ładny wyświetlacz. Ten wyświetlacz świeci naprawdę ładnie. Tam trzeba było, może trochę syfu naszło, bo nie wiem, czy to od zewnątrz brudny, czy od wewnątrz. To niestety trzeba rozebrać po tylu latach, wszystko ładnie wymyć, wyczyścić. Natomiast ja mam chyba 447 Pionierka i on bardzo ładnie wygląda. Tak, jak jest ciemno, to ładnie tak, świeci. Mamy co? 2 silniki. Auto Tape Selection to jest też dobre. No cóż. Tutaj nie będę się zachwycał, cena jakby niewysoka. No 400 zł, takie mam wrażenie, że każdy, kto ma magnetofon w dzisiejszych czasach, to Pana Boga za nogi chwycił. CTF 8080, no tu już ludzie po prostu powariowali przy tych magnetofonach. No jaka cena, jak mówisz, 1850 zł. No to. Za coś, co w sumie nie ma nic. Poza napisem Pionier. To się zgadzam z tym, co mówisz. No tutaj to znaczy dobra, no jak ktoś sprzedaje, niech ktoś kupuje, nie ma sprawy, mnie to nie mieszajcie po prostu. Nie, on jest ładnie, fajne rogi niepogięte, ładnie utrzymane, natomiast technicznie no to nie jest żaden... Nie jest to Ferrari. Dopust gorzy, tak, to nie jest nic takiego. No to już jest, no, tego Tika wcześniej to mieliśmy za 1500, a Tik wciąga to nosem. Zresztą tam Tik dużo rzeczy tam powiedzmy tam wciąga, jeśli chodzi o ten magnetofon, ale to mówię, kto chce, to niech sobie poczyta. Co ma to? No, nawet był mocno trafił. O, tu mamy klasyka HC750. O, telefunker mi bardzo ładnie dopisały. Kolejny telefunker, który teoretycznie pasowałby do mojego szpulowca. Chociaż ten jest bardziej taki... Ten jest starszy od tamtego. Ale ładny. Mi się osobiście taki design podoba. To jest prostota. Owszem. I co jest najlepsze? Ten telefunken, on de facto aż tak bardzo się nie różni od tego Pioniera za 1850 zł. Wiesz, o co mi chodzi? No tutaj dobrze, no jest stereo model, jest dużo starszy, ale tam nie masz dużo więcej funkcji niż w tym telefunkenie za 200 zł. Czyli 1650 zł dla niektórych jest wart wygląd.
A i tak wygląd raz, no i dwa, że to jest magnetofon do tych starych wież Pioniera i też może z tego względu ludzie takie ceny walą. Może tak, może nie, ale mi chodzi o to, że to jest tak jak kiedyś ja usłyszałem, powiedzmy, Darku, nie? Że jest to jest fajne, kupisz sobie coś takiego za, nie wiem, 1 miliard złotych, tak? Jakiś kaseciak, ale mimo wszystko to cię zacznie po jakimś czasie nudzić. Będziesz to trzymał, żeby ktoś, jakiś gość, który do ciebie przychodzi, powiedział: o Boże, jaki masz, o Boże, no prawie mnie rozwaliło zawał serca na widok twojego magnetofonu. No nie, no raz, może drugi przyjdzie, ale to po pierwsze nie będzie jego magnetofon, po drugie nie będzie o tym dyskutował przez długie godziny, jak ty mogłeś tyle kasy wydać na magnetofon. No nie, to po prostu wszystko spłyca się w pewnym momencie po prostu do tego, że co robimy na tym magnetofonie, drogi kolego? Czy tam na wzmacniaczu, czy na kolumnach, cokolwiek nas kręci. No to słuchamy muzyki, no ewentualnie. I absolutnie. I się spłyca do tego, żeby mieć dobrą płytę, z dobrym nagraniem, z dobrym masteringiem, albo nawet dobrą kasetę, żeby kupić, żeby nagrać z płyty winylowej i tak dalej. Owszem, wtedy technicznie magnetofon się przydaje, ale sam wygląd nie jest po prostu... To tak jakbyś, nie wiem, porównywał jeżdżenie z samochodem z oglądaniem samochodu. Owszem, jeśli kogoś stać, to sobie zrobi z muzeum samochodu, tak? Będzie je trzymał, bo może, bo i tak jeździ lepszym, droższym samochodem. Ale kupowanie niektórych rzeczy za wygląd, czy tam gardzenie którymi za wygląd, to jest też przejaw troszeczkę, że tak powiem, takiej dziecinady, tego, do czego nas, powiedzmy, ci producenci próbują nakłonić i przekonać, że kupujcie ładniejsze, bo jest droższe, dajcie więcej i tak dalej. Teraz z telefonami masz przykład, nie? Co roku masz wymieniać ten nowszy. A że ten telefon praktycznie się nie różni aż tak bardzo, no tutaj upraszam oczywiście, od telefonu sprzed 8 lat, to pal licho, no to wtedy chamsko utniemy ci. Znaczy, Grzesiek, ja ci powiem tak. No, nie, daj dokończyć. No dobra. Tak samo jak z komputerami, no Windows 11 wszedł teraz, zaraz będzie 12. 12 już nie będzie kompatybilna z tymi, na których jest 11 kompatybilna. I tak jest nakręcanie rynku. Ty musisz zmienić na system taki, bo im się nie opłaca. To nie chodzi o to, że nie są w stanie poprawić tego starego systemu. Im się przestaje opłacać ten stary robić. Masz kupić nowy. Masz wydać pieniądze na coś nowego. Na to, że pozwolę użytkownikom ja chciałem Linuxa. powiedzieć, do tego wszystkiego trzeba podchodzić z jakąś, tak mi się wydaje, zimną głową, nie? No tak. No oczywiście są również esteci, którzy, nie wiem jak to... Kto sobie pomyśli, tak, że po prostu kupują ten sprzęt, bo fajnie wygląda, nie? Ja to też rozumiem. No na przykład jak wielu osobom podobają się, tam ostatnio pokazywane na waszym kanale Audio Azyl, Blue Line'y. No mnie Blue Line'y, Pioniera seria Blue Line jakoś nigdy nie powaliła. I że tak powiem, na łopatki, czy nie przysiadłem oglądając to, ani nie uklęknąłem przed tym. No ale to kwestia gustu, są gusta i guściki. Mi się na przykład właśnie tutaj oglądany w tej chwili Akai bardzo podoba. Piękny Akai jest oczywiście. Natomiast ja jeszcze tak od siebie dodam taki off-topic, że powiedzmy taki, przynajmniej z moich, bo ja miałem do czynienia u siebie prywatnie z Blue Line'em. Ja wiem, że miałeś. Miałem Blue Line'a, miałem też Luxmana zestaw. I tak naprawdę zachwycenie, z mojej perspektywy oczywiście, jak ktoś to, żeby dobrze mnie ludzie zrozumieli, ten Blue Line grał dobrze, jeśli ktoś porównuje to z japońskim sprzętem, natomiast on gra normalnie jak sprzęt niemiecki, de facto. To jest coś, co gra jak niemiecki sprzęt. I to nie wcale z najwyższej tutaj półki. też widzisz, do tego zmierzamy też, że możemy, Blue Line'y oczywiście są w cenie, tak? No jest w cenie fajnie cały wyglądają czas. I ja rozumiem, że się komuś podobało. No oczywiście. Mnie to, tak jak mówię, nie porwało. Natomiast można sobie kupić właśnie, tak jak mówisz, o wiele tańszy sprzęt, tam niemiecki czy brytyjski, grający tak bardzo podobnie, jeśli nie tak samo, jeśli czasami nawet nie lepiej. Tak, bo tutaj wynika to też z różnicy kulturowej, być może Japończycy innej muzyki słuchali i tak dalej. Ale pomijając ten fakt, no mówię, Blue Line to jest coś, co mogę położyć obok Grundika zestawu. Na przykład tego SV2000 i spokojnie, to samo. No. Nie ma różnicy. Teraz zresztą byłem u rodziców, no to ojciec się zachwyca. R45 mu przekazałem do użycia i powiedział, że R45 gra lepiej niż jedno, niż drugie, niż trzecie. Grundika to jest amplituner, to nawet nie jest wstacz, to jest amplituner, który no cenowo tam jakoś tam tyłka nie urywa. No oczywiście. To nie kosztuje 10 tysięcy czy 5 tysięcy, nie, to kosztuje około, no dobry egzemplarz myśli 1000 zł, tak? Bez Zgadza wkładu. się, tak. Tak. Więc tutaj
warto czasem zaryzykować coś tańszego. Nie od razu się rzucać na... Ojej, ładny Kenwood. 90-10, no i z domu mamy to samo. I zobacz, wszystkie te sprzęty z lat 80 90 w tym momencie, no, wysypane są na Allegro. Starszych jak na razie było ile? 5? O! Około 5 chyba to jest wcale... Zależy, co rozumiemy też przez starsze sprzęty. No 70 lata, tak? No, ten Kenwoodzik jest fajny z tymi przyciskami. Takimi pod kątem. To już mi się podoba. Bo jednak ja mówię, no nie lubię obu kształtów. Jest głowica amorficzna, 3-głowicowy system. Mamy coś ciekawego jeszcze? No, wyszukiwanie utworu, Dolby BC, standardzik. Też taki ten wyświetlacz przyciemniony, nie wiem, czy to kwestia doświetlenia zewnętrznym światłem, czy po prostu nie wiem, czy one nie są wypadki. Nie, albo ten filtr może być. No to właśnie mówię, przy takim ja zawsze rozmontowuję te magnetofony prawie na części pierwsze, to wszystko myję, czyszczę, bo potrafi tam być taki syf, żebyś nie uwierzył, jak przyjedziesz od wewnątrz po tym filtrze, tym czerwonym paluchem, to tyle kurzu zbierasz. No, często to też stało w mieszkaniach, czy tam w domach, gdzie ludzie palili papierosy, nie? No i wtedy jest jeszcze gorzej, bo to jest taki tłusty brud. Znaczy, słuchaj, kiedyś znajomy właśnie wysłał mi zdjęcie, ja myślałem, dobra, kupię tego Marantza, a widzę, że gałki brakuje, nawet nie mówiłem o tym, że brakuje gałki. Po czym jak przyjechał do mnie na żywo, bo niestety dostałem zdjęcie MMS-em, to nie była gałka, to był po prostu przycisk Power, który był otoczony takim kółeczkiem z brudu. Papierosy plus syf. No to nikotyna chyba konserwuje, bo po wyczyszczeniu, faktycznie to była długa i nierówna walka, jest przepiękny. Ten amplituner Marantza jest przecudowny, jeśli chodzi o rocznik i o wygląd. Tutaj mamy Technicsa znowu, RS4. To jest takie coś, na co zerknę, bo tutaj w zasadzie nic nie ma. Jest takiej wieży typu MIDI. Właśnie tak, dlatego na niego spojrzałem, bo jest tak prosty, że aż boli, jest tylko Dolby. Bo resztę, podejrzewam, wybór kasety masz automatyczny. Tutaj diody też są pojedyncze. De facto tylko, że to jakoś tak podnieśli, żeby było wiadomo, że już przesadzamy, bo kolor może nie starczyć. No w zasadzie tu kurczę nie ma nic. A to wejście po co? Okej, głowice są. No są. Tak trochę... Nie będę mówił, że są 4 ślady, bo przesadziłbym. Zgrzeszyłbym. Ale to jest taki fajny sprzęcik. Widzisz, to się łączy z taką wieżą. Tak, właśnie. To mi nie pasowało, że to było do jakiegoś większego systemu też możliwość podpięcia i tutaj był taki... Ale możemy też na szczęście to osobno podłączyć. Tak, łączy się z wieżą, bo tam masz jeszcze jedno wejście prądowe chyba, jeśli dobrze widziałem z tyłu. Ale to wiesz, jakieś meblościanki, takiej jak to są mikrokawalerki czy mikroapartamenty, to no to nie będzie miało 200 zł. Cena nie jest ciekawy. O dziwo powiem, że ciekawy, bo jest taki troszeczkę inny od standardowych. Nawet od tych najgorszych modeli. Tutaj kolejny Technics M24, no po prostu mi się nie chce. To jest klęska urodzaju, jeśli chodzi o Technicsy. Wszyscy chcą nagle sprzedawać Technicsy. Tutaj to było, nie było lewe opta, o proszę. No, proszę, myślałem, że to Finesia, to lewe opta, no. Lewe opta, no to taka klasa wyżej od Grundika. I z rączką widzisz fajną, z taką. Psułaną, wydaje mi się. Tak, ona wchodzi do środka. Jakby tutaj jeszcze zamiast mikrofonu dali ten drugi wychył, ale widać, że to jest też chyba na baterię swoją drogą, więc chromówkę obsługuje. Nieprzyjemny, no dyktafon jakby na to nie patrzy, bo to jest no przenośny dyktafon, bardziej w ten sposób nazwał niż magnetofon na bateryjki masz, więc dobra, to tak przy okazji, bo to bliżej do boomboxa temu niż do jakiegoś deka, który mógłby, że tak powiem, w pełni nam tutaj służyć. Tutaj podobna Saba de facto jest, jeszcze z torbą. No ciekawe rzeczy tutaj leżą na końcu czegoś, nie wiem jakiej listy czym kierowanej na Allegro. Natomiast tutaj co mamy? Akai, które no też mi się nie chce za bardzo na to spoglądać. No tu już widać jak ta firma, spojrzymy. To jest przykład jak ta firma już niestety z producenta jednego z wiodących, tak, sposzona, sam koniec z kolejki, po prostu robili cokolwiek, żeby sprzedać gdziekolwiek w Afryce, czy nie wiem gdzie, ale no tak to wygląda. To nie jest sprzęt już dla ludzi zamożnych. No ta konkurencja też nie spała. Akai coś moim zdaniem przespało w pewnym momencie. Próbowali się też ratować ucieczką ten sprzęt profesjonalny audio, ale
nie do końca to pykło. No tutaj jest, po prostu jest przegrywarka kasetowa. Do tego powiedzmy taki obrządek z kasetami się skończył. Zresztą to też jest wina też przenośnych odtwarzaczy, potocznie zwanych Walkmanami od Sony, że no ta kaseta rzeczywiście już weszła tak, że stała się nie tyle co przeżytkiem, tylko tak popularna, że zabiła ją jej własna popularność. Była wszędzie. Wszystko było na tej kasecie, można nagrać wszędzie. No i też technologia, podejrzewam, też się rozwinęła do tego stopnia, że te różnice pomiędzy tymi high-endowymi a takimi ze średniej półki też już zaczynała się zamazywać, szczególnie, że nadal mamy do czynienia, to co nieraz mówiłem, de facto z kasetą samą w sobie. Najbardziej ułomną częścią, to przy ułomną w cudzysłowie, ale powiedzmy cechą wspólną magnetofonu za 10 tysięcy, takiego magnetofonu za 100 zł jest kaseta. Tego nie zmieniamy. Tak jest, tak. Do jednego i do drugiego układam tą kasetę, więc cechą wspólną, jak również największą wadą, jeśli chodzi o jakość dźwięku, jest nadal sama kaseta. Do tego nie przeskoczysz. Możesz tam jakieś systemy redukcji dodatkowe, jakieś lepsze prowadzenie tej taśmy, ale ta taśma cały czas jest w tym samym opakowaniu. Znaczy to jest w przypadku kasety, to jest właśnie najsłabsze ogniwo tego całego systemu. Jest tak? kaseta, dokładnie. To jest kaseta, no. Tutaj mamy sonówkę, też taki ładny klocek do zestawu wieżowego. Nie najwyższy model, nie jakiś taki, no zresztą licznik mechaniczny jest. Dolby jest, PC. W ogóle ten Sony jest niepodobny do Sony, jest podobny bardziej do Technicsów. Wiesz? A może troszeczkę. No widać jaką podstawkę ma. RFT. Lekko zużyte. RFT poszedł na gałki. Tak, poszedł na gałki. Może do innego RFT. Wiesz co, to akurat chcę zobaczyć, bo to jest jakieś... I ja to kilka dni temu też oglądałem i to mnie tak jakoś zastanowiło. Ale ciekawy wygląd w każdym razie. Tak, i to jest Sharp mimo wszystko. Jest twin mechanizm, czyli masz tą podwójną kieszeń kasety, masz jedną za drugą. Tuner gdzieś na dole, korektor budowany. No powiem ci, kurczę, cena ciekawe, fajnie wygląda. Bardzo fajnie wygląda. Mi się osobiście podoba. Wiem, że to nie są już takie typowe te boomboxy, takie, nie wiem jak to nazwać, cegły czy też pustaki. No to jest troszeczkę inny design. Takie bogate boomboxy, no. No ten jest jeszcze chyba bogatszy, no nie przesadzaj. Tutaj masz equalizer, no masz wszystko, co może mieć boombox. Bogate Szarpy, wiesz, takie. No to jest bogate wielkości. No sorry, ale to... wielkości mojego telewizora, Grzesiek, nie? Okej, ale masz tutaj wyświetlacz, jakieś V-metery do góry masz, dużo przycisków, no tak, gabarytowo tak, ale no Sharp on ci ten robi robotę i nie powiem, zainteresowałbym się nim, tak mówiąc brutalnie, bo mi się osobiście podoba. Portable Hi-Fi Component System, proszę. Dwukasetowy, no tu nie ma lipy. Teraz ładnie widać właśnie. No, ładnie widać. Kieszenie. Dwie kieszenie, dwa sloty w jednej kieszeni. O. Baterii i rozkładasz jeszcze kolumny na boki, no to super. Tak. Okej, mi się to akurat podoba. Cena nie jest zabójcza. 270 polskich złotych i jest całkiem fajna zabawka, taki do retro pokoju bym powiedział, bo Hi-Fi mimo wszystko to jest chyba za daleko posunięte określenie w tym wypadku. Kolejny pionier, CTS 910, no to też chyba wysoki model, wydaje mi się. Twoja ulubiona kieszeń na środku. Dużo funkcji, jeśli chodzi o wyświetlacze, czyli mody, jakieś tam, no, dwie funkcje, przepraszam, jeśli chodzi o wyświetlacz. Licznik cyfrowy. Tu mamy Super Auto BLE i BIAS obok. Może nie rozpisali się, co to jest, ale co mamy? Digital Transition Control 210 kHz High BIAS. To jest 210. Tak, 210. Rehead System, Scroll Loop, Dual Capstan. No to no niby mam tutaj wszystko. I głowica amorficzna. I wiesz co? Znowu nie spojrzałem jaka cena. No. 2000. No. 2000. Okej, tu jeszcze idzie to przebolem. Mnie bardziej bolą te takie zwykłe długoulicówki, które ktoś tam za 1000 chce sprzedać. Chyba, że te magnetofoty rzeczywiście tak już powymierały na rynku, że za te tanie płaci się więcej, a za te drogie płaci się tyle samo, co się płaciło. No wiesz co, tak. Bez sens.
to jest tak, z jednej strony mi się wydaje moda na ten sprzęt vintage, z drugiej strony na przykład tak jak ja w latach tam przełom lat 70., 80., szczególnie 80. byłem dzieckiem, tak, takich rzeczy w ogóle nie było, takie rzeczy widziało się, wiesz, w katalogach jakichś Quelle i tym podobnych niemieckich domów towarowych i jak człowiek tam już cokolwiek wiele lat temu już dorósł, zaczął zarabiać, więc kupuje te sprzęty. To też taka tęsknota za tym, co było. Nie wtedy człowiek nie mógł sobie na to pozwolić. No teraz może sobie pozwolić, więc kupują, no ale to też się rynek chyba mi się wydaje nasyca, tak? Jest trochę przebrany przez tych z jednej strony audiofili, a z drugiej strony kolekcjonerów, a z trzeciej strony... Przebrany, ale też to nie jest źródło, które nie ma dna, jeśli chodzi o te sprzęty. To oczywiście, no właśnie, tak. My tutaj korzystamy z dobroci sąsiadów, z tego, że oni się tego pozbywali, po prostu wyrzucali na śmieci. No tak się kończy dobrobyt. Nie naprawiasz, tylko wyrzucasz. Taka prawda. To jest właśnie dobrobytu określenie, że nie bawisz się w naprawę po raz 5 tej samej łopaty, tylko idziesz do sklepu, kupujesz nową łopatę, tak? Bez Tak. Dobra, ja sobie potwierdzam. No też kwestia czasów, postępu. Szarpa sobie dam serduszko do obserwowanych. Masę ludzi słucha tej muzyki w tej chwili z telefonu. No ja nie lubię słuchać muzyki z telefonu. Jest jedyny wyjątek, kiedy słucham muzykę z telefonu, tak jak podłączam sobie w samochodzie, tak? No to tak, ale to jest wygoda, ale to ona leci w tle, nie jest głównym, że tak powiem, źródłem skupienia twojego, czy tam celem twojego skupienia. Wiesz, jak jeżdżę codziennie dużo, to ja po prostu to robię dla zabicia czasu, tak? Droga mi szybciej mija, tym bardziej, że przemierzam prawie gęsto tą samą drogę, więc już to auto idzie na swoistym autopilocie, tak? I tylko czekam, kiedy dojadę i tyle. Tutaj mamy też już taki fajny magnetofon, bo rzadki de facto. 3-głowicowe Sensu i takie końcówka też tej marki. Tak, to też odwieży kompletnie. Zgadza się, ale 3-głowicowy. Mamy bias, mamy Dolby BC. No i cóż, no i chyba dość ładny wyświetlacz bursztynowy, taki, czyli JVC tutaj mogło maczać paluchy, tak jak widzieliśmy w wcześniejszych JVC, one też miały taki bursztynowy wyświetlacz, który nam tutaj pokazuje funkcję. No to co, no całkiem ładny stand, Sansui, drogo. Tutaj znowu co drogo, wiem, znowu marudzę, nie wiem dlaczego, może dlatego, że już jakieś okazje pokończyły dla mnie, okazje zawsze się znają, zawsze można coś kupić, ale może rzeczywiście się trochę czasy pozmieniały, to wszystko już podrożało, to co zostało to już jest drogie, albo sprzedają to właśnie kolekcjonerzy. Pionier CT737 Mark II i znowu generyczny Pionier, takie bez achów i znowu 1100 zł. No tak też trzeba powiedzieć, że jeszcze Grzesiek, tak nawet nie 10 lat temu, mniej, 7-8 lat temu, tych sprzętów takich ciekawych było o wiele więcej ciekawych. I na multum. A teraz są takie, tak, i były w bardzo dobrych cenach, a teraz takie, 80 lata 90. Tą Yamahę nawet olałem, tą Yamahę, bo kolejna Yamaha zwykła. A tu mamy jeszcze niższy model Marantza, bo żeśmy oglądali 53, 52, a tu mamy już 50. No właśnie, myślę właśnie, czy dobrze mówisz, czy źle prawisz. Ale chyba 53 dobrze. Oglądaliśmy, później była 52, ale... a teraz jest 50. Czyli wszystkie mają liczniki już cyfrowe, tak? Dolby BC. Tak, tego już wiesz, tego już nie zmieniali, to już pakowali, tak? No okej, ale tutaj jest ładne, Super Scope, czyli de facto Marantz. Znaczy, bo to dużo osób myli to, że to jest piękne. To jest ładne. To jest cholernie ładne. To jest właśnie to, co lubię. Każdy myśli, że Super Scope to była firma córka Marantza. Natomiast nie, to Marantz był córką Super Scope'a, bo Marantz w latach 70. zbankrutował po raz pierwszy i został właśnie przez Super Scope'a. Ale ładny, wykupiony. No proszę, jak się ładnie świeci. Jak ktoś ma klasycznego Marantza, tutaj nie jest jakiegoś popa, kupić sobie Super Scope'a do tego. A jest naprawdę, kurczę, ładna bestyjka, taka leżąca. No piękny. To jest piękny magnetofon i nie kosztuje duwarek molet, bo to tylko Super Scope jest, a nie Marantz. No mistrzostwo, powiem ci, bardzo mi się podoba. 430 zł, ja sobie dodaję do obserwowania. Jak ja już dodaję, to znaczy się, że mi się bardzo podoba.
Co mamy tutaj? Ponownie mamy Uchera. Już żeśmy jakiś czas temu Takiego. trafili Uchera tutaj dwukieszeniowy. Nie wiem, chyba taki sam był. Chyba taki sam nawet. Ten sam, tak. No, ale no procentualnie nic poza Dublinem fajnie, bo niektóre te dwukieszeniowe też w ogóle nie miały full meterów. Były takie modele, co były pozbawione w ogóle wskaźników jakikolwiek. Mamy szybciutko na następną stronę przeskakujemy. Co to mamy? Kenwood S. No, chciałem powiedzieć 520. Można by było powiedzieć też Panasonic, prawda? No tak, ale to jest Kenwood. No podobna też kieszeń. Cena nie jakaś bolesna. Bo cena, ile to było? 500 zł. No tak, ale jest leżak, jest ładny leżak. No i w zasadzie poza tym, że jest leżakiem, to nic więcej sobą nie oferuje. Bo Bias czy Dolby to już nie będziemy nawet wspominać, bo takie magnetofony, które nie miały redukcji szumu z systemu, no to tylko made in Poland, tak? Bo mieliśmy tu jakieś aktywne czy tam nieaktywne systemy redukcji szumu. Tutaj jest ładny leżak od Kenwooda. Jedziemy dalej. To już na pewno ten odcinek nie będzie 15 minut trwał. Denon 720, 950 zł. Przeczytałem najpierw ceny. Ten napis Denon to kurczę, tak miało być? Nie mam pojęcia w ogóle. On nie był lakierowany. Zobacz, jaka ta pokrywa pięknie fortepianowym lakierem pociągnięta jest. Pokrywa, tak, ale... Nie, to jest jakiś taki dziwak, bo tutaj te przyciski są nawet troszeczkę dziwne. Te niebieskie, tape size, tape speed, tak jakby coś dodali tutaj. Jakieś funkcje, a może dorobione? Ciężko mi powiedzieć. Nie widać, że to była nalepka. Ciekawe, kim ty jesteś. Dobre. Trzeba byłoby sobie wygooglać i zobaczyć, czy ten 720R faktycznie tak wygląda. Okej. Coś takiego, co zwraca uwagę troszeczkę. Akai CS703, czyli taki podstawowy biedak od Akai. Bardzo prosty model. Tak. Dolby typy taśm, 2 gałki dali, bo to już z jedną gałką też by naprawdę źle wyglądało chyba. Takie V-meterki malutkie po taniości i wszystko w temacie, tak? Ale jest widać, są lata 70 kolejne, to trzeba przyznać. No i pewnie Koteko gra, bo na Akai grają. Czy do nagrywania bym polecił Akai? No tu bym musiał przetestować troszeczkę. Miałem niby, ale jakoś tak, czy Onkyo, czy tam jakiś Dual, no u mnie jednak preferowane są tego typu urządzenia. 900 zł, niepełno tutaj pan chce. Ja tutaj powiem w tym miejscu, że na swoim Onkyo, oczywiście nie pamiętam numeru, ale 3-głowicowy, symbolu, modelu, bardzo fajnie nagrywa, tak? No Mój tak. Onkyo, także wiele kaset ponagrywałem, jest okej. Bardzo dobrze. Nie Technics, tylko właśnie Onkyo lepiej nagrywa kasety. No, taki Harman Kardon pasujący do tych zestawów, do amplitunerów Harman Kardona z tego samego okresu. No, ustawić sobie w rządku taką wieżyczkę i można mieć, powiedzmy, taką wieżę, jak było w tym filmie American Psycho. Chyba tam było Harman Kardona wieża. Tam był chyba jeszcze ten Szpulak, prawda? A tego nie pamiętam. Tego już nie pamiętam. A nie dałbym głowy, ale... KX5060, czyli takie... No, to chyba kolejny KX5060 w sumie. Preset Dolby MPX Whisper, ale nie ma 3 głowic, są 3 silniki. Ok, więc to mało nas interesuje. A cena 600 zł. No, powiem ci, naprawdę drogo się robi. TCK61 i tutaj jest złotych 900. Natomiast fajny klasyk. I czy on jest ten 3-głowicowy? No właśnie, bo one się niewiele różniły z wyglądu. Te 3-głowicowe nie, to jest zwykły dwugłowicowy. 3-głowicowy Darku wygląda niemalże identycznie jak ten. Może ale nie wiem, czy pamiętasz Vega. To samo wychodziło pod nazwą Vega. No zgadza się. To samo. No. Też było tak. Czy miałeś chyba też soft touch, nie? Tak. Limited Edition. No nie wiem, co tutaj Limited Edition, te złote napisy, no, trudno powiedzieć. Może tak, kto wie. To już wystarczy. No, ale jest klasyczny Sony za złotych 900. Trochę drogawo, wiem. Ja przestanę następnym razem mówić, że trochę drogawo, po prostu zostawiam to bez mojej własnej prywatnej oceny. Tutaj Marantz złoty, no dobrze, w tym wypadku złoty się zgadza, raczej szampańskich kolor, ale znowuż taki smutasty. Marantce akurat
No mówię, miałem okazję słuchać całej wieży Marantza z tej złotej serii, wcale nie jakiś taki niżki model. I mówiąc delikatnie, dupy to nie urwało mi. To jest bardzo delikatne określenie. To jest tak więcej legendy Marantza niż dobrego brzmienia. GX75 Mark II, następny to już sobie pominiemy. Ponownie, tak. Ale to ponownie cena wielkie bydle. To nawet tak fajnie pan perspektywy zrobi trochę od spodu, żeby był jeszcze większy. Niczym wieżowiec, tak? Tak. Taka żabia perspektywa. Polski wieżowiec, czyli dłuższy niż wyższy, ale okej. No bo w Polsce mamy, wiesz, bardzo długie bloki, nie? Nie bardzo wysokie, tylko bardzo długie bloki mamy. A, to tak z piosenki, słowa piosenki. Ciekawe, czy w Katowicach w Katowicach jest tak zwana chyba super jednostka, to się nazywa właśnie taki długi blok. Znaczy to jest tekst piosenki. Jak ktoś wie, z jakiej piosenki na tekst pochodzi, to zapraszam do komentowania. KXW300, kolejny Canon. Yamaha. To nie, Yamaha nie patrzymy nawet, nie wspominamy. To już tani. Znaczy niski, no. Znaczy niski, tani. 340 zł. Takie wiesz, są przebłyski tutaj, o, jak na przykład to Eurofon. I powiem ci, cena fajna. Wygląd zajebisty. Wychyły super. Co to tu jeszcze tylko robi? Czy działa? No nie działa. Ale co on tu robi w ogóle? Za te pieniążki jeszcze. No niemiecki. Nie pisze, gdzie był produkowany. No ale szczerze, uwielbiam takie wynalazki. No dobrze, tu nawet zobaczymy opis, tak? Ale zobacz, wychyły są dwa, tak? DNL mamy, Pika mamy nawet dodatkową DNL do Pika, więc tutaj naprawdę nie ma lipy. Nagrać oczywiście możemy, licznik, wszystko jest, ale jest ładny, kompaktowy. Cholera wie, kto to wyprodukował, ale nie chwalę się, że w Niemczech. No, powiem ci, zobaczymy. Pan napisał. Sprawne 100%. Okej. I 180 zł. Ja sobie daję serduszko, bo mnie to zainteresowało. No właśnie, tak propos, czego ja szukam? Na przykład czegoś takiego, co nie ma napisu Akai, jest troszeczkę tajemnicą. Dla mnie mi się to bardzo podoba, że jest tajemnicą dla mnie. Uher. Dobrze, nie będzie Uher, nie Usher. Highcom. Tutaj też taki Usher nigdy nie robił magnetofonów chyba takich bardziej zaawansowanych. Prostota u nich była głównym celem i tutaj właśnie jest przykład. Wygląda trochę jak to Akai, takie to 703 przed chwilą. Mamy przyciski, mamy dwie gałki, dwa potencjometry i w zasadzie dużo więcej nie wiem. Może ten wzmacniacz 130 W jest w komplecie jeszcze do tego, bo cena jest 848 zł. Chyba jest, tak, jest ze wzmacniaczem. I tu Dark powiem, kto... Dobra, już kiedyś zadałem to pytanie, wiem, ktoś, kto ma 848 zł. Do kogoś sprzedał taka oferta. Bo ja od siebie, ja bym tego nie kupił nawet za 200 zł. Bo po co mi to? Do muzeum to jest oferta. No ewentualnie do muzeum, żeby pokazać, że Uher coś robił. Natomiast do mnie to nie przemawia. Ja tego bym nie chciał, osobiście, tak? Nie mówię, że macie tego nie chcieć, tylko napiszcie mi proszę, dlaczego byście chcieli to mieć w tej cenie. O. Może to znaczy, że robi jeżeli robotę. Chodzi o magnetofon, może właśnie, to chciałem powiedzieć, może znaczy, że robi robotę, na przykład, natomiast ten magnetofon, no to jest następny bardzo prosty magnetofon. No tak, no i tyle. Highcom jest. Nie ma się nad czym rozpływać. Zgadza się. Tutaj bass, to musimy zobaczyć. Bassa, cena też 250 zł. To jest kaseta? Nie. No właśnie, nie wiem, co to jest. FM. A pokaż prawo, co to jest tuner chyba, Grzesiek, tak? Chyba sam tuner, tak. To jest tuner, tak, to jest tuner, co on tu robi? No, denerwuje. Bo jest ciekawy. W ogóle ciekawe jest, co to jest tu jest skala do góry, na dole co, drugi wyświetlacz, mogłoby tak i być. No tuner. Nie da się ukryć, że tuner. Made in West Germany, ale też to, nie wiem, czy to nie jest jakiś mini tuner de facto. Ciekawa oferta.
Ale nie będziemy rozkręcać się za bardzo, bo ten odcinek będzie jednym z rekordowych w naszym wydaniu. Jak chcecie wiedzieć, ile czasu na to poświęcamy, to w cholerę więcej niż to warte jest. Ale i tak byśmy to robili, jak już mówię, to no niestety, nagrywamy też nasze boje, chociaż chyba większa cenzura jest, Darku, nie? Bo tutaj byśmy chyba trochę bardziej, co po niektórych ofertach, sobie pozwalali na własny, prywatny, nieskrępowany komentarz. To byśmy w ogóle tyle tego nie oglądali, co oglądamy. Tak, znaczy wiesz co, ale to jest fajne, bo to robimy też dla siebie, bo na przykład ja w życiu bym na tego Eurofona nie trafił, tak? Gdyby nie to, bo bym nie wiedział, że tego trzeba by było poszukać, a tak no wiesz, jedziemy od deski do deski, nie robimy tego za często i czasami takie kwiatki wyskakują. No tutaj Bank Olufsen, tak sobie klikam po nim. Ale tu jeszcze a propos tego, co powiedziałeś przed chwilą, kiedyś żeśmy przeglądali w ogóle, jakie firmy są po katalogach, jakie są firmy produkujące sprzęt. Jest tego dużo. Tak? Jest tego masa. Człowiek się spotykał przez wiele lat życia z różnymi sprzętami. Tam są sprzęty, znaczy firmy, które widziałem pierwszy raz nazwy na oczach. Żeśmy przeglądali katalogi tego, to były to firmy, które miały na krzyż kilka produktów po prostu, tak? One się pojawiły i znikły i tyle. Tak, wypuszczono, czy tam nawet marki, nie tyle co firmy, co marki, bo to był marki, ogólnie tak, rebranding po prostu pełnym ryjkiem, często gęsto, nawet szpulowych magnetofonów. Takim przykładem jest magnetofon szpulowy z Sony, który ma odpowiednik w firmie Akai. Jest niemalże identyczny, wszystko jest identyczne. I w Akai, i w Sony. I kto to robił? No pewnie Sankyo. Tak a propos, skoro dwa takie same projekty obchnęli dwóm różnym filmom. De facto z Japonii tego sobie jeszcze otworzymy, tak w międzyczasie, jak ty, Darku, mówisz, ja sobie pozwoliłem zjechać niżej i kliknąć to, co się albo nie powtarza, albo wygląda ciekawie, bo 880 już widzieliśmy, tak? Tak. No to takie powiedzmy rzeczy są Sony, U5, no to takie ceny powiedzmy normalne za U5, bo tutaj cały zestaw jest dość poszukiwany, bo jest przepiękny. Marantz znowu taki 3000, później chyba 4000. O jest, to tutaj się rozpłynę troszeczkę. Yamaha, to też trzeba zobaczyć, 1400. No powiem ci, końcówka to jest tak jak bieg sprinterski, bym powiedział, końcówka jest na dowaleniu, bo coraz więcej tutaj jest takich, no fajnych rzeczy. Po prostu fajnych rzeczy. Nawet ten tika, tylko tutaj pytanie, czy tutaj spojrzę w miniaturce, czy pan zrobił z tyłu, czy nie ma tu, nie, normalny, dobra, to zobaczymy tika. Wiesz, boję się po prostu, że będzie połączenie na taśmę. Na taśmy, zgadza się, tak jak w Technicsach. Mam taką wieżę Technicsa jeszcze kiedyś. Yamaha. Oj, lata temu kupiłem. No. Sony, tu jest na Sony. No naprawdę, tutaj tak pod koniec te ładne rzeczy wyskakują. Tak przeleciałem troszeczkę znowu pionierka jakiegoś kolejnego, generyka, kolejny. Kenwood taki sam, kolejne, co to jest? Yamaha KX10. A to jest chyba takie, jeśli to jest tej wielkości, to zobaczymy. Proszę. No, końcówka naprawdę jest ciekawa. Uniwersum, to propos tego, to zobaczymy, bo to jest propos tego, że były magnetofony dwukieszeniowe bez wychyłów, to jest właśnie magnetofon dwukieszeniowy bez wychyłów. No, CCF to jest co? Gruźlik, tak, CCF. No, to bezwartościowe, szczerze mówiąc, troszeczkę dla mnie. W garażu taki leży u mnie. Nie chce mi się go wystawiać. Po prostu mi się go nie chce wystawić. Leży. KX530, znowu następną Yamaha. Dobra, przedostatnia strona, my przeglądamy stronę numer 10. Sankyo STD 1610. No i powiem ci, tu jest ogień. No, bardzo ładny. 475 zł. Nie jest ładny cena. Stan zachowania. Przepiękny stan. Ładny stan zachowania. Ten porządek. Przy tak starym sprzęcie to się nieczęsto zdarza. No cudowny stan. Jeszcze pokrywa jest. Tak, Dolby jest. Diody są, wychyły prawilne są. Ojej, naprawdę to jest jak nowe. No, a daj opis, czy on jest sprawny. Jak Zaraz, daj popatrzcie zdjęcia. Pokrywa rzeczywiście cudowna. No, widzę, że Darkowi się tutaj włączyło. O, jeszcze jak w gramofonie masz sobie z tyłu. No i z tego, co rozmawialiśmy, to taki sam model można by było kupić pewnie jako Akai. Z znaczkiem Akai. Tu się cholera podstawia. To trzeba oddać. Auto bias switching. Znaczy, co? Tu nie ma wyboru taśmy, tak?
No chyba nie ma wyboru taśmy w sumie, jak się... Limiter, Dolby i pauza. Tak, nie ma wyboru taśmy. Tutaj jest tylko... Czy jest... Aha, to może jest przycisk, przepraszam. Tak, to jest przycisk, tak, że chromówkę manualnie, bo tak to automatycznie sobie wybiera. To mamy tutaj chromówkę, no i zwykłą żelazówkę. Tak, no, ale więc jest automat. No dobrze, już się pokazuje, czy jest sprawny. Magnetofon w pełni spełny, bardzo pokrywa nieuszkodzona, solidne opakowanie do wysyłki. No, powiem ci. Będziemy jeszcze go oglądać. Fostex, no też firma raczej legenda. Na Fostexach kiedyś bym chciał położyć ręce, ale na przetwornikach Fostexa. A tutaj jest, no, studyjny, tak, magnetofon. Ale to jest digital master recording. To nie jest kaseciak. Cholera wie co tu jeszcze, tu jest jakiś tam... No cyfrowa kaseta, tak? No powinien być DAT, tak. No powinien być DAT. I być może to jest DAT, ale co? Balance level? Wszystko jest, co potrzeba. Tak, recording, pauza, open, close. No szkoda, że jedno zdjęcie tylko tak jakby z katalogu wyciągnięte. Rakowy. No studyjny. No D5, no to raczej jak jest literka D, to będzie cyfrowy. I co tu mamy? Pilot. Wszyscy piszą, że bardzo dobrze zabezpieczą do wysyłki. Czyżby nie ufali kurierom? O, Tascama pan ma jeszcze. Kurczę, już bym kliknął na tego Tascama. CD-ka. Dobra, kliknę. Przepraszam. MP3. Nagrywarka Tascama. A widzisz tutaj... W jakiej cenie ta nagrywarka Tascama, ten CD Tascama? Jak już jesteśmy przy tym, żeśmy odeszli 880 zł. Tak, tylko wiesz, ten CD Tascama może mieć wychyły, skoro jest nagrywarką. A to się rzadko zdarza. I tu by trzeba było zrobić teraz tak, że piszemy sobie to. Tak się szuka. Szukaj. Robimy na grafikę. I patrzymy, czy to cholerstwo tak. To cholerstwo wygląda jak 1 000 000 złotych, jak się odpali. Tak, i ma wychyły. CD na wychyłach. Dziękuję. I to jeszcze Tascam. Cholera jasna. No zacieszę, bo mi się niesamowicie to podoba. Jeszcze pilot jest dla niego. No fajnie. No. Co tu dużo mówić. No jest coś takiego, że jakbyście sobie takiego CD-ka zapodali, to może następne CD-ki jednak pójdą. Zobaczymy. To napiszcie w komentarzach oczywiście, czy chcecie z nami spędzić czas przy poszukiwaniu odtwarzaczy płyt kompaktowych. Kenwood kolejny. Tutaj mi się podobało, że jest srebrny, ale to jest niski model. Mamy Dolby. W zasadzie no te wszystkie podstawowe to Dolby, 2 głowice, dziękuję, do widzenia, działa. 780 zł. No, głowica morficzna, no, to też na pewno na plus. No, do odtwarzania ok. Tutaj jest drogo, bo to rzeczywiście była U1, czy tam U2, U3. No, było parę niższych modeli tego Sony. To jest przede wszystkim ładna rzecz dla kogoś, kto ma amplituner albo wzmacniacz i tuner do zestawu, tak? Bo to wygląda niesamowicie. Cała wieża robi robotę, tak. Zresztą ten sam magnetofon jest ładny, dlatego że on ma dużą tutaj szybę zakrywającą podwójne te wychyły, wycieraczki i to fajnie wygląda. Znaczy wiesz co, to fajnie wygląda, zgadza się, natomiast co do serwisu, nie wiem jak z magnetofonem, bo tego, ja tą wieżę miałem kiedyś okazję słuchać. No, u siebie tak, posiadałem ją i wiem, że tam na przykład dużo osób, które ją miały, przynajmniej jeśli chodzi, nie wiem, czy o tuner, i wzmacniacz, jak się tam coś spierdzieli, to naprawiaj się sam, bo serwis tego raczej nie weźmie za tanio, nie zrobi, bo jest dość upierdliwe po prostu to Sony w naprawie. Nie jest tak prosto, jakby się chciało. To Sony kosztowało trochę. Tutaj mamy za 600 zł SD300, czyli najniższy model Maranca, fajnie, że wyczyszczony, zadbany, ale nic poza Dolby i wyborem taśmy tu nie spotkali. No, czysty ma rączki, wygląda ładnie. Mimo wszystko ten Marantz wygląda jakoś tak fajnie. No, ale po co rączki? No dobra, i teraz coś, na czym ja się rozpływam. Ludzie, kupcie sobie ten cholerny magnetofon. Tyle powiem. Owszem, jest model, bo to jest model 2066, był jeszcze w tym samym okresie, w tym samym katalogu model 2070, który różnił się od tego tym, że był większy. Parametry, wszystko to samo, ale był większy.
i mam cenę dużo wyższą. Natomiast jeśli chodzi o mój taki wzorcowy magnetofon, owszem, musiałem wymienić tutaj, bo to jest direct drive w pewnym sensie, ale przewijanie, nawijanie rolek jest w postaci idlera zrobione, więc taką gumkę trzeba zamówić tutaj pomiędzy lewą a prawą szpulką, żeby to prawidłowo działało. To kosztuje parę euro. W Austrii chyba coś takiego robią, ale po wymianie tej gumki na nową, bieżnika w sumie, no to jest mistrzostwo. To jest po prostu mistrzostwo, a największym sztosem, to się tak ładnie mówi sztos, tak? Jest tutaj ta część Akubiasa, bo ani wcześniej, ani później ta część nie była taka rozbudowana. Tak, ja szczerze mówiąc, ja też to kupiłem, miałem dużo szczęścia. Bo ty masz ten magnetofon, trzeba powiedzieć, w wersji srebrnej. Tak jest, mam go srebrnego i ja go kupiłem od kogoś, kto mówił, że jest zepsuty, bo nie działa ta część Akubiasu, tak? Ten wskaźnik. Kręci i nic nie działa, tak? A tu jest taki przycisk Push Calibration, czyli trzeba nacisnąć to, żeby skalibrować sobie. I wtedy tutaj mamy 0, minus 2, plus 2 i sobie kalibrujemy daną taśmę. Tu podajesz sygnał automatycznie wtedy, kiedy naciskamy to Push Cal. Jednocześnie naciskając i trzymając, kręcąc tym, dostosowujemy sobie właśnie idealny prąd podkładu pod daną kasetę. No nie ma lipy. Trzeci wyświetlacz, no nie idzie spartolić. Później to pewnie automatycznie zrobiono w ten sam sposób, ale tutaj ręcznie mimo wszystko mamy na tym kontrolę. Ustawiamy sobie kasetę, no i co? No i masz wychył pionowy, proszę. Masz całą sekcję tutaj. Bardzo ładny magnetofon. Bardzo ładny magnetofon. Jak statek kosmiczny, tutaj jeszcze czarny. Tak jest. Dokładnie. I nie wiem, czy nie wymieniłbym srebrnego na czarny. Czarne mi się po prostu bardziej podobają rzeczy. Jest bardziej kontrastowy czarny. Tak. Srebrne, okej. Bogactwo. Srebrne, no, to było złote, a skromne, tak? No ale w tym wypadku srebrne, a skromne. Tutaj mam czerń. Już typowo skromnie, ale no popatrz na to, gałę przycisku, no masz co chcesz, tak? Bardzo, jeśli tak można powiedzieć, zawodowo on wygląda, również mi się podoba. I tak jak powiedziałem, 2070 wyższy model kosztuje 2 razy tyle, a na parametrach, jakbyście sobie poczytali, jak się komuś chce czytać, wypada niemalże tak samo jak ten. Pewnie znajdzie się jakiś purysta, który powie nie, a moim zdaniem tak. No i zdanie kontra zdanie, ja swoje wypowiedziałem. Yamaha, no cóż, 3-głowica, to ta klapeczka robi roboty, bo tam są te wszystkie fajne rzeczy poukrywane do ustawiania. A z zewnątrz mamy tylko co? Podstawowe funkcje, monitor. Podstawowe funkcje magnetofonu, tak. I jeden master fader, czyli w sumie takie wyciszenie masterowe, tak? A poziomy tutaj preset sobie ustawiamy. Jak pamiętam, w katalogu Yamaha, bo robiliśmy, to jest bias test, tak, ale wyższy model miał jeszcze jakiś tam calibration dodatkowe wrąbane pod tą klapkę, więc to jeszcze nie jest najbogatsza wersja, to nie jest ostatnie słowo Yamaha, jeśli chodzi o magnetofony i ich funkcjonalność, natomiast tutaj jest właśnie typowa Yamaha, tak fajnie, bo minimalistycznie, tak? Nie ma nic, ładna jest, ale jest ładna ta Yamaha. A w porównaniu do tych nowszych modeli Yamaha z tym takim przetłoczeniem, te starsze jednak mają coś w sobie. No w ogóle starsze właśnie magnetofony, jak mówię, mają coś w sobie. Są ciekawsze. Klasyk. Są ciekawsze i ich strona artystyczna, jeśli można tak powiedzieć, jest ciekawsza. Bardzo ładnie bardziej przyciąga oko. Zgadza się. Tutaj tego tika sobie zobaczymy tak przelotem tylko. Tik kosztuje no to też ta 400 zł. Tak, ale to jest maleństwo, to też może się spodobać, bo nie każdy chce mieć monster receivera, ale chce na przykład posłuchać jakiejś kasety. No tutaj ma coś dla siebie, bo mamy co? Mamy Dolby, mamy Autoreves, mamy licznik cyfrowy, funkcje są, recording label, wszystko jest. Szufladka jest. W zasadzie jako taki mały zestaw, nawet, dobra, kaseta z lampą i nie idą do pary. Ale powiedzmy, jeśli ja bym sobie jakiś mini zestaw budował, pewnie bym zakupił coś takiego, z racji tego, że chciałbym jak najmniej miejsca, żeby to zajmowało i to spełnia tą rolę. Jest owszem pewnie głębokie, ale do tego na przykład taki mały CD, nawet przenośny, nie mówię, że Discman od Sony, tylko były takie właśnie Sanyo, Sony zresztą też, co to były, de facto wyglądały trochę większy Discman, ale były to przenośne odtwarzacze, znaczy też stacjonarne odtwarzacze CD. No tak, Sony to robił, Philips to robił, tak, zgadza się. Bo to jest ciekawe, właśnie to tak jak mówiłem nieraz, że to są klocki Lego, fajnie by było to zestawić z czymś innym i tak dalej. To nie chodzi o to, żeby zebrać wszystkie i folii i trzymać je, tylko żeby się tym bawić. I dla mnie to jest taka fajna zabawka, odskocznia od tych innych magnetofonów. Tutaj mamy kolejną Yamaha, już niestety bez ukrytych tutaj funkcji, wszystko na wierzchu. No, nowszy model, tak. Tak, masz bias, masz streama, masz balans, masz
recording level, monitor, 3 głowice, bursztynowy wyświetlacz, prawilna Yamaha w ładnym stanie, ładne zdjęcie, 700 zł. No i tutaj też mamy w tej samej cenie TC133. Teraz znowu spojrzę na wagę, liczę ile mam tych gałek i przełączników. Tak. I Darku, to jest moja waga. No i już wszystko się zgadza. No to znaczy, tak było, no bo tak po nie, prostu to jest było, waga. no. Ja patrzę na wagę. Wszystkie przełączniki, nawet tutaj ten eject. Są w tym samym miejscu. To są te same przełączniki. A nie, no, widzisz, dlatego... ale wega nie ma timera. Timera, no jest obcięte o jakąś tam funkcję, było taniej, tak? No bo Vega chyba była takim brandem Sony, ale takim tańszym, nie? Vega była niemiecka firma, którą pamiętam Sony wykupiło. I na przykład zamiast tutaj masz pik i recording, tą diodę pomiędzy V-meterami. Tak. Ja w Vedze mam chyba tylko recording, nie mam pika. Albo tylko pik i nie mam recordingu, ale raczej jedną diodę mam. Nie widzę z tej odległości niestety, co tam jest napisane na tym. Ale to jest Jota, w Jotę to samo. No tak, przysłowiowi księgowi coś poobcinali, Grzesiek, no i było taniej, nie? No parę lat później po prostu wypuścili ten sam magnetofon pod marką Vega. Model 350 JPS, czyli Junior Precision System. Tam jeszcze jest obcinek, jest to, że tu masz aluminiowe gałki, w Vedze masz takie chyba plastikowe albo po prostu plastik powleczony aluminium. Ciężko mi się odnieść, co tam jest na wierzchu na tej gałce, ale no Jota w Jotę ten sam magnetofon. Nawet V-metery są dość podobne, bo też od góry wskazówki i Vega jest czarna dla odmiany. Tak. I Vega można kupić podejrzewam taniej niż 700 zł za Sony. No, deseczki jeszcze muszę tak, dorobić. No tak, czarną Vegę, żeśmy też widzieli, były popielate Vegi, więc... Tak, ale to jest ciekawostka, to jest dla mnie ciekawostka. To nie jest dla was, bo możecie tego posłuchać, nie musicie. To jest dla mnie duża ciekawostka, a to jest jeszcze ładniejsze tego pika wcześniejszego. No, to jest ładne. Tyci Yamaha, taki ten Pianocraft, recording, play triba, wszystko na wierzchu. Kurczę, nie może jak Brown troszeczkę wygląda ta Yamaha. Z tymi okrągłymi przyciskami funkcyjnymi, zgadza się. No przepiękne. Dolby, BC, mamy MPX, kantelec, monitor. O ty w mordkę. To Yamaszka jest 3-głowicowa. Tak, patrzysz się, gdzie widzisz monitor. A, widzę, tak, teraz widzę, tak. Jeszcze tak, przybliżyć? Jeszcze? Nie, już widzę. Jest monitor, więc o kurczę. Tutaj mi Yamaha zrobiła dużą przyjemność tym modelem. To jest maleństwo. Ja lubię małe rzeczy. No. Znaczy, widzisz, jak na takie maleństwo on jest dość głęboki, ten magnetofon. Tak, bo to jest do Pianocraft albo jakiegoś takiego zestawu tego mini. No ale jest 3-głowicowy, naprawdę tego będę szukał, poczytam o tym. Za chwilę jak skończymy nagrywać, to będę szukał tej Yamahy. Szkoda, że pan nie otworzył szuflady, nie pokazał nam, jak to w środku wygląda. Tak, no powiedzmy to, co ja potrzebuję, czyli 3 głowice, nagrywanie, balans mamy, bo w sumie nie mamy balansu. No to fakt, nie mamy balansu, może coś w szufladzie jest. I zobacz, teraz byśmy musieli znowu wziąć sobie tą Yamahę. Tak się szuka niestety w naszym grafikę, bo to będzie najszybciej. I zobaczyć, co to ma kurczę w środku ta Yamaszka. Ewentualnie jakie ceny były kiedyś tej Yamahy. O, tu masz cały zestaw tam nawet przez chwilę. Tak, tu był gdzieś. O na przykład tu, czy tam na dole masz czarny, Grześku, w środku. Piętro, o właśnie tutaj. 1600 zł, no powiem ci, cena na cały zestaw nawet nie była zła kiedyś. O, ładny zestaw, ładny. Przede wszystkim mały, tutaj mamy mechanizm. I widzicie, tak się szuka niestety w naszym wykonaniu magnetofonu. Proszę, Direct Drive no tak, tutaj. masz rację, 3-głowicowy magnetofon. Zębatki są, wszystko prawidłowo, tak? Nie ma pasku nawet. Porządnie zrobiony. Znaczy przynajmniej napęd tutaj jest bezpaskowy, nie wiem jak Capstan. Tak. Ale napęd bezpaskowy, więc kurczę, no dobra. Super Yamaha. Za super cenę, nie za 700-800 zł, 400. Tutaj w tej samej cenie mamy Nada, to jest dla miłośników marki NAD. Mimo wszystko sprzęt. O, zdjęcie z katalogu, nie wiem czego jeszcze nie mieliśmy. Tutaj na samym początku chyba, jako pierwszy magnetofon dzisiaj przy naszym filmie, nie wiem właśnie czy to nie był NAD, ale czy to był ten model, nie pamiętam, natomiast design uderza po oczach Nada.
No. Więc... No, nie idzie też go pomylić z niczym Tak. innym. To tyle, jeśli chodzi o nada. Tutaj mamy uniwersum. I jak widzisz, tutaj nie ma, jak dobrze ja widzę oczywiście, nie ma przewijania do tyłu. No niestety. Więc niestety. dyskwalifikacja, Ta cena karne bilety. 52 zł. Ile? 52 zł chyba, No jeśli okej. dobrze pamiętam. Uczciwa cena. Aczkolwiek jeśli ktoś poszpera, być może to jakiś Fisher, może jakieś części mu się nadadzą do innego magnetofonu, więc cena Bo tak trzeba na to spojrzeć. Jeśli nie jest kompletny, to albo szukamy do niego części, albo jego przeznaczamy na części. No, coś tu jest, jakieś głowice są w porządku. A tu co się stało? No tak. Albo coś prysło, albo jakaś dziwna korozja. Widzieliśmy to 300 zł, proszę, tak się sprzedaje za 300 zł magnetofon. No nie, kurczę, to już trochę ociera, tak wiesz. No, tutaj właśnie jakbyśmy tego nie nagrywali, byłyby słowa na K i tak dalej, bo szanujmy ludzi, tak? No nie ma dwóch gałek, tutaj coś, odpryski, jakieś uszkodzenia i 300 za zwykły magnetofon dwugłowicowy, nomen, z napisem Yamaha. No fantazję to Polacy mają. Trzeba to W tym oddać. stanie powinien pójść na części za 100 i to wszystko. Maksymalnie. Dokładnie. I tu się zgadzam. I to jest nasza niestety ułomność, czyli fantazja, że jeśli coś mamy, to od razu będziemy milionerami, a tak naprawdę wiadomo ile prawda. O, tu masz, chyba w tej samej cenie, no to masz. Ten chyba model jest wyższy odrobinę. I proszę. Yamaha, którą już mamy chyba 3. czy 4. raz wystawioną. Jest cała, jest ładna i nic nie brakuje. No. Nie wiem, kto te wyceny. To powinna być jakaś jedna strona, gdzie są powiedzmy przybliżone ceny sprzętów z rynku pokazane. Może coś takiego, Darku, zrobimy. Co ty na to? Albo co wy na to, żebyśmy zrobili stronę internetową, gdzie będą modele z przykładowymi cenami? Jeden model i przekrój cen, tak? Można zawsze jakąś średnią Zgadza się, wyciągnąć. dokładnie, że w tym zakresie cenowym te sprzęty były, ewentualnie jakąś wartość określić, tak przybliżoną, naszą polską. No nie wiem, pomysł jest rzucony, pewnie większość już umarła po drodze oglądając ten odcinek. Tak, Mało kto do końca dotrwa. Ci, co wytrzymali do końca, to niech napiszą nam proszę w komentarzu, albo w mailu, albo w wiadomości. Nawet mogą do mnie zadzwonić i możemy pogadać na ten temat. Ale takie, no właśnie, to nie może być cena kogoś, kto sprzedaje później, bo takie rzeczy niestety służą malwersacjom pewnym. Wiadomo jakim, czy najpierw zareklamować, później opchnąć i tak dalej. Albo cenę podbić, żeby opchnąć drożej. No, ludzie są cwani niestety. Albo przynajmniej myślę, że są cwani jedno z dwóch. Jakoś tak, Darku, nie? To mnie najbardziej irytuje chyba, jak właśnie ktoś jest... no... Nie broniemy, tak? Bo ciszę słyszę. To tak jak było jeszcze do niedawna, jak miałeś ten Black Friday, tak, i szedłeś do sklepu, a tam była cena po obniżce taka. Zdzierałeś jedną metkę, drugą metkę, a okazuje się, że cena jest wyższa niż była przed obniżką. No tak, ale to zrobiła No. Unia Europejska de facto. Oni teraz cenę sprzed ostatnich 30 czy 60 dni. Wszystko się zgadza. Jeden z niewielu dobrych pomysłów w Unii Europejskiej. Bardzo dobry, żeby nie tak. robili głupka z ludzi. Tak. No, ale widzisz, tacy są ludzie. No dobrze, tutaj tu mamy coś takiego, bo ty ten magnetofon posiadasz, prawda? Nie, ja posiadam jakiś... No musiałbym przejść... Dobra, kilka metrów. nieważne. To ładne on. Na pewno nie ten, bo dzisiaj rzucałem na niego okiem. Mam chyba wyższy model, bo mam więcej przycisków. 5,5 To stówy. tak powiem. Dobra, no to jest dobra To ja określenie mam wyższego modelu. trzygłowicowy, a to jest dwugłowicowy. Tak, więc- dwójeczka MPX Dolby, ładne onkio, złoty napis RI, już to trzeba powtarzać jak mantrę. R1. Nie, przestań z tym R1, przestań. Znowu się walnę. To jest fajna ta Toshiba, już też ją oglądałem Ona jakiś jest czas bardzo temu. szalki. Bardzo kolorowa I Toshiba. dość rzadki magnetofon, tylko panie, a gdzie są głośniki? No, dokładnie. No nie ma. Jest zasilanie, jest wyjście na głośniki, czy ono powinno... Tak. A tak, bo wiesz gdzie powinny być głośniki? No gdzie? Pod tym magnetofonem. Na dole? Tak, na dole. Nie na bokach, tylko na dole. I wtedy taki ładny kawał boomboxa. One były przyczepione od spodu. No to nie ma tych głośników chyba raczej. No raczej nie ma. Ale Niestety. rzadki model bez głośników. Szkoda. Jedziemy dalej, bo znowu kiedyś się szybko wyszło jak No, zawsze. no.
205 olejemy. Naprawdę, te takich... Proste. To jest klęska u rodzaju Technicsów. Wszyscy nagle zaczęli je wystawiać i mi się nie chce na to patrzeć już. Chyba, że będzie coś fajnego. Tutaj za 300. Fisher. No właśnie, tu zerknę. To jest chyba taka nagrywarka, tak? Znaczy się taki reporterski magnetofon, chciałoby się powiedzieć, tak? Czy nie? Nie no, chciałem przyjrzeć. Jest rek? No to jest Walkman w takim razie. Jest Walkman, tylko chciałem zobaczyć, bo wiesz, były takie urządzenia, boomboxy, gdzie te Walkmany się montowało do środka urządzenia. I byłem ciekaw, czy nie mamy do czynienia właśnie z czymś takim. Raczej nie. Do paska jest mocowanie to. To nie. Też nie Walkman, to przynośny odtwarzacz kaset, no i tyle. Panasonic. Trochę zniszczony. Ale tam trochę, odrobinę. No, za 50 zł można go naprawić na pewno. Powodzenia. Chyba, że samy. To tak, a to są skutki dłuższe. Następny Technics M235. Nie chce mi się, przepraszam. Ile Technics? 450. A dobra, tu jest cena jeszcze taka przyzwoita. Co my tu mamy? Mamy coś? No nic. Technics. A zwykły magnetofon. DBX i piękny wyświetlacz. DBX. No to DBX jest. I piękny wyświetlacz. No bo DBX tutaj akurat kolegę Dominika pozdrawiam serdecznie. On testował różne, czy tam oglądał różne testy i jego zdaniem nie ma nic lepszego na świecie poza kapustą kiszoną i DBX-em. Znaczy kapustę kiszoną ja dodałem w tym momencie. Magnetofon kasetowy Wenecja. Już to tak jakby. Macfan. To jest jakiś taki... Nie, kontempluję właśnie, no co patrzę. Dyskotekowy, tak? Znaczy, to sreberko tutaj w kieszeni, to pierwsze co grzeka. Aha. Takie wiesz, jak od czekoladki. Napisy po niemiecku. Włącznik na pewno niezawodny. Tak. I co mam? Elektryczny pełną gębą włącznik. DNR mamy. Przedłużacza. Ale wychyły są. I obawiam się, że ten magnetofon przetrwa większość innych. Być może, natomiast to jest taki następny sprzęt do muzeum w mojej ocenie. Bo to jest ciekawostka. Ja się śmieję. No. Made in China jeszcze. O, proszę państwa. Już całkiem do przodu. Tak, Made in China, ale to się z angielskiego mówi bizarre, tak? Ale chodzi mi o to, że to jest takie dziwactwo. Jeszcze Wenecja oczywiście. Wenecja, co tu mamy? Wenecki jakiś dom. Tego jak to się mówiło? W Wenecji byli... Dodżowie to w Japonii może były. Dobra, Grzechu, ja uważam, że każda sekunda oglądania tego sprzętu jest sekundą straconą. Dobra, jedziemy dalej. No. Ale poprawi się humor nam dzięki chińskim wymysłom. Ten włącznik będzie mi się śnił, no kurde. W przedkurzaczu mam taki sam. Obstawiam, żeby pasował, ale widzisz. Zgadza się. Dostępność części zamiennych od ręki niemalże, nie musisz tego szukać. Za dużo. Dobra. No, następny. Nie. Już chyba żadnego Technicsa dzisiaj nie włączę. D400. Jak będę robił miniaturkę do tego filmu, żadnego Technicsa nie dam. Na miniaturkę taki będę. Taba też, taki podstawowy, to jest, mówię, do wieży. To popatrzcie sobie na zestawy wieżowe Saby. To wtedy jeszcze zrozumiecie, że to jest całkiem fajna rzecz. Jeśli ma się cały komplet, oczywiście. Talkboy to jest Walkman. No wiemy. No, skąd wiemy, gdzie był używany, czemu jest popularny. To jest taki interes, że tutaj, taki mikser dźwięku mi się wydaje, to jest dla dzieci. Błąd. Znaczy tak i nie, ale zareklamowany w Kevinie samym w domu. Aha. O, i dlatego taka cena. Poza tym to jest straszny badziew. Tak, to jest Walkman nagrywanie. On zresztą tam te dźwięki, pamiętasz, z filmu nagrywał. I czym on to odtwarzał? Na to nagrywał, no tak? chyba tak, ale dobra, to trzeba by było Kevina, to już niebawem będziemy mieć okazję. Tak, święta za pasem Bożego Narodzenia, tak? Więc Kevin będzie w telewizji. Tak, i dlatego jest taka cena, bo to jest właśnie coś takiego muzealnego. A to Romkowi muszę zadzwonić, że coś takiego jest, szczerze mówiąc, i mu pokazać, że może to zakupić, bo to muzeum jakiegoś takiego właśnie, takie rzeczy, jeszcze jakiś plakat z tego filmu zorganizować sobie i super. I jest o czym popatrzeć, coś poczytać, będzie może jakiś opis do tego. Super sprawa. Czy UNICEF TX? Oj, powiem ci, zerknę.
Ja markę kojarzę, aczkolwiek na pewno nie z magnetofonu. Drewno jest. Amelinium jest. Trochę jest obolały, bym powiedział. Memory. Dobra, dam może jakieś zdjęcie. No. A widzisz, ja w pierwszej chwili myślałem, że on na jakimś segmencie stoi tak na sztorc, a to na ziemi jest tak zrobione. No tak, to jest ziemia, to jest 3D. Made in Japan, proszę. Drewno jest. Jest, proszę. Tu już głowy nie muszę przekrzywiać. Jest, dobra. Dół, nie wiem po jakiego. 300 zł. No ale chcesz czy nie chcesz, jest to vintage. Jakby jakiś Sony też, no. To akurat by można było zrobić Unisyf i też by było dobrze. Ja na Y wymienić. Dobra, Tascam zostaje, bo tutaj nie odpuszczę. Będziesz go kontemplował jeszcze. Będę go kontemplował, bo był jeszcze Pionier bodajże z wychyłami, to nie była de facto nagrywarka. Tylko jak tamten Pionier zdechnie, to jest koniec, bo nie ma laseru do niego, a to niestety lubi padać w nim. Technics? Nie, dziękuję. Znaczy, ma następny technik. To nie mówię dlatego, że nie dziękuję, bo to są straszne złomy, tylko nie dziękuję, bo tego jest po prostu za dużo. Ten rynek jest zawalony, zalany Technicsami w tym momencie. I nie chce mi się na to po prostu już patrzeć, aczkolwiek widzisz. RSB40, to sprawdzimy. RSB40, bo to jest taki DBX-ik, ale malutki. Ta kaseta jest ze spora. Dolby WC. Przyciski, w które trafisz również pod wpływem. No, te trochę gorzej, ale no nie będziesz nagrywał chyba. No i taki, no znowu zwykły technik. Się podjarałem i się skończyło. 673 to jest z takiej linii, o, leżaczek. O, przyciski, dobra, tu jest ładnie. Też podejrzewam, wygląda lepiej niż gra, przynajmniej jeśli chodzi o sprzęt wzmacniaczowy Technicsa. Ale czy mamy tu jakieś bary? Tu chyba nie ma 3 głowic, więc poza tym, że jest leżak. Nie. Poza ale tym, ładnie wygląda, piękny, ładne przyciski. Tak, piękne. To stylistycznie jest piękne. Masz tutaj output level, masz rozjaśnienie, bo to jest ten sam, co w tym RS-ie 63 chyba widzieliśmy, ten sam wyświetlacz cały czas używany, no bo po co go zmieniać. Co mam? Technics, RSB 11, Technics, czyli ja nie wpisałem Technics. No bo już chyba będą te Technicsy do końca. Słuchaj, ale to są same Technicsy, to nie chodzi o to, że się zdarza Technics, tylko wszystko, co właśnie obejrzeliśmy całą pół 11 strony, to były same Technicsy. Ostatnia strona i co, na razie też Technicsy, proszę, to jakiś Sony się Okej, Sony z klikiem, Luxman K10, o, to widzisz, warto do samego końca być. I Pionier CT737 Mark II znowu. Kolejny. Podsumowując, to chyba można by było tak powiedzieć, że za dużo Technicsów. Tak jakby każdy na grze poczuł wiatr w żagle i chciał swojego Technicsa sprzedać. Nie wiem dlaczego. Ale rynek został zalany. Po prostu zalany, zasypany Technicsami i... Tak, tylko spoglądaj za te Technicsy, to są takie Technicsy, wiesz, no niskie modele. No tak, ale zalany rynkiem, tak jakby właśnie Technics nagle nabrał mocy twórczej i zaczęły lepiej te magnetofony działać. Sam fakt, że jest tyle tych magnetofonów, ale z drugiej strony właśnie w Polsce, Darku. Bo u nas były tylko Technicsy przez połowę lat 90. Nic więcej tak, takiego. oczywiście, zgadza się. To właśnie zresztą mówiłem, że jak ja sobie kupiłem, jak chciałem kupić nowy magnetofon, to kupiłem Technicsa, tak? Miałeś to do wyboru albo coś naszego. Ewentualnie z second handu. No i ostatni Luxman, no. Tu już, kurczę, dla mnie jest pięknie. Luxman, czyli takie coś, co wali po oczach. Rzeczywiście, Luxman wali po oczach. Dolby jest, EQ jest, PIAS jest, Auto Rewind Play to są funkcje chyba po włączeniu licznika, tudzież prądu. Peak Level Indication, tutaj mamy pika, tak. I dla metali zobacz, to jest fajnie tutaj przesunięte, nie? Masz do zwykłych, a dla metali masz ten zakres Dolby nawet przy plus 4. Tak. Czyli metale nagrywasz przy niższym poziomie, jeśli chodzi o 0. To jest bardzo ciekawe. O, tu jesteś łamany.
chyba ułamane coś jest. Chyba tak. No, ale co? Dwugłowicówka niestety, ku memu zdziwieniu i wczesnemu zachwytowi. No poza tym, że wygląda jak Luxman, czyli naprawdę fajnie wali. Licznik mechaniczny, czyli nie jest tak nowy, jakbym chciał, albo nie jest z tak wysokiej półki, jakbym chciał, mimo że jest to Luxman. You know what I mean. Wiesz, o co mi chodzi? No i wiesz, no i co, o czym doświadczę, że Luxman, marka taka bardziej luksusowa, hi-fi, również produkował tańsze sprzęty, nie? No, tutaj... Chociaż tutaj nie jest tanio, 1600 No nie jest zł. tanio, a no tak, wiesz, ty mówiłeś też, że parę z tych magnetofonów gdzieś tam leżało na tym, leży już od roku, no bo tak, no bo specjalnie to zrobiłem. No to... Boże, nie mogę się napatrzeć. Ale no będą leżały, no bo nikt tego nie kupi, albo tak jak widzę czasami ktoś tam sprzedaje za jakąś cenę, przedmiot znikł, lokalnie. No tak znikł, bo komuś się chciał zadzwonić. Wie pan co, ja panu dam tyle za te pieniądze, tak, za ten sprzęt, tak. Inaczej tego nie kupię, no. A z racji tego, że to już leży, gość się zapomniał, że to wystawia, no to przeważnie się zgadza, więc to też jest sposób na kupowanie, ale no sztuczne zawyżanie cen po to, żeby być milionerem. Z jednej strony nie wiem, czy to jest sztuczne zawieszenie cen, tylko po prostu ludzie kierują się tak, jak tutaj widziałeś, Luxman, a mam Sansui do sprzedania, a mój Boże, dopust Boży mam na Kamichi, to już muszę walnąć cenę. No nic z tego, no zwykły dwugłowicowiec i nic ponadto, tak? Wyżej przysłowiowego tego nie podskoczysz, no i już. Wyżej kasety nie podskoczy, dlatego... No, na przykład kasety. No, tak, to znaczy wiesz, są takie rzeczy, które no, tak to nie będę mówił, ile wrąbałem pieniędzy, bo to sam... powiedzmy za głowę się chwytam, ale są rzeczy, które chce człowiek mieć i je kupuje. One wtedy mają cenę, tak? No to musisz to wyprzeć, Grzesiek. To nawet jak pomyślisz, to nie będziesz znał tej ceny. No, dokładnie, wymazać z pamięci po prostu. Wymazać z pamięci, tak. No, ale zrobienie tego to jest dużo pieniędzy, dużo szczęścia de facto miałem z tym, że miałem odpowiednich ludzi wokół siebie i to mnie bardzo cieszy. A tak jakbym był sam solo i coś chciał takiego naprawić, to pies pogrzebany. Nie masz szans. Dokładnie, natomiast ogólnie z magnetofonami jest właśnie cały czas ten problem, że to jest kaseta, tak? Ja mam jakiegoś Philipsa, ja patrzę na jego ceny 100-200 euro. Po naprawie mniej więcej tyle samo mnie kosztował. A de facto to jest killer, po prostu zaczekaj, ja chyba ci zaraz powiem zdjęcie, to zaraz taki off-topic na koniec, jak już idziemy po magnetofonach, to zobaczymy również to dobrze. Już ci mówię, jaki to był Philips, mówię, nie mówię. Proszę poczekaj. Wy też poczekajcie. To co jest sprawdzimy właśnie jako off-topic. Philips F6239. Philips F6239. F6239, tak pisałem sobie. Takie maleństwo, tak? Niby główienko, niby nic. Meterek taki skromny. No w zasadzie nic tu nie ma, prawda? A czy trzeba powiedzieć, że on w rzeczywistości lepiej wygląda niż na zdjęciu? Tak. On bardziej wygląda... O, tu jest dobre zdjęcie. Ale kurde, jak ten Philips gra, to naprawdę jestem w szoku. Tu nie ma miękkiej gry. No to jest już to, co wiele razy ja ci mówiłem, że magnetofony Philipsa naprawdę nie wiedzieli, czemu na zwykły dwugłowicowiec taki... Znaczy to jest Made in Japan, więc to bliżej Marancowi jest de facto i takiemu topowemu. Dobra, mój jest tam Made in Belgium, natomiast one fajnie grają, te Philipsy. No tak, mieliśmy tutaj, nie wiem, czy mieliśmy tego Philipsa magnetofon. Teraz tak naprawdę taki off-topic na koniec i tak przedłużyliśmy sprawę. Ale tak luźno gadając już bez wsparcia, Philips, zobaczymy sobie w kasetowych. I tu był taki stojak, tak? Był ten Philips stojący, prawda? Był i się stojący? O. Był i się zmył niestety. Aha, tak. No, on kosztował 350 zł i poszedł i bardzo dobrze, że poszedł. Bo to jest właśnie z tych starych, tak, ze starych magnetofonów Philipsa. Oznaczenia nie pamiętam, ale to jest kurczę świetny magnetofon. On też gra rewelacyjny. Philips, tak jak nieraz mówiłem. Philips niekoniecznie wygląda, niekoniecznie jest niezniszczalny, niekoniecznie jest trwały, ale już gra, to gra. I robi to naprawdę wyśmienicie. Niestety. Zgadza się. Tak. To prawda. Okej, parę fajnych rzeczy było. To co? Nie przedłużamy krótkiego odcinka 15-minutowego. Ja może usiądę, coś spróbuję zmontować, w związku z tym może nie. Zobaczymy, jak to pójdzie wszystko, ale cóż, mam nadzieję, że się odcinek wam podobał.
My w miarę z Darkiem chyba sensownie spędziliśmy czas. Napiszcie oczywiście, co byście chcieli w następnych odcinkach zobaczyć na tym kanale. Jak najbardziej jesteśmy otwarci na propozycje i myślę, że w końcu katalog jakiś zrobimy. No, bo jest zastój w katalogach. To o, tak, straszny zastój, niestety. Dobra, trzymajcie się, trzymaj Darku. Na razie, hej. Dziękuję ci, cześć wam, hej, cześć.